Halo, dzień dobry. Dało mi się rozwiesić pranie. Witam was na ostatnim streamie z Disco Elysium. Znaczy tak myślę, że ostatnim, bo już mówiliście, że mało zostało. Jak widzicie, zaszły tutaj rewolucje. O tutaj. Zaczynam zbierać na nowego peceta. Będę teraz poważnym streamerem. Poważnym montażystą, nie jakieś tam półśrodki. Będę na to zbierać pół życia chyba. Ale może kiedyś coś się uzbiera. No, jeszcze przy okazji coś zepsułem z ostatnimi donate'ami i się test wyświetla, ale nie umiem tego usunąć teraz. Więc no, na razie tak zostanie. Jezu, strasznie ciepło mi się zrobiło od tego prania. Dzień dobry, Crow. Ruszam w miasto, więc obejrzę nagranie streama później. Miłej zabawy. Halo. Jesteś czy cię nie ma? Ale miłej zabawy. Baw się dobrze. Nie wiem, czy to był dobry pomysł robić w piątek streama akurat, ale tak mi wyszło w Excelu, że chcę to zrobić akurat dzisiaj. Wyjątkowo. Nie jadę tramwajem jeszcze. Aha, no to spoko. Cześć owca. Cześć Kec. Najpierw pranie, później siebie. Tak serio to nie. No właśnie, to jest dokładnie to samo, co miałem na myśli, tylko że mi się jeszcze przypomniał ten stream z Schopenhauerem. Znaczy, boże, jaki stream? Mem. Już mi się mylą te słowa. Kijala demotywator. Znam ten ból, jak po kilku godzinach ogarnia, że pranie robiłem i ono już czeka w pracy 3 godzinę. No, to jest moje typowe doświadczenie po prostu. Szczególnie jak mam takie, że widzę, że to pranie się zrobiło, ale nie mogę akurat teraz rozwiesić, to jest duża szansa, że zapomnę o tym jeszcze z 4 razy w ciągu dnia i przypomnę sobie o 12 w nocy. Ale taki mały lifehack staram się stosować, żeby sobie jakoś przynajmniej zaznaczyć, że to pranie tam na mnie czeka i na przykład otwieram pralkę, bo ja mam taką jeszcze otwieraną od góry. Więc de facto jak ją otworzę, to nie mogę tam nic postawić, więc to jest uciążliwe. Więc jest to jakiś motywator, żeby wyciągnąć stamtąd te pranie. Nienawidzę rozwieszać prania, wstawiać to super, a potem coś z tym robić. Nie, to nie jest tak źle. Zawsze można sobie kupić suszarkę, w sensie taką bębnową, albo pralko-suszarkę, jak nie lubisz. No, tylko trzeba mieć na to pieniądze najpierw i ewentualnie miejsce. Ja nie mam, ale chętnie bym też sobie kiedyś sprezentował coś takiego. Chociaż teraz akurat mi się pranie przydaje, bo mam cały czas za niską wilgotność w mieszkaniu, a tak to przynajmniej na chwilę jest więcej. No coś pierdzi. To ja pierdziałem, wiesz? To znaczy mikrofon mój, nie ja konkretnie. Dobry wieczór, Anastazja, dobry wieczór, Paweł. Cześć Janek. Cześć, też będę musiał znikać jakoś po 19 jutro, obejrzę jak kończysz grę. No. Wszyscy se pójdą zaraz na miasto. Albo na stream do Krzysztofa. Ale jak on streamuje non-stop, to już nic na to nie poradzę. Siema, pan Przemus. Generalnie, jak pewnie widzieliście po tytule streama, koncepcja jest taka, że kończymy dzisiaj i zrobimy sobie taką małą, powiedzmy, recenzję na świeżo po rozegraniu. Może recenzja to będzie za dużo powiedziane, nie jestem żadnym recenzentem, no ale jakoś sobie tam podsumujemy tą grę, jakby te wszystkie jakieś elementy, jak to moim zdaniem wyglądało. I od następnego streama się zabierzemy najwyraźniej za Detroit Become Human.
Dzisiaj to raczej się ona nie skończy. Nie no, ostatnio mi mówili, że mi została godzina gry. Więc no chyba tak, no. Zresztą jest piąteczek, można cisnąć. Tak jak ostatnio. Do oporu. W razie czego. 1H na moje oko. No właśnie. No to... Godzina gry, trochę pogadać i siema. Godzina w porywach 10. Nie no. To no już chyba zakładam, że już w większości rzeczy nie mogę zrobić, skoro gra mnie pytała, czy na pewno chcę tam popłynąć teraz, czy nie mam jeszcze czegoś do zrobienia. Więc nawet jakbym chciał to przeciągnąć, to nie przeciągnę. Recenzować każdy może, tak. Z recenzentem zostaje się wtedy, jak ktoś cię zaczyna słuchać. I tyle. I taki wniosek wyciągnąłem ostatnio z jednego z materiałów na gałęzi. Teraz z wyspy nie uciekniesz. No dobrze. Taki był plan. Zaś mi ta gra zniknęła. O. Czemu cię nie ma w FTB? W sensie oficjalnie no jestem. Tak, nie jestem tak starym wyjadaczem kanału. W sensie jesteś, skoro mnie jeszcze pamiętasz. Bo faktycznie mnie tam dawno nie ma. W sensie jestem formalnie, nieformalnie się nie zjawiam za bardzo. Bo przygotowywanie się do streamów na FTB jest bardzo czasochłonne. I tego czasu zwyczajnie nie mam. Jeszcze jakby byłem na doktoracie, czy tam na magisterce, nawet bardziej, to ja praktycznie cały tydzień się przygotowywałem do streamów. Może nie zawsze to było widać, ale takie były realia. Niestety przez całe studia za bardzo nie zbudowałem jakichś zasobów wiedzy, bo zwyczajnie nic nie pamiętam, więc nie mogę sobie jechać na nich i za każdym razem muszę się trochę od zera przygotowywać. Widzicie? Gliczuje ten tutaj. Trawa gliczuje. No to już moje zboczenie zawodowe. Będę musiał sobie ambient disco puszczać, jak się skończy ogrywanie. No ja właśnie sobie ostatnio już puszczałem. Ale jest taki... Nie nadaje się na drogę do pracy. Bardziej na jakiś późno wieczorny spacer. Dobra, skończyliśmy na tym, że dopłynęliśmy do tej wyspy i w sumie tyle. Co tu się stało? Informacje mapy są niekompletne. Coś się popsuło znowu z tą mapą chyba. To tak nie wyglądało. No trudno. Dobra, jak typowo trzeba najpierw zajrzeć gdzieś na boki. Muszę to pogłosić na niego. Muzyka od tych ćpionów jest fajna do słuchania. Ona jest jakoś osobno ten? Nie, no też jest normalnie w OST, no to musiałem gdzieś tam trafić na nią. W sumie nie wiem, czy całe OST przesłuchałem, czy nie. Więc lubię jeszcze muzykę z Titalos Principle. Super gierka jak masz czas, ale jeszcze mniej stygmowa niż disco. No,
Ona, pamiętam, że była też polecana przy przy pierwszym głosowaniu, ale może to i lepiej, że nie wygrała w takim razie. Zresztą później sobie jeszcze na nią popatrzyłem i z tego co widziałem, to jest raczej taka gra logiczna bardziej, nie? Nie wiem, czy dobrze rozumiem, coś bardziej w stylu Portala? Znaczy grałem kiedyś w Portala trochę i był spoko, dopóki mi w miarę gładko szło, ale jak się zrobiło pod górkę, to już mi zbrzydła gra. Więc szybko się frustruję jakimiś takimi logicznymi grami. Westa nie ma tej muzyki, która leci podczas Trybunału Najemników, to jest duża szkoda, bo jest piękna. Jak się ta piosenka nazywa? Nie wiem, jak ją znaleźć. Gra logiczna z dużą dozą fabuły w formie czytania. No to nie. To zdecydowanie nie. Po prostu dwa koszmary połączone w jeden. Static Vibrations, Totally Transcendent. O, no i fajnie. Znasz grę Shadow of Memories? Chyba nie. Z PS2 jeszcze? Z tego co widzę. Że niby jakaś dziwna jest? No taki pierwszy wynik wyskoczył. No, czuć te PS2 mocno. Miałem PS2 bardzo długo i sporo w sumie tytułów ograłem, ale to jest Konami. No, takich azjatyckich produkcji to nie ogrywałem za dużo. No, wchodzimy. Cokolwiek tu jest. Myślę, że tu można w drodze wyjątku. To było kiedyś miejsce na broń. Można w drodze wyjątku więcej tu poklikać, bo co więcej. Jest okej głośność? White linen and a pillow are visible under a worn-out caracal blanket. Someone has been squatting here. The linen is fresh, recently washed. A flash of pain interrupts you, making you wince instead of letting the words out. You know, officer, you can rest here if you are feeling tired. I will keep watch. You could use some rest for what's ahead. Już się mogę przespać? Dopiero co chyba spałem. Ja no w sumie, ale jestem po ciężkich przeżyciach, to mogę spać. Gra dziwna, że umieramy, więc nas ożywia jakaś istota, my mamy zmieniać przeszłość, by przeżyć. Gra się dzieje w Niemczech bądź Austrii, czuć to. Ciekawe. No fajny koncept. A Japończycy chyba coś mają do tych Niemczech, mam wrażenie, lubią je portretować. Rozmowa z Jajogłowym, czysta padaka, styki się palą. No. Hardcore. Idź spać koniecznie. Może za chwilę pójdziemy. Rozejrzymy się tu. Rozejrzymy się tu dookoła i zanim pójdziemy dalej, to się prześpimy. Books and magazines lie scattered on the floor and on a makeshift cupboard. They are not particularly well organized. Moja pierwsza konsola do gier PS3, gra na nim do dziś, szkoda, że
Szkoda mi hajsu na coś nowego. No mi brat spalił konsolę. PS3. A pierwsza to Pegasus, więc to już w ogóle Most are soft dziad. covers, serialized fantastique and detective stories from the 20s and 30s. This disparate digest includes the classic Animal Adventures. Popular depictions of man versus nature by amateur naturalists T&T Harpin, husband and wife. Widely read by people from all walks of life. Who doesn't like nature? Who doesn't want to survive? Among what is mostly commercial fiction and serialized stories, you find a magazine cathodique. Someone's made themselves a home. Oh yes, under the bed, there is Oh, a yes. rather extensive collection of critical theory, that is, dour, life non-affirming left-wing literature, published by small imprints such as Abattoir Firm and Uzia. It's not exactly like reading. No nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś prawicowca skłotującego w bunkrze. Potężna komunistyczna teoria, naukowa i prawdziwa. Yeah, I agree. Humanitarian sciences. It stands out. Not a lot of critical theory around in Havashul West. Your incendiary remark has failed to provoke him. It's making a strong comeback. After all, Dzieciaki lubią takie rzeczy. Did have some, yes. It's still out of the ordinary. Uzi, ja nie wiedziałem, że kim jest filozoficznie the little wykształcony. books seem inconsequential next to the big pile of frivolous entertainment covering them. Pewnie najbardziej lubi stoików. Whoever has lived here, they have some education and a certain set of interests. Interesting. Zimowy szalik z demobilu. Z debilów. Koszulka łucznik. An old cylindrical generator is nested above the ammo lift with makeshift electrical wiring running Akurat out brata of nie its ma, by się side and wytłumaczyć. across the No floor. właśnie. The cables disappear into the wall to your right. Po prostu tak dużo fajek palił, że zabrakło już tam dopływu powietrza chyba w pewnym momencie. Się konsola udusiła. Kim wie i umie i wie wszystko, kim jest wszystkim. Kim to jest Uzia, The istota. lieutenant puts his hand on the Wszystkiego. metal barrel, checking for warmth. It's cold now, but someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. The hollow Okay. ring. The canister is empty. Dust falls from the generator and down into the ammo lift. I don't know. I'm not a philosopher. Jak nie? Przed chwilą ustaliliśmy, że jesteś. That is his idea of a joke. Aha, to był żart. Dobrze. Ja jestem. Kopnij urządzenie. Tak się filozofuje młotem. Approvingly, he even smiles. Kiwa za probatą. Nic nie mów. The wind outside picks up suddenly with a faint howl. Inside, it's warm. Podsłuchuję. Tak. Liquid carbon. I would imagine it takes mazout. The kind that's favored by vagrants and fuel thieves. It's been a long winter, long and cold.
If anyone stayed here, they'd need a generator. Downstairs, somewhere? Dobra, boję się już dalej iść. Idziemy się przespać. The greasy old The offer still stands. Take it. You don't look... Biorę tę ofertę. There's less light there in the dark corner. Like a dog, you lie there. The blanket feels cold. The entire room does. Concrete and cold. Minutes pass. Half an hour maybe. The sounds of the sea beyond grow distant. Your eyelids close until you feel yourself standing up in the darkness, right next to the mattress. Slowly, the world begins to hatch from the blackness. It's evening. Sleep. Halo, kim? Idź na zewnątrz do plaży. Ej, ja tu miałem jeszcze rzeczy do kliknięcia, już teraz nie mam. Kim jest moralistą, czyli stoik, centrysta? Nie nazwał stoików centrystami ani moralistami. Cegiełka do suszarki to pranie, żeby życie było bardziej disco. Dzięki, Wrona. Dziękuję bardzo. Jak się stąd wychodzi? Halo. No już 0,4%. Bardzo ładnie. Że uda się do premiery remake'u Gotika nazbierać na komputer nowy. Żeby zobaczyć drewno 4K. No może w 1000, może w 2K. Ewentualnie. Kim mieliśmy pilnować? Co jest? Giercy moraliści są odpowiednikiem centrystów. No tak. No ale co, kim jest moralistą? Wejdź do wody natychmiast. Co? Nie mogę. A tu mogę. Co się dzieje? Już na wodzie śladistów. Okej, chyba się jednak nie obudziłem jeszcze. No, wszystko wyjaśnię. Albo jestem Jezusem, jedno z dwóch. The innocence of humanism, internationalism, and the welfare state turns around to face you. She has an airship airbag in her hand. She seems to be in a hurry. Off to advise the Queen of Shest, most likely. This is the holy suzerain of Mwindi and Insulinda. Definitely not your wife. You need to talk to her. Think of the historical knowledge you could glean. I don't know, man. What is the holy suzerain doing here? Something seems off. No hej. Hey, Jak się masz? I'm doing really good, actually. Both professionally and romantically. I've come to a fulfilling and peaceful period in my life. Well, how are you doing, Harry? To jest mniej więcej na poziomie umieracie, idziecie do nieba, i widzicie Jezusa i mówicie: hej, co tam?
Umieram? Nie no, chyba nie umieram. Żyję. Tęsknię, nie wiem. Nie wydaje mi się. Nie idzie mi za Don't dobrze. say that. I know this positive thing sounds stupid to you, Harry, but it works. We all have an obligation to be happy. You too. And you will be. Now. This is everything I always warned you about. Trzeba myśleć pozytywnie. Musimy porozmawiać. No, Harry. No. I don't want a massive, epic showdown. I want to go to the aerodrome. I have tickets for the 10:20 flight to Morova. Really, we don't have anything to talk about anymore. Every combination of words has been played out. The atoms don't form us anymore. Us, our love, our unborn daughters. It's all gone. I have to go to the aerodrome. I have to leave Revachol and you. And you have to be alone. In hell. Forever. That's just the way it is. Ale przed chwilą powiedziałaś, że mam myśleć pozytywnie, a teraz, że mam zostać sam w piekle na wieczność. Coś mi nie pasuje tutaj, w tej rozmowie. Oh God, whatever you do, don't try to kiss her yet. Not after that. You're still reeling. You'll fall over if you try now. 58%. Zbrodniarka wojenna? Kupiłem ci figurkę bezgłowego jeźdźca. I don't want it. It looks expensive. I don't want it. Nie wiem, myślicie, że wystarczy komuś kupić figurkę i można wtedy kogoś odzyskać? That's not what figurines do, Harry. No, to do czego? She looks at the headless found rider between your fingers and doesn't know what to say. Dobra, jakie jeszcze fonty z kieszeni można jej dać? Gdy wiedziałem, że trzeba na tą latarnię zbierać, myślę, że latarnia by się nie oparła. Harry, I don't want things. I want to go to the aerodrome. No to I nie. didn't ask for things. It's too late to give me anything. I would have liked the headless fallen rider back then. It's not, but I don't know why I said but. There is no but. That's it, yes. We've talked about it a million times. You will get over it, just like I did. People do. Things will get good for you again. Where in hell? Stop. You're only making it worse for him. You never help with anything. No właśnie. Oh yes. Gdzie ma she'll być come dobrze, w around piekle? now. I made her love you again, Harry. Are you stupid? She's about to say something. Here it comes. She's starting to love him again. Her innocence, Dolores Day, fiddles with the handle of her airport bag. She has a pained expression on her face. It's, see? She isn't saying anything. I don't understand. It was, she herself said. We were bad for each other, okay? I was bad for you. Can you not see? I'm bad. I had to stop. I couldn't just turn into a bad person. You will get better. It just takes some time. For you, I think it will take something like 20 years, maybe? 20 lat? Przecież It was nie hard for me dożyję too, tylu. you know. I used to think I couldn't live without you. But I can. Yes. It only took me 1 year, maybe 2. Phew.
Yes. But that time is gone now. So very gone. No, Harry, we can't. We already tried again, and it didn't work. Is that how it is now? We should just try all good things twice and then give up. By that logic, not you too. No, logika to by tu wszystko rozebrała na czynniki pierwsze i miałaby rację, ale nic by z tego nie wynikło w sumie. Spróbujmy zbudować komunizm 2 razy. Jak się nie uda, zrezygnujemy, zostaniemy na zawsze niewolnikami. Yes, of course. I'm bourgeois because I don't want to keep hurting you. Co poszło I nie tak? don't know. Please. Harry, we can't be together because you're insane. She avoids turning them to you. Jak to obłąkane? To wy nie macie takich głosów? They're turning moist now. Her eyes. She slowly shakes her head and tries to get hold of herself, brushing her hands in her gown. You know what I mean. Dobrze, wyrzucę ten krawat. Ale to był od niej krawat, czy o co chodzi? Czy przez ten krawat byłem obłąkany? Czadowo obłąkany, tak. No dobra, no może wiem. You don't. You've worked there for so long, you can't even talk like a normal person anymore. It's always lists with you, questions. Nie wiem, o czym ona mówi w ogóle. Rozmawiajmy o czymś See? innym. Let's talk about something else. Chodzi o listy dialogowe, drzewka? Czy jakieś łamanie 4. ściany następuje? No, ja lubię swoje It's listy not i co just the teraz? lists. You get sad, Harry. Too sad. People can't get that sad. It's impossible to watch. Other people get sad too, but not like you. You stay down for too long. Until you start giving your thoughts names and talking to things. In conclusion, you're ill. You're an old, insane man. And you have to be in hell until the end of your life. And I have to go to Morova. To jak będzie z tym pozytywnym myśleniem? Nie wiem, spróbujemy ją przekonać. Oczywiście, że się nie udało. Teraz ucieknie. Your feet still tremble from the steps you took, as if over an enormous distance, standing against her. Her body close to you, radiating more. With your eyes closed, you move your lips on her mouth. Chyba nie był dobry pomysł. She is not kissing you back. Nie This udało was się. not about failure or success. This was always going to be horror. I should not have suggested it, and you should not have listened to me.
No nie było oczywiste, miałem ponad 50% szans. Dobra, The no to moment nie. is ending. She is going to move her face away from yours. Trying hard not to look at you. When she withdrew and you held on to her hand, she tried not to look at your face and see the expression there. Brother, you should put me in front of a firing squad. I have no words for how I failed you. Kiedy głosy w twojej głowie już same mają myśli samobójcze, to jest naprawdę źle. Chyba jednak Dolores ma rację. No, Harry, not yet. There is one more thing you have to see. I'm pregnant. Of course not. I terminated yours. Don't you remember? You poor fuck. Poverty-stricken fuck. Now, go ahead. Ask me more questions. Let's talk about something else. More questions. Ask more. Nie rozumiem tego, ale tylko dlatego to kliknę. Who says that? I have ruled with kindness, grace, and temperance. It's perfectly normal to have an army of humanity. I am the innocence of humanism. I call it whatever I want to. Besides, you're only saying this because things didn't work out between us. I really have to go to the aerodrome. I don't have time for this. You were very bad to me too. We've talked about it like 7 million times now. I don't want to do that anymore. I have to, Harry. Really, I've already missed the 8:30. I'm gonna go now. I was wrong. You don't have power over her anymore. You shouldn't have said that. I am wrong about everything. You should go on without me. Jak się to tłumaczenie zmieniało? Coś mi głos nie grał. Słyszeliście, że było... On mówił coś innego niż jest w napisach, czy ja już zwariowałem? Mówił co innego, no właśnie. That was someone else. I betrayed her, overwrote her, and I'm happier for it. And I'm really going now. The time is up. I must be on the 10:20 flight. I won't see you, but you will see me. Oh, Harry, this is a dream. Can't you see? I'm already in Morova by now. Who knows how long ago this happened? Right here, tomorrow night. Once this dream starts happening, it keeps happening. 3 times a week, at least. And Harry, it really, really looks like it started happening again. I'm suffocatingly beautiful. And young. And I smell of tutti frutti chewing gum. Like I did that time when I asked you for forgiveness. After leaving you the first time. So long ago. Oh yes, this is real darkness. It's not death or war or child molestation. Real darkness has love for a face. The first death is in the heart, Harry.
See you tomorrow. Mhm. You're up quick. How was your sleep? Wcześniej wstałeś. No, spałem godzinę, to faktycznie nie za długo. Prawdę mówiąc, to była kompletna demolka, Kim. I did not want to wake you. Perhaps I should have? Was it a job dream? The lieutenant nods solemnly. I understand. We've all been through similar things. It can be overcome. Rozwiążmy tę Are you sure jebaną you're sprawę. okay? You thrashed around and you bolted up, halfway covered in blood from your wounds. Okay. He's still worried. You must have really thrashed and squealed in your sleep. Czemu nie mam koszulki żadnej? Ani. I koszulka mi się nie wczytuje, widzicie to? Tutaj nie... O! Aha, ona się wcisnęła do środka po prostu. Jak podchodzę do tego łóżka, to koszulka mi znika. Jak odchodzę, to znowu jest. Dobra, mogę przeczytać, co tam pisaliście. Podoba mi się, żeby uniknąć śmierci od asasina zza drzewa, trzeba cofnąć się o około 500 lat, by powstrzymać gościa od zasadzenia drzewa na rynku. Dobra, dobra. No, brzmi bardzo dobrze. Aczkolwiek myślę, że gameplay na poziomie PS2 by mnie już chyba zabił. I ciężko by było o imersję. Wyłączając takie gry, które już grałem, bo to jednak siłę nostalgii. Ciekawa rzecz w Shadow Memories jest tak, że czasy głównego bohatera są kolorowe, ale 1580 jest w kolorach jesiennej gawędy, a 1900 lata czarno-białe, trochę jak zdjęcie. Kurde, no brzmi to bardzo ambitnie, wszystko ci powiem. Znasz koncepcję Bóg Luke, a koncepcję Lucky Luke. Nie wiem, Lucky Luke'a kojarzę, ale Boga Luke nie. Symbolika i potęga. Aby ta melodia leciała na moim pogrzebie. No a każdy chce mieć jakąś fajną muzykę na pogrzebie, albo żeby się coś fajnego wydarzyło, a później wszyscy kończymy tak samo. Taka lipa, nie? I z tej drzewka są struktury danych. Za pierwszym razem w tym dnie się autentycznie popłakałem. No ja nie, ale może dlatego, że się za mało zagłębiłem w lore Dolores i byłej żony. Nie mam takiego przywiązania. Tak naprawdę mogłem wybrać tę opcję dialogową, gdzie mówię, że w sumie i tak cię już nie pamiętam. To by było nawet bardziej zgodne. Dolores to postać z lore gry, która stworzyła moralizm, a władzę zdobyła w bardzo brutalny sposób. Tutaj jest pięknie połączona właśnie z byłą Harego. Ciekawe, no. Ale no, Dolores miała mocne teksty. Nie, gdybym grał sam, to też by były bardziej przybijające.
Gospoda, miłego wieczorka. Trzymaj się, baw się dobrze. Maj streamuje, ty streamujesz, Kord nawet streamuje, za chwilę też będę streamował. Mam tyle znajomych streamerów. No właśnie. Nikt do normalnej pracy nie chce chodzić, tylko sami streamerzy po prostu. To się rozlewa jak zaraza. Masz innego kolegę streamera, to szansa, że sam zostaniesz streamerem się zwiększa o 1000%. Ja też nie płakałem, trochę smutno mi było, ale znam ludzi, co w ogóle ta gra znacznie bardziej ich zmiażdżyła emocjonalnie, albo coś mnie ominęło, bo po prostu nie reluje. Nie wiem, ja ci powiem, Owca, że u mnie to w dużej mierze wynika z tego, że jakby że to jest po prostu gra w rzucie izometrycznym i z samego tego faktu ja już dużo słabiej wczuwam się w ogóle w postaci, w emocje jakby i to wszystko i w ogóle w całą grę się mniej jakoś czuwam. Gdzieś na poziomie neurologicznym po prostu nie oddziałuje to na mnie za dobrze. Nic na to nie poradzę niestety. Zbierasz na nowego kompa? Będzie jakiś potężny komp? No lepsze niż ten na pewno. No mam praktycznie większość rzeczy do wymiany. No, nawet monitor. Bo czasami mi się po prostu wyłącza w trakcie gry. Tutaj to jeszcze może nie przeszkadza, ale gdybym grał w coś bardziej dynamicznego, no to trochę przypał. No, mogę teraz tu kliknąć. Że szykuje się moralistyczna przeprawa, że mi dają zapasy już. You see a small metal door nested inside a larger one. A heavy steel blast door. There is a Wolisz gry z pierwszej czy trzeciej osoby? above the handle. It's very small. Wiesz co, wydaje mi się, że to już nie ma aż tak dużej różnicy. Natomiast, no, trzecia osoba ma tą przewagę, że przynajmniej widzisz swoją postać, nie? Nie mam czegoś takiego, że jak jest z pierwszej osoby, to czuję się jakby to był, nie wiem, dosłownie ja. Czy coś w tym stylu. Wolę jednak wiedzieć, jak wyglądam w grze. Wydaje mi się. Ale nie ma to już chyba aż tak tak dużego znaczenia. Another part of the island, probably. The lock looks like it could still be usable. Maybe this is one of the doors we don't open? Otworzymy je. I retract my statement. It was naive. Let's look around and get it open. Może być też nie jestem fanką tego rzutu, z drugiej strony innego sobie w tej grze nie wyobrażam. Jak tak zoomuję na maksa, zastanawiam się. Nie można było sobie jeszcze przybliżyć i kamerą kręcić. Była w trzeciej osobie. Nie, ja myślę, że z trzeciej osoby ta gra dawałaby radę. Wiadomo, że to by wymagało jakichś kompromisów takich, powiedzmy, artystycznych, no bo wiadomo, że inaczej by się w ogóle na grę patrzyło z różnych kątów i tak dalej. Ale myślę, że dałoby radę. Ale na pewno to dużo więcej pracy też kosztowało, więc nie dziwię się, że nawet nie próbowali się na to zdecydować.
Nie ta skala w ogóle. Green paint flicks off the monoblock aluminium cabinet. There are rows of switches on the front panel, a frequency band, and even A a to co? keyboard. The console of an anti-computation device. The generator upstairs, with wires coming out, determine it here. Possibly. Urgence, ouvert, allumé, radiodiffusé. It sounds like this device was used to control the electronics here. Maybe it still does. Uwer. I need to Otwieram. restore power before using this, officer. We should Aha, look around paliwo. outside. There are barrels all over. Maybe one of them still has something in it. My kinema. I don't want to do that. The console stands by. Co byś powiedział na grę z drugiej osoby? A pamiętam, był kiedyś taki materiał na TV gry, jak wyglądałaby gra z drugiej osoby. Ale nie pamiętam jaki był wniosek. No, ciężko sobie to na pewno wyobrazić w ogóle. Zaum to chyba małe studio, no tak. No. Jakby większość gier indie. Wydaje mi się, że większość gier indie powstaje w rzucie izometrycznym już. Fakt, że jest w ogóle 3D, czy w takim 2,5D w zasadzie. To i tak już sporo. A strange feeling looking at the water. Maybe you should just wander off into the sea, leave it all, and walk in. Perhaps there's someone there, under the water, where it has always been. Yes, cold and still, but love is warm like the inside of her mouth. Kliknąłbym to tylko dlatego, że chcę zobaczyć, czy faktycznie wejdę i się utopię. Ale chyba nie mamy save'a, nie? No, zaś się przeklikiwać przez to wszystko. Mi się podoba ta grafika, nie kojarzę innej gry, która jest renderowana w 3D, ale wygląda jak ręcznie rysowane lokacje. Wydaje mi się, że coś mi się gdzieś tam obija z tyłu głowy daleko, ale nie jestem w stanie tego teraz przywołać kompletnie. Może gra z pierwszej osoby liczby mnogiej. Zależy jak to rozumieć. Czy GTA 5 można rozumieć jako grę z trzeciej osoby liczby mnogiej, jeżeli się przełączasz między postaciami? Jakie 3D mamy cienie, reszta wygląda jak rysowana. No tak, i postaci. Właśnie weszłam sobie na ich stronę, zobaczyłam, mają sklep, kurtka Kima. 400 €, Jezus Maria. Czekajcie, muszę to zobaczyć. Elysium Shop. Gdzie jest ta kurtka? Jakieś kubeczki. O, jest krawat za 15 funtów. Bluza Fuck the World. Ja nie widzę tej kurtki. Gdzie ty tą kurtkę widzisz? Chciałem wam pokazać, ale chyba nie pokażę. Kim? Jezu, jak była kurtka, zapomniałem. No ten... Jacket przecież.
A, bo jest osobno Disco Elysium Shop, a jest za Atelier. Czekajcie, pokażę wam to. No tak wygląda. Co? No, zmieniamy cel tego donate'ów na kurtkę dla Kima. Fajna, fajna. Nie chcę nic przykręcać, ale ma bardzo słabą historię, w której wyrzucono głównych twórców disco. No. Już parę razy o tym słyszałem, że tam jakieś, no, jak zawsze o hajs poszło. Bądźmy szczerzy, kurka Kima top 1 cool rzeczy, no. Fakt, nie można mu zarzucić. Jak dyskutowaliśmy z nim na temat stylu. Jakby, no, i on i ja mamy styl, tylko pochodzimy z różnych krańców. Że jakby tutaj już nie wyłączamy się ze wzajemnej krytyki. Trochę. Okulary stereotypowego Japończyka 150 €. Bycie zasranym flipkiem bezcenne. Dobra, nie wchodzimy, bo nie chcę ten. Yes, 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 yes. Yes. No, no. We're not starting with No, that. no. Now. Not this time. This thought is over. Potrząsamy głową. Dobra, zrobię zapis. Jak mi jeszcze jakieś głupie myśli do głowy przyjdą. Dobra, gdzie to paliwo jest? Wiecie co, ja chyba naprawdę umieram. I to nie jest tak, że się lepiej czuję. There's a rain-soaked mattress on a concrete slab, only half covered by the crumbling roof. At the head of it, double embrasures, firing slits like This looks like a good place to aim from. a single-person mattress, modern, civilian use. Brand name, Marjorie. There's a fuel stain on the cover, along with cigarette burns. A good place to hide. Cozy. Relatively safe from the rain. There's a firing slit in the wall in front of you, like a little window. Quite old and grimy from years without cleaning by The springs screech as you lean on the mattress and crane your neck to look out. Trepidation, a tingling feeling in your stomach. A small piece of Martinez coastline opens up in the square in front of you, like a tiny landscape painting, 1 kilometer across the water. A towering skyscraper, its top floors shaved off by artillery fire. The red chimney and collapsed back of the 4-story tenement in front of the whirling in rags. The box-shaped silhouette of the whirling in rags. Its sloped roof, a tiny fleck of light catches your eye on the rooftop, sunlight reflecting off the upstairs window of Clausia's room. Niech mnie dunder świśnie. What does that mean? Do you have line of sight to the window? I can see it. Through the scope of a rifle. The shooter would be prone, lying on the mattress, barrel resting on the embrasure.
cheek against the cheek rest, hand on the hair trigger, on a calm day like this. Nie chcę się chwalić, I think ale we have it. The origin of the shot. This is the sniper's nest. Affirmative. sztos. It's only moderately effective cop work until we have the weapon. It will not be, how do you say it, booyah, until we have that. Co? Where? Tutaj, wskaż materac. He Na does wyspie. not answer, just nods. With his back hunched, he looks around once more and says, Jedyne co pamiętam z aktywności studia to jak na scenie Maxa i Engelsa pozdrawiali. Dobra. Czemu każdy wybiera skurwysyn? No bo to jest takie mocne, takie... Skurwysyn. Mamy cię. We should move now. To jest takie w punkt po prostu. Nie można nic lepszego powiedzieć w tym momencie, nie? To się chyba do mnie celuje ze snajpery. Jakiś marksista. Ale może z tą czapką na głowie się dogadamy. this old cylindrical the lieutenant assists you, holding the canister up to the fuel tank as you tilt. Dark brown. There's a red starter switch on the side of the cylinder, and the recoil start wakes the old generator up. The machine sputters like an old warhorse before settling down to a rattle. Jak stary koń wojenny, a to jest jak stary gruźlik. Chyba, że to jest jakieś określenie na gruźlika. Warhorse. That should do it. A dim gold It's on. Turn emergency open. Włączymy radio. slides under the dusty glass, dark and silent. Insular. This is an off-air radio computer, I believe, used for military communications. The Światło. lighting in the room turns on with a sizzle, a dim ambient orange. The blast door opens with a series of clicks. A shaft of light appears, then widens as the light shines in. Znowu czuję, że przydałaby mi się broń. A sudden wave of anxiety makes your skin crawl. After you. So did I. Not back there, but I felt it since we came here. Dobra, idziemy. No. Ja się niczego nie boję. Ty jesteś żywą bronią. A, no właśnie. Moje ciało to broń. W ogóle mam tyle statystyk, jak w sumie kończymy grę, to można by coś rozdać tutaj. Może się coś przyda akurat. Dobra, zobaczmy co tu jest. Czas reakcji może się przydać. Może trochę opanowania. Trochę koordynacji. Trochę wytrzymałości. Trochę do progu bólu. Przekonywanie, władczość.
Siła woli. Dawaj coś z psychy. Nie wiem, może jeden do retoryki damy. Dobra, damy jeszcze siłę woli. Hit. Old Warhorse, a veteran of some activity or profession. Chodzi na to, że stary groźnik to dobre tłumaczenie wymagające od tłumacza kreatywności. The more you know. Może tak być? Bo już się nie cofnę. Brawo, w końcu coś z tym zrobiłeś. No, to jest po prostu, wiesz, no typowy syndrom gracza, żeby, wiesz, tak samo jak się tam chomikuje jakieś różne itemy, które się zbiera, jakieś potiony takie, których w sumie na razie nie potrzebujesz, ale do cięższej walki się przydadzą, nie? No, tak samo tutaj z tymi punktami, no. Użyję jak mi się przydadzą do czegoś, tam do jakichś testów czy coś. No i zostaje pół godziny gry i dopiero je rozdaję. 10 punktów, czy ile tam. Dobra, jest gicior. Ale jestem teraz, kurde, pełen życia. Już mnie nic nie zabije po prostu. O, to już? An old man wearing tracksuit trousers leans on the frame stock of his rifle. He gathers a big ball of spit in his mouth, then spits it out into the extinguished fire before him. He raises his black eyes, hooded by creased eyelids, to meet yours. He's practically tearing up from spite. Hatred got the best of him a long time ago. This man hates everything. I did. And you opened it. How? I should have burned that console down. Reactionary rock and roll music. Playing on the water. Told you we shouldn't play sad FM. The fascists were right about rock and roll. It is degenerate. Hip gyrating mental illness To nie był music. rock and roll. Spokój się, dziadku. It's not nice. It's a piece of shit. But it gets the job done. It's a Triangon 446. Southeast Samaran made. Exotic. Must be defunct too. No modern rifle manufacturer of that. A Samaran rifle. How did you get hold of one? It was sent to us by our brothers in the Sinyao commune. Military. It has stayed true to him. He can still make it sing. You heard me. It's good now. Like chalk wiped from the ball. Przepraszam, że przeszkodziłem. Do widzenia. Tak. Cofamy się do początku gry. No i tak nie odda tej broni. Niech się trzymaj. O kurde. Na kim się nie zawahał ani chwilę. Put it down now, sir. Or you're gonna blow my brains out before you question me. It's out of bullets. Like an amputated limb in the sand. He steers on,
his wrinkled mouth moving without a sound, a strange sadness, like a song. The future teaches you to be alone. The present, The present to be afraid and cold. No, wezmę his tę broń. gaze follows your motions. The rifle feels surprisingly light in your hand. Frame stopped and patched in places, with still warm from his parched hands. Not the metal. The metal is ice cold. This weapon has been modified several times. The rifle's in a shabby state, like a crutch that's seen too much travel. Hieroglyphs are embossed into the forearm, made of. On the butt, you see Vespertine writing, burned into the wood. Triangle, 4.46mm, made in Finał. No one said it has to be a Belmagrave. We were just guessing. From ballistics, it could easily have been a triangle. It doesn't matter if it was made in Shanti. All it has the right type and the right calibre. He's liking this. I wonder how old it is. The old man does not answer. The old man keeps following your motion. Ja mam pierwszy raz jakąś sprawną broń w końcu. His right arm twitches suddenly. Nie, drugi, bo pierwszy raz jak postrzeliłem zwłoki bronią Kima. This looked very much like the murder weapon. It could be used against him to get a confession in time. My name is Józef Lilianovich Dross, Political Commissar of the 114th Anti-Aircraft Division of the 4th Army of the Commune of Revachol. I am a deserter, a partisan, and a prisoner of war. This is my termless surrender. Masz 100 reali, masz 1/4, by kupić lampę. Da się w ogóle fizycznie na nią zebrać? Tyle pieniędzy? Nie ma naboi, tak. Ale można zawsze z kolby przywalić. There, behind them, across the delta, the Insacom building. The commune of Revachol? Do you mean the ICM? Your holdover from the... From the Insulindian Citizens Nie wydaje mi Militia, się. the army of the revolution. No pewnie taki edging po prostu zrobili w grze, że można tam nazbierać maksymalnie, Trained in the tam, occult nie wiem, concept 399 consigned to emergency defense duties in 08. i ani grosza więcej. I left my unit on the eve of the landing. When I returned here on May 14th, the commune had fallen. Still armed and ideologically trained, I wrote 51 minus 8 equals 43. Zbierałem 2 razy, nie zbierałem. Trzeba to będzie wygooglować później. no. I've been on other islands too. I was an resurrection until they turned it into a spa in 18. Then I was an E-48, a nameless sound, until the sea washed over it. Then I came back here. That was 22 years ago. Coś chciałem powiedzieć, zapomniałem. No, I am not a soldier. I am an ideological officer. I belong to the party, not like you belong to the moralist party. Ja należę do partii moralistycznej? Wcale nie. You're with the RCM, the coalition-appointed mob. A, że that w sensie do enforces umowy, bourgeois okej. morals in Revachol. Tak, tajny plan
Niamor, bazowską jednostkę rewolucyjną. Rock and roll posturing. You're the RCM. You represent the moralist kto to przyszedł? Pan international, Maruda. the enemies of humanity who took this city. I represent their adversary. Jest komunistą, of course, będzie uważał, że jest lepszym lewakiem niż ty. No tak, no przecież to jest klasyczna wymiana zdań między dwoma lewicowcami. Zagadka, czym się różni masaż od BDSM? BDSM masz safe word. Take me to them as a prisoner of war. I guess. I have relinquished my weapon. I can no longer serve. No superior W masażu masz... Jesteś uzbrojony w przyzwoitość. W teorii. W praktyce różnie to bywa. I was just 16 years old. 15 when I volunteered. I had a lapse of faith. You could say I misunderstood the historic role of the proletariat and thought Mazovian socioeconomics were fallible. For a second, I doubted the irreducible laws of historic materialism. No fakt, w wieku 16 lat można już dojść do tego poziomu, że się zdążysz rozczarować materializmem historycznym. Is all for reaction to take hold. Każdy z nas ma w sobie małego, próbującego uciekać burżuję. He does not seemingly react to what you said. Only his right brow moves a little. He does not believe a police officer is genuinely revolutionary. Jestem ciekawy, co jest w tym bunkrze za kościołem, który wymaga legendarnych, zręcznych palców. Chyba muszę zagrać trzeci raz. No, ciekawe. Ja cały czas myślałem, że po prostu muszę gdzieś tam popchnąć fabułę i się odblokuje. No, ale tam w ogóle się te szanse nie zwiększały, coś. Mówisz, że 2 razy grałeś, się nie udało, to faktycznie. I mean, możesz to po prostu wygooglować zamiast przechodzić trzeci raz grę, ale rozumiem, że satysfakcja na innym poziomie. May the 13th, 08, 44 years ago. The horizon was black with coalition airships. Their petroleum rose to the sky and it looked like it formed the clouds, storm clouds. When they started shelling, it was dark magic. It's not enough. The total combined power of international capital, all their fear and terror, tore into Revachol. Streets rose from the ground, houses turned to ghosts. Z tym bunkrem to wiem tyle, że nie wolno sobie internalizować myśli, że niektórych drzwi się nie da otworzyć. Będę musiała przejść grę trzeci raz. Co wy macie? Wszyscy trzeci raz musicie grę przechodzić. Czy jak już się raz przejdzie Disco Elysium, to już po prostu wstępuje się automatycznie do jakiejś sekty i już po prostu do końca życia się przechodzi kolejny raz tą grę, żeby coś nowego odkryć? Czy to tak działa? Wiem, że następny stream to będzie znowu z Disco Elysium, tylko lepsze podejście. Nie, że będę do końca życia tylko Disco Elysium streamował. Myślę, że to jest jakiś po prostu ten efekt psychologiczny, jakiś tam, nie wiem. Trochę jak przy czytaniu filozofii, że jak już się tyle namęczyło, to już po prostu się staje trochę fanboyem filozoficznym i się dalej w tym siedzi, mimo że jakby nie ma to już tyle sensu. Ja ostatnio grałem jakieś pół roku temu, więc muszę trzeci raz spróbować. Następny stream Disco Elysium faszysta, tak. Nie umiem się przełamać na bycie faszystą. Tutaj nie chcę złamać serca Kimowi.
Kurde, no właśnie. To jest największy opór. Chyba, że chyba też by się dało przekabacić na faszyzm. Jakby tu się da tak obrócić teorię, że jakby Kim po prostu dostanie syndromu sztokholmskiego. Bać faszyzm, nie da się tak grać. Rozumiem, że próbowałeś. How does anyone survive? I steal supplies, vegetables. I collect rainwater. It's the life of a dog, not a human being. How is your health, Mr. Dross? I've been throwing up blood since winter. Red, like beetroot. Been passing it in stool, too. He does seem frail, gaunt for his age, more like 75 than 65. Trouble putting on weight could mean cancer. The RCM can provide medical services. You need to be looked over. I need to die. You don't have medical facilities. You have guns. That's all they give you. Toy guns. I have been running out of that stuff. There's no way he could manage the pain without them. It's safe to say he is addicted to painkillers by now. It's the little joys. A dark joke. A sunshiny day. Morphine. There's nothing to look over. The triage is in, and it's black. Administer morphine. Moribund. I haven't. I have holes in my brain. Years missing. Others filled with pain only. A deck I don't even know what. Inferno? Dobra, jak Kim chce coś powiedzieć, I to... would imagine it gets tremendously difficult mentally to live in isolation. Traitors. It's better alone. I watch the people of this city turn the lights back on more and more each year. Ruins glimmering in the dark like a fucking merry-go-round. Czy ten dezerter to Ted Kaczyński? Nie lubi technologii, świateł i takich tam. It's disgusting. Are they not heartbroken? How could they have moved on? It was hard in the tens. I didn't have partisan training. They were searching for stragglers, those bloodhounds. There were posters, campaigns. We communards still hoped, and they needed to snuff that hope out. The East capitulated. Martinez and Cold City were turned to dust. And others too. Some cordons of Revachol was still fighting. There were cells. I tried to contact them. At night, I used a dinghy. I only went after dark then. When I got to the city, I stayed underground. In the city, From bunker to bunker. Not anymore. No one cares now. I don't even have to hide. They think I'm another antisocial vagrant. I don't want to. They're all traitors. Pigs, rabbits, and dogs. Men without ideals are only animals. No nie wiem, jakbyś pogadał z Mierogłowem, to byś zmienił zdanie. Może nie do końca jest po twojej linii kompasu politycznego, ale ma swoje ideały na pewno. He does not want to see life moving on. People forgetting, drinking, laughing. So you finally found it. There must have been a small squadron's worth of arms in there. Elmer Graves, right? I know. so you've been there. Sleeping. Some nights. Ammo scrounging on others. Those McGraves were shit, even before they corroded. Some had bullets in the chamber, however. You feel the dots connecting.
little dots on the map he's walked across. Odblokowałem myśl faszystowską, jest świetna rozmowa w głowie o roli kobiet jako zła na świecie, ale dużo dalej nie poszedłem. Kurde, no. Kuszące zagrać faszystą drugi raz. Wymagałoby to dużo... jakby to powiedzieć... takiego... detachment, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Trzeba po prostu jakoś odizolować od własnego ja, żeby jakoś to przeżyć. Szczególnie właśnie takie ranienie kima biednego. A propos filozofii, w przyszłym semestrze czeka mi przedmiot nazwy filozofia dialogu i komunikacji. Miałem wow, filozofia, po czym się okazało, że prowadzący jest specyficzny. W sensie, co? Ten... jakiś tam personalizm. Takie pierdoły. Jak podejrzewam. Ładnie nie zauważyłem. Mówi, że jego życie to inferno, które jest przecież przeciwieństwem Elysium. O proszę, no. Po prostu jest stary. Najlepszy film o grupce przyjaciół, którzy idą do lasu i nie wracają. Katyn. Znacie wszystkie fasolki, wszystkich smaków w Harry Potterach. Myślicie, ile potrzeba było czasu, aż ktoś spróbował smaku sperma Dumbledora? A co te komentarze mają wnieść, powiedz mi? The propaganda bunker. I used to, but not anymore. Nie są to niestety do końca zbyt błyskotliwe uwagi, rozczaruję cię. Żebym jakoś wysoko poprzeczkę stawiał, ale... Propaganda bunker? They stored leaflets there. Broadcasting equipment too. Made broadcasts, I think. Propaganda officers. I buried them with their leaflets. They killed themselves. 2 young boys. A lot of our boys did. I spent some winters there. Never liked it. Kept thinking of them. No need to go underground anymore. It's better in the ruins, on the ground. The old man looks across the water at the city. It's not an island, Dwight. It's a defensive fortification of the commune of Revachol. And I am its last surviving defender. Dobrze, panie komunisto starej daty. Mm-hmm. Nie do co ta młodzież dzisiejsza. 43 years and 10 months. It's inhuman. It's sick. It's not how a human being should live, but I had to. I couldn't just forget. I couldn't just forget what I saw. He just couldn't. He nods. But he can now. What have you been doing during all this time? Hiding, fishing, waiting. 2 police officers step out of the Whirling in Rags cafeteria. Satellite officer Jean-Vic Mayer inspects a series of burnt black letters splashed across the plaza mosaic. Patrol officer Judith Minot points west. The fishing village. She glances at her watch. We meet in 15 minutes. It's a 10-minute walk. The officers go, leaving behind the writing, still smoldering. One day, it says, I will return to your side. Always waiting. For her to return. Her who? Girl child revolution.
Ja też poświęciłem życie A waste. socjoekonomii The mazowej. material base for an uprising has eroded. The working class has betrayed mankind. Jakieś and ostatnie 2 dni themselves. życia. The historic opportunity for our revolution has passed. It will not come back anymore, however hard I try. There's nothing serious in this world. It's a farce. Real music. Real proletkult. That's la Revacholière, not your rock and roll misanthropy. Chanson de soldat of the black and whites. Prolekult. Proletkult. Jest takie słowo? You need to address that remark. The job of a shitlicker. Praca polegająca na lizaniu gówna. Rozumiem. You don't understand anything. Ja zamiast o filozofii to się nasłuchałem o tym, jaki Pfizer jest zły i bardzo przykre rzeczy o transosobach, więc mam odrzut. A gdzie na filozofii? Gdzie z licencjatu powiedzieli, że to starszy pan zadający dużo esejów filozoficznych do napisania, mający swoje zdanie na temat, cokolwiek to znaczy, ale nie brzmi jak wymarzone zajęcia. No to po prostu trzeba wtedy napisać esej, no, rzeczy na tyle abstrakcyjnej, żeby nie miał swojego zdania na ten temat. Czego z tym dążę? Chyba do samobójstwa, nie uprzedzajmy faktów. Mam coś jak ADHD i przegłupoty dla samego pisania głupot. Aż w końcu przyjdzie coś normalniejszego do głowy. Czy grałeś The Forgotten City, bo tam jak pamiętam trochę filozofowania było, mogłoby ci pasować. Nie grałem. Ja już nie wiem, czy filozofowanie na streamach to jest w ogóle dobry pomysł. Przynajmniej w moim wykonaniu. Ja nie mam nic i tak do powiedzenia sensownego. Ale no. Nie wiesz, pod uwagę, że pisanie głupot na czacie zostaje na czacie i widzą to inni ludzie. I może niektórzy się nie czują dobrze czytając takie rzeczy. A przychodzimy tu, żeby się czuć dobrze. Znaczy może niekoniecznie dobrze, ale żeby było miłe towarzystwo. Kiedy scenopis to straszny red flag. No, też tak myślę. Ale na każdym wydziale są ludzie specyficzni. Nie da się chyba nie trafić na przynajmniej jedną jednostkę tego typu. Myślę, że na wielu kierunkach jest dużo gorzej. Proletkult to organizacja kulturalna działająca w latach 1917-32 w Rosji Radzieckiej, następnie w Związku Radzieckim, stawiająca sobie za cel wypracowanie nowej klasowej kultury proletariatu. No, brzmi ładnie, ale jak coś się działo w Rosji Radzieckiej, to już nie brzmi dobrze. W etyce miały być tematy filozoficzne, facet bardzo odklejony. I mean, ostatecznie można się na takim człowieku uczyć dyskusji. Czy coś. Traktować to jako pole bitwy do testowania własnej retoryki z osobami twardogłowymi. I've used it for killing people.
Here we go. A trail of blood. The lieutenant smells it too. Killing people? It's a gun. That's what they're for. You want a moralist euphemism? Defending your family and your property. I haven't done that. I've used it to kill people. Interesting. During or after the war? There is no after the war. Class war is never Zerkam over. sobie w międzyczasie na te Forgotten City. Co to jest w ogóle? Kurde, to ma takie dobre oceny? Na Steamie ma 10 na 10. A na gry online ma 5,6 na 10. Jakieś wątki poprawności politycznej się pojawiły i ludzie się zesrali, czy o co chodzi? So he's continued killing after hostilities ended. Okay. Okay. Go in straight. No euphemisms. He doesn't like those. No. Be careful now. Slow and steady does it. Make him repeat it first. Nie wiem, widzę w komentarzach tylko, że się ludzie popłakali, że nie ma polskiej wersji czy coś. Nie wiem, o co im chodziło. Don't mess this up. Remember, he wants to tell you. Get personal. No, trzeba się skupić, bo zaraz skończymy grę, a ja nie będę wiedział, co w ogóle było mówione. What did I just say? What did I just tell you? Don't drop the ball now. I don't want to tell you anything, you grotesque murderer. And why did you think that was a good idea? Don't listen to me. I'm wrong all the time. Przekonywanie to jest po prostu najgorszy głos w głowie, jaki można mieć. Jak ci się uda, to się uda, ale tak to jakby cały czas jak coś nie wyjdzie, to mówi, że no, trzeba mnie było nie słuchać. No. The who now? He heard you. He just wants to hear you say it again. This is dramatic flair on his Trzeba part. dramaturgii Right posłuchać. choice. We're in. Do it, sire. Piękny, silny człowiek. Przesłany przez czcigodną, prywatną firmę. Oh, yes, that one. Ugly piece of work, that boy. Did you kill him? I am a son of a welder and an officer of the commune of Revachol. I do not collaborate with murderers and pederasts of the liberal regime. Exhaust him with proof. Pile it all on him. Get the gun. The murder weapon is the perfect opener. Something about the tracks. Suddenly, all those tracks are so confusing. Go with something else first. I saw you poking around there, looking for evidence. You're damn diligent when it comes to dead fascies. Did you like the view? You had direct visibility. There are embrasures in the concrete, specifically meant for a top follower to use. And you had a long-range rifle in your possession. You've been here a long time, Mr. Dras. Too long. You clearly need medical aid. I'm ready to die. I've done my part. He's practically admitting to it. Dead fascists for fascists. Done his part. Just one thing remains unclear.
The rifle does not seem to have a scope. Forget about your stupid fucking scope. I don't know where it is. Find it yourself. It's He lost it. He just doesn't know where it is. Forget it. Push on. You're sad for your fascia brother, aren't you? One twig got broken. Now the others are sad. Almost. He almost burst out there. Keep piling arguments. Anything. Not a lot of guns around that use military-grade ammunition, are there? It's a real gun. Not like your musketeer pistols. You look like imbeciles. Why don't you ask them to give you real weapons? Going against automatic rifles with these toy guns. Of course you got those boys killed. Damn, he saw you. He's watched it happen. He would have a good view of the tribunal from here. It's not just empty boasting. So he saw you. Okay. So what? Don't let it divert you. You know what? You're right. I'm convinced this made the shot. Should we call it? Good. This feels good, doesn't it? Tearing things up like this. When you have the murder weapon, you have the killer. Murder. This pushed him, but not enough. Just a little more. Nie mam już argumentów. Co jeszcze? Wait, don't forget the footprints. The diagonal prints in the Te dust in the klaśnięcie. secret space behind Clausia's bedroom. Now they're gonna come up. Dziękuję ci, głowo, dziękuję. Got it. Remember, the boot prints were like no modern soul. Czas reakcji rozbudowany się Maybe przydał. don't beat yourself anymore, though. You're not immortal. A, wytrzymałość też się przydała, żeby sobie powiedzieć, żeby się nie bić. Everything is brands with you individualists. Who cares what brand my shoes are? Sansa? Some shit. Show me the souls, please, Mr. Duras. Fucking imbecile. The maker is called a sensory. You see their V-shaped logo, but can't make out the size. These are not the unusual horizontal patterned souls you saw in the dust on the floor of the hidden room. They do, however, seem to be about the same size. The size fits, but not the soul. Sire, he doesn't have to be wearing them right now. Racking those brains, are you? Desperate to report something back to your masters? They must have really loved that dead fuck. The lieutenant gives you a quick sideways glance and nods to acknowledge. The prints were his. You can see it in those eyes. He can't keep them from flickering, looking for something. The old man stares at his own prints in the ash around the fire. Silent suddenly, some strange process within him. A gush of wind. Seagulls in the distance. Dziadek na tym etapie już nas tylko troluje. Jakby na niczym mu już nie zależy. Ale przeciąga to i się nie przyznaje. You know who he was. A coalition-trained murderer. Armored and armed. He wasn't human. The blunt end of a hammer. Dripping with blood. Dobra, cokolwiek, przyznaj się po Beating prostu. us to the ground. Moaning with joy. You hounds get so thorough when a company-trained killer dies. I haven't seen you on this coast for 40 years. You know, maybe I should have killed one sooner. No w końcu. Got your attention. Now you stop eating druggies and prostitutes in your basement.
Now you come to investigate, not when they die by the hundreds. This is it. Shot him. Shot him. Say shot him, not killed him. Dobra, to mówi retoryka, a nie przekonywanie. Oh, the inhumanity. One paramilitary less in Revachol. The lieutenant raises his right arm to hush you. Hush. He does not need to be pushed anymore. The ball is rolling. Wstrzymają to. I had them in my sights, both of them, him and the whore. I was breathing with them, in phase, and I pulled the trigger and flew on the air until I landed in his mouth. I didn't think I had a shot like that in me anymore. I did. I saw him kneel there with his mouth full of death, and that stupid look on his face. And his dick still in her. Nothing. I went to sleep. Next morning there were Maybells everywhere. The world was white, or what's left of it anyway. My last spring here. I knew the fascists would come to avenge their own. And so they did. Mr. Dross, are you aware you're confessing to murder? Yes. And you were looking at them, the victim and a young woman, having sex, through the scope of your rifle that night, before you shot him? The old man nods. Why? Because that's what they were doing. The motive. This is where the motive is going to come from. You can coax it out of him. The lieutenant's preparing the ground. I don't understand. Do you, detective? I don't understand this part. I'm always looking. Co miał innego robić, jak tu siedzi sam. Co siedział w oknie jak stare babcie i patrzył. No. Are you always looking through the scope of a rifle? I'm just trying to understand. A rifle scope has the best magnification. And if you don't like it? Peak. Yes. Think of it as a form of critique. He will not stop now. These dialectical materialist types never do. Exploit it. You got him going. Connect every little piece now. Wrap this up like a gift. Them fucking. I didn't like that. Jealousy is a reactionary Zazdrość concept. reakcyjna I koncepcja. didn't like the Reaver enjoying himself, drugged out, soothed in the arms of a young woman. I wanted him to die so he could not enjoy life anymore. And I wanted to see his head explode. That too. She should know better than to hold a child murderer between her thighs. I knew he'd be there for one more second, writhing. That's all it takes for the bullet to reach his head. Now that I think of it, I wasn't aiming for his mouth. I wanted his brains to spill out on her. But He wants to see her covered in blood. To punish her. she practically breastfed that man. You wouldn't believe the things she let him do to her. You stare at them too. In your mind, her innocence day still turns to leaf. Airport bag in hand. Silks flowing in her wake. Starzy komuniści mają, podejrzanie, dużo wspólnego z faszystami. See you tomorrow, Harry. Her voice rings in the evening air. Burning. No one
gives a shit what you think. You and your cronies kill 10 working class men a day. I've heard the statistics on Channel 8. Since she came to Martinez, I saw her sneaking in the reeds early in the morning, behind the Fell building. It was dark, still winter. She didn't have a skimpy outfit on then. Just a Nie wiem co tu spot in napisać, the chciałem night. dorzucić cegiełkę wdzięczności za disco. Więc dzięki. Bardzo mi miło, że komuś te streamy sprawiają coś chyba pozytywnego. Past the Fell building on the coast. What was she doing there? Sam jestem Hiding czasami zdziwiony. something in the water. She had a fag after she'd done it. I was up in the ruins there. She couldn't see me, but I could see her, smoking. She was nervous, but not scared. Her passport and tickets to Villiers. And from there to Cachet Brut. In the free state of Seminine, hidden away at the edge of the earth, On to wszystko widział przez tą lunetę cały czas. After she was gone, Mazuma jak w tym, jak w CSI Miami. Did you keep the documents in it? Wszystkie. Nie, wziął od niej. I put A, them odłożył, dobra. back. Why would I take them? I'm not going to film. Pogubiłem się. Oh, I mean... In the water. Behind the campsite there. I don't remember precisely. It was in the winter. It was cold out. I did. She had a face like an archipelago with those birthmarks. And a body hard and lean and bruised all over. Black and yellow. I could see she's taken a beating. I could see who she was, too. A spook. On the run. Revachol's the cloaker of capital now. All the Spook. bagmen and arms dealers end up here to do drugs and have sex like animals. To tym. Jezu, jak mi się nazywał? Stirner. Tam były spuki. You could tell she was a spook from the documents? She had different color hair on the photo and glasses. Forged. Some sordid bourgeois affair. I've heard about this kind of thing on the radio. he's setting it up for you. The bruises, you can't make that out in a scope. You can't see bruises through a scope. It's just a blur. Bardzo pozytywna myśl z negatywnej rzeczywistości. Nawet nie powiem ile razy zostałam przez niego zapytana o wojnę na Ukrainie, nie mieszkając w Polsce od 5 lat. Bo oczywiście ma też swoją własną teorię na temat wojny. To... No jak ktoś ma własną teorię na temat wojny w Ukrainie, to jest bardzo mała szansa, że to będzie dobra teoria. Czy... Taka, w której będzie chociaż cień empatii do kogokolwiek. W skończeniu gry zrobisz tier listę głosów w głowie. To będzie ciężko, bo nie są dla mnie na tyle jakby jakimiś osobnymi nie zindywidualizowały się w mojej głowie na tyle, żebym był w stanie jakby mieć jakiś wyraźny obraz każdej z nich. Czasami mi się po prostu zlewają. Musiałbym, nie wiem, posiedzieć, posłuchać po prostu każdego głosu po kolei, jakichś różnych tekstów i wtedy dopiero zrobić tier listy. Tier lista postaci, let's go, to już prędzej. Głosy w głowie to by było za ciężko.
To nie on wyrabia, że go nawet buty się nie zgadzają. No nie wiem. There's nothing. Man needs to feel Nie something wydaje else. mi się, ale In this życie fight, bywa przewrotne. it helps if you have your eye on something there. It's weakness, I know. Ja raczej nie oglądam streamów za bardzo, a dla ciebie disco robię wyjątek. Miło mi. A jak nie będzie disco, to już nie będziesz oglądał, rozumiem? Wiecie, spoko. No. Ja też nie oglądam za bardzo streamów, więc doskonale to rozumiem. Kiedyś tylko jak w CS-a grałem, to oglądałem trochę streamów z CS-a. I jak w Hearthstone'a grałem, to też, ale to bardziej na zasadzie podłapania czegoś może. Yes, over the years. It's not unproletarian. Uczucia są nieproletariackie, Jezus Maria. O Boże. Coś takiego, nie wiem, Marx coś takiego pisał? Albo Lenin? Woman. Engels? Ktokolwiek? Coś tak pisał? Czas reakcji. It quickly comes to Nice. Mm-hmm. Bending like a bow against the glass. I've been through all of Martinez, every nook and cranny. Yes, that too. The things they did in that little room. What she'd do to feel good. Funny the way light works. You turn it on inside, and it gets so dark out, you can't see a man looking in. I learned that in the 20s, when they were still hunting me. I've seen people do some shit, but those two took the cake. You hear the familiar scribble of the lieutenant's pen. A quick glance at you. One more loose end down. We're doing this, detective. How did you get in there? The hidden pinball workshop. I can just walk in there now after a good wash. I told you, they think I'm an antisocial. Closing hour is a good time. The kitchen's empty. You had to open the steel door in the kitchen? How? I got that open a long time ago. Some bourgeois game merchant lived there. I don't know, 15 years ago. He left spare keys all over, and I took one. Then I saw her turn the light on one night in my scope. Her. The lieutenant nods at you in acknowledgement. That's it. Motive. We have it. Where is she? I haven't seen her there for days. Locked up with your masters, like I'll be. Maybe we'll meet. She kept staring into the scope, you know. In the end, No nie wiem, w więzieniach się chyba oddziela kobiety od mężczyzn. staring at the island, the fort, like she knew I was here. It doesn't matter. Across the water, on a dilapidated jetty in a nameless village, made of grey cinder block houses with Eternite roofs, 2 police officers and 1 special consultant look across a narrow strip of sea. He's there, doing what exactly, I don't know. Satellite Officer Vic Mayer points at the ruins. Behind that anti-aircraft something. That's why we can't see him. Special Consultant Heidelstam is optimistic. We'll see the boat when he comes. Let's go get a coffee until then. I know this interesting little place. Where? As the men go, Patrol Officer Minnow looks back over her shoulder at the crumbling fortification like a rotten tooth rising out of the water. Good luck, Harry, she thinks. You need something good
for this. We could get more. We've got him talking. Who knows what he's seen and done over the years? You could get more out of him. He likes talking. No, nie miał za dużo okazji ostatnimi czasy. Jakieś ostatnie 40 lat. Take him in. Bend his arms behind his back and end this. Ja się kłóciłem dzisiaj z typem, co twierdzi, że w strefie gazy nie ma dokonywanego ludobójstwa, bo Palestyńczycy są krwiożerczy i od 48 akcje migracyjne prowadzą do ich radykalizacji i 100% popiera. Nie wiem, ja nie wypowiadam się na takie tematy, bo w ogóle nie znam tej sytuacji jakby ponad takimi powierzchownymi faktami, więc nie widzę sensu mieć zdania na taki temat. Znaczy fakt, że to ludobójstwo tam się dokonuje, to nie wydaje mi się jakieś kontrowersyjne. To był komentarz do subtelnego namówienia cię na drugi ran jako faszystę. Tak. Każdy w duchu chce zobaczyć, jak wygląda gra faszystą, ale nie każdy... Ale nikt nie ma do tego wystarczająco dużo siły woli. Podejmujesz taki temat, że trzeba by osobny stream zrobić. Albo w ogóle osobny kanał założyć. Ja jeszcze śmiałem kiedyś z Filipem, że on będzie streamował na filozofii tak bardzo o Ukrainie. Ja się nauczę jakichś tam innych języków i będę z innej strefy wojny omawiał. Leniniego książka 100 tekstów na podryw. Co jest taka książka? Czy co mnie trolujesz teraz? No ja jestem w stanie wszystko uwierzyć teraz. Nie ma chyba. Szkoda. Lenin był grzybem. No był. Nie ma, spokojnie, żarcik. No właśnie szkoda, bo to by był idealny materiał na kolejny filmik. Karaoke song z poprzedniego live'a został przerobiony tak, że śpiewa go układ limbiczny, mający bardzo wysoki głos i to brzmi wręcz histerycznie. Ciekawe doświadczenie. Ale w sensie przez czat GPT, czy... Czy Boże, co ja gadam, przez jaki czat GPT? No po prostu przez sztuczną inteligencję, tak? Po prostu wyuczyli głos. Że nie wiem, mam mózg z waty dzisiaj. Obudziłem się, poszedłem spać o 22, obudziłem się przed 1 w nocy, siedziałem do 3 i później znowu poszedłem spać i obudziłem się o 8, bo mi dzwonili z pracy, czemu mnie nie ma w pracy. Ja mówię, no bo wziąłem wolne. No i taka historia. I już nie spałem. Jakieś jaj wjechało do przerobienia tej piosenki. No, dużo teraz jest tych przeróbek. W oryginale było It's not an unproletarian to feel something, więc tłumaczenie zjebało. To nie jest nie proletariackie. Coś czuć, okej. No ma to więcej sensu na pewno. Bo to są właśnie gry, by móc się stać kimś innym niż się jest w prawdziwym życiu. No, naprawdę. No ale jednak zazwyczaj... Zresztą to jest nawet jakoś tam chyba już zbadane, że ludzie mimo wszystko w przytłaczającej większości przypadków, mając w grze do wyboru, będą chcieli być jednak dobrymi postaciami.
No nie zawsze oczywiście, ale w przytłaczającej większości. Dlatego mało z takich rzadko robią twórcy gier, rzadko robią dobre ścieżki, żeby grać jako zła postać. Znaczy nie wiem, czy to nie jest takie sprzężenie zwrotne trochę, że granie jakąś niemoralną postacią, w sensie kiedy ma się wybór oczywiście, bo czasami się nie ma wyboru, ale taką jawnie sprzeczną z naszymi jakimiś wartościami, rzadko jest dobrze zrobione, dlatego ludzie tego nie wybierają i ludzie tego nie wybierają, bo nie czują tego, ale nie czują tego, bo jest zazwyczaj źle zrobione. Nie wiem, no na pewno ma to jakiś wpływ wzajemny. A tragic comedy. Druggies, prostitutes, and rentiers. Rentierzy najgorzej. Specifically, the whole city is a charnel house, stripped clean and draped in neon. But Martinez is the worst. Because of the racists, everyone is a racist in Martinez. It's their favorite thing to do in the whole world. Listening to race-themed radio shows. In the ruins, in their lorries. Pumped full of steroids and Radio Revachol 92. Race this, race that. It's all sanctioned by that Social Democratic Union and the farce of a Social Democrat who runs it. Yes, the fly larva in his container. He let some nihilistic advertising yuppies erect a statue of Philippe III, a syphilitic murderer, on the town square. To spit not since the serfs of ancient Pericarnassus has history produced a more inert social class than the Martinez proletariat. The rest of Revachol at least pretends to rebuild. These people still live in ruins. In tents, like animals, like those boom-boom morons on the ice. A pity they didn't drown in that tent of theirs. The worst of them is the blood-drenched Sucrion on her yacht, licking her lips. The old whore's gone now. Her gun-toting porcelain men are dead. So, actually, no. The worst is that old cop parading around in his uniform, throwing balls all day. It's not enough that the racists and liberals are dancing on our graves. The old loyalist ghouls To cię still pocieszę, bo parade on the już ruins too. nie porzuca kulkami więcej. Every morning he's there, while the parasites he fought to protect are off in Ozon or Quayamoran. Aż dziwne, że nie ma do wyboru tej They opcji. built their palaces on, feeding on drugs and having sex with their own children. Chyba go fantazja trochę That's podnosi. all the rich really want. Sex with their own children. Throughout history, Ciekawa even teoria. the royal bloodline of the suzerain, it's all just an excuse for them to have sordid sex. At least that old cunt Frisell is now dead. We did good when we pushed him under the horse car, until, in the 30s, those disco whores. The disco whores are too much. Hatred shuts down his brain's language center, leaving only a Zaczyna nonsensical jak Korwin splatter. gadać. There was something about the statue Ja się bełkotać. and nihilistic advertising agency people might be worth investigating. Whores. Syphilis is a disease Philip III contracted in a whorehouse. The statue is an abomination. Another hideous disappointment.
Unions are the real enemy. The true enemy of the proletariat. Placating the masses. Wiadomo, najgorsi są inni lewicowcy zawsze. Disappointment, so personal. He displays a familiarity with the Union's top brass. That deformed toad? I wouldn't expect him to wipe his own ass. I mean, the brains of the operation, the smart one. That mobster toad couldn't run a shithouse. He has no political education. His twin, Edgar Clare, that one's been to one of those first against the wall with him. The Clares wouldn't miss a man hidden in their own backyard. Not all this time. Nothing happens in Martinez without them knowing. Of course, maybe the Clears asked him to. I haven't approached anyone. I hid. It was Ed. How did he know you were here? He didn't just stumble in like an oaf. He figured it out. Some kids told him about a monster on the island. Stepped right off the boat and walked down where you came. I even kept the door open for him. I was right about one of those things. Szukając Lenina i żartów, znalazłam książkę Plato and a Platypus Walk into a Bar. Brzmi wybitnie sucho, jeszcze bardziej sucho niż Filogelos. A to nie jest jakaś taka książka dla dzieci przypadkiem? W tej grze relatywizm jest tak silny, że wybranie ścieżki faszysty nie jest bycie złym ani gorszym. Nie wiem, a grałeś ścieżką faszysty? W sensie, no fakt, jakby nie przedstawiałem jakby ideologii w taki bardzo oczywisty sposób. W sensie nie oceniają jakby bardzo jednoznacznie, jakby z naszej perspektywy, no wiele rzeczy jakby, które pada, no jest odklejonych wręcz, ale mimo wszystko no, nie jest to tak tempo podane, nie? Nawet jeżeli padają jakieś takie prymitywne stwierdzenia. Jak trzeba być chociaż troszkę niemiłym dla Kima, to jest zło w czystej postaci. No, zgadzam się, zdecydowanie. Kim to jest jak... Nie wiem. Jak mama oglądająca streamy. Po prostu... Czujesz, że trzeba... Jest jakaś granica przyzwoitości. Kim jest złotym człowiekiem? Najlepszą istotą ludzką. Moja głowa odrzuca jakiekolwiek innej interpretacji tej postaci. Co mnie to faktycznie jakby... To jak jest kim sportretowany, to wydaje się jakby najmniej skażoną postacią ze wszystkich w ogóle w tej grze. A mimo wszystko nie jest bezpłciowy, nie? Na tej zasadzie, że ma jakieś swoje poglądy i przekonania. Years ago, neither of them could walk now, could they? They were less fat then. Książka podobno poprzez żarty ma wyjaśnić filozofię. Ej, to w sumie trochę jak twój kanał. Ja nie wiem, ja tam nic nie wyjaśniam za dużo tej filozofii. That's around the time the Clears came to power. Edgar did the talking. Paid his respects like I were a fossil in a uniform. Offered platitudes about the struggle. Flaunted his pink degree. Even quoted Marzel. Never trust a social democrat who quotes Marzoff. Oh, and charity too. They love their charity. Offered me blankets and social housing. I still have the gas cooker he brought. Niech ci cholerni
socjaldemokraci i ich pomaganie ludziom. Let me be here. The ZOC is an unlawful successor of the commune of Revachol. We took this fortification from the loyalists. Even the Clares understand this. They let him be here. Understanding was a courtesy. But why such a courtesy? You know why I killed that fucker Dwat. As to Edgar, I'm not doing anything for that swine again. Again? What have you done for Edgar before? Tried teaching him some Marzovian socioeconomics. They didn't stick. We parted ways. Okay, he didn't do the hanged man for them. But he's insinuating something. There is more here. You can feel it. He was not outright lying, but almost. Może coś jeszcze zboostuje nasze szanse. Every fucking morning for 34 years. Throwing that ball. One ball against the Nie jest other. rozrywka dla klasy robotniczej. Jezus Maria, czy jest jedna rzecz, którą człowiek może robić i będzie ok? Oprócz strzelania do wrogów rewolucji? Nawet koce są. Nawet nie można koca dać komuś, bo już jesteś po prostu zdrajcą. I won't even mention that he's a traitor to his race. A patank maniac. A co to za gadanie o... Co to za gadanie o rasie? Dopiero co narzekał, że za dużo jest po prostu tego gadania o rasie ciągłego. I remember him from La Noce. Not him personally, his make and model. There were tens of thousands of them. I thought we took them all out before the liberals came to their rescue. Punkt mam? We missed Trochę one. więcej niż punkt. That one. Nie wiem, kiedy one się nabiły w ogóle. Fat and plump, like a pheasant, just begging to be popped off. Please, Mr. Dross, shoot me. He whispers with such predatory hunger. It borders on longing. Not yet. I like to look at him strut around, place the crosshair on his medals, right on his face, and just fiddle the trigger. Think about it. Let the bonbon melt in my mouth. Save the treat for later? No i... Czemu jeszcze nikt nie zauważył, że on już nie żyje Here's przecież? a juicy bonbon, that one. A real treat for the black day, the blackest. When I put better, I even hid one bullet, so I'd always have one for him. Hearing it may destabilize him. No w końcu, You Jezus sure you've got Maria. everything from him? Aha, pewnie jak mu powiem, to zaś będę miał... minus. No dobra, jolo. No, Tak. I waited too long. I waited too long and now he's dead? I'm sorry, Mr. Dross. I understand you knew him for a long time. Kim jest takim współczuciem? No, przykro mi, panie Dross, że nie może go pan już zamordować. They're all Tylko dead dlatego, że now. go pan nie lubi. Fuck. If he really wanted to kill him so bad, he would have done. There must have been 1,000 black days on these islands. His health ailing. And I blew them all. What does it matter now? All human beings care about each other. I cared for seeing his head explode. Now, God damn this world. No, strasznie takim przykro. You think I haven't seen people die? It's all I've seen them do. Fuck
and die. All the other plans we had, to love, to colonize the Pale, it's all fucked. He's not okay. This is just O, another black myślałem, że day obniży ten in a test. row of black days. Something strange is keeping him together, making him endure. The connection comes to you like a splash of cold water. Dark, cold water. He acknowledges it. Here we go. A twist behind the dark bend. That bourgeois cow, Tiffin Holly was her name, licked the rich man's hand every time he came to town. Never seen a labor leader so hot on mutual cooperation. And money. She liked that too. That Holly was a real bridge builder and a deal maker. Bordering on sentimentality, it drips out of him, tempered by something familiar to you. She was. And she was real soft on those money men. Had a Barbara Muskova bag over her shoulder that she liked to bring to work. Barbara Muskowa, radziecka prababcia Ilona Maska. Called in, they say, on the eve of battle. Ran away. Vanished like a piss stain. No, that's not quite it, is it? Did she? They say her daughter called in, not her personally. But that wasn't really her daughter, was it? No, I guess it was not. She couldn't make the call herself. Here it is, the bend in the river. Because she was dead. Because the cow caught a bullet in her right lung. Fell into the canal, grasping her tit and drowned. Or bled. Hard to say. It was a sloppy job. She was going home, waddling, dressed in yellow, drunk like she often was, heading home to Grand Couronne or Betancourt, someplace like that, where they build those new bâtiments for the people who flourish in the hell around her. It was someone shot her. Or maybe she just fell. I get these violent ideations. My memory is filled with holes, especially the 30s. All I know is... Another big spike of rage, different from the one he has for her. Nothing changed. Not in the material base, not in the hegemony. There was no uprising, just words. The Union fizzled, sogged. Nothing came of it. Edgar didn't keep his part of the deal. If you were to testify to this, give the RCM something on Edgar, you could walk. We would strike everything you've done and process you as a POW. You were in a war. You were on assignment. We could even extradite you to the Samaran People's Republic. A degenerate worker state. Goat shit. No, thank you. I'm Revacholian. My days are short. I will rot away here, in a moral intern cell. I will not testify to anything. I saw it happen, and I liked it. That's all I have to say. I didn't live and fight for 40 years to end up as a collaborationist. I've heard it on Channel 8, 40 AM, Radio Revachol, late night. Everyone is a blobber in this world. Everyone betrays everyone. They're all already locked up for betrayal. The best ones, the ones with heart, were slaughtered, trampled. The same old freezing hatred. There is plenty here to work with once he's in custody. And the lieutenant knows it. He gives you a 2 little minutki nod to proceed. przerwy. Zaraz wracam.
Idę wywietrzyć, bo zaś mi pranie kiśnie. Ej, w sumie ostatnio było to samo, nie? Też robiłem pranie i też musiałem wywietrzyć. Tak się bawi. Proletariat. Glad we talked about what? His lip curls into a sneer at the moon. Glad we talked about what? His lip curls into a Glad we Czemu mam talked cały czas about 3%? Tylko. For a 60-year-old man with stomach trouble who spent his entire life alone on an uninhabited island, he seems surprisingly fit. He's clearly a drug user of the painkiller sort, prone to erratic hand gestures and malnourished. But that's it. The moment passes and you say, What? But you said I would be taken to the... Your Wayfarer rights have been suspended. Information provided to the officers on the scene will be used against you by the prosecution. You will be given legal counsel within 1 week and must face court in 44 days. Do you understand? Ale 60. Sam się sprzedał. Do you understand? But... No, I don't want to. I have to stay here. he's not afraid of jail. He's afraid of something else. Like parting from a loved one. Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. Kolejny niemożliwy You test. thought you heard something, but it's just the reeds. Była trzcina myśląca. Maybe we could all fit in there. Actually, no. Not really. We could escort him to the pier, then either one of us can take him inland while the other stays here. But But then, who watches him while you're coming back here? No, nie może ta babka po mnie przypłynąć po prostu. you come back for me? How about I go and send a boat back for you? What is this farce? This is a fucking farce. I can't. Lillian, you could ask her maybe. No właśnie. This is no harmless old man. Nie ją popilnować, tylko żeby przepłynęła po mnie. This fucking world. This world. What is this? No. Coś się nie nagrało w konceptualizacji. Ja go chcę zabrać. Chcę? Tak, tu będę siedział tu i myślał. Dobra, Okay, rozumiem. how about I take him to the precinct and you wait on the island? No ale czemu Kim? Czemu ja go nie mogę zabrać? Wiesz, że jestem... Jezus Maria, ale głośno. Co, znowu mi wyją swoimi super szybkimi i głośnymi furami pod oknem. Są tacy cool po prostu, że nie mogę zdzierżyć ich fajności. Kim, co ci chodzi po głowie? Czemu nie mogę popłynąć? Jestem tutaj, jakby nie patrzeć, wyższy rangą. Ja powinienem doprowadzić go na komisariat. This world. What are you talking about? Is this...
Ras. The wind is cold from the east. Your skin is crawling suddenly. Co się dzieje? Co jest? Co to za patyczek? A delicate tangle of arms and legs unfolds from the reeds, limb by limb, to then just stand there. moving Mówiłem, its to jest ta sidewise trzcina arms myśląca. in ghostly silence. What are you talking about? Wielki robak, uwagę. There's nothing there. The stick insect is over 3 meters tall. It looks straight at you with its tiny pinprick eyes and its grotesquely small head. You feel your legs shaking under you and your gun hand move to your holster, but you don't have a gun. Jest, widzę to, widzę buzię. No i w końcu oszalałem. You feel the lieutenant's hand on your back, and then you hear him say 4 words. I can see it. Thank God. If he can see, then you're not insane. What that means, it's really there, spinning slowly, in absolute silence, its limbs long and slender. Be very, very careful. To jest. The creature stands on long stilted To jest straszek, no nie mogę. clay hanging from his head like a woman's hair, white and curled at the tips. It is no more than 5 steps away from you. Straszek nie miał być mały? Reed-like tufts stick out of its joints. As the insect moves its forearms, it produces a faint hiss, like a reel-to-reel machine spinning after the tape breaks. Slowly, with your breath held, you take 2 small steps toward the phasmid. The creature lets out a series of ultrasonic clicks that swarm around your head like swallows. Like laughter, a sort of happiness. Czekaj, nie robiłeś questa dla kryptozoologów? Robiłem. Sweat drips from your brow, soaking your chest. Nie wiem, czy całe You skończyłem. reek of it, your chemicals. Hissing and clicking, it extends its mandible-like antennae to greet you. You're right below it now, looking up at the colossal chitin of its white limbs. The head of the creature is crowned by reeds, and its eyes are like small droplets of water. Nie się The robi. insect stops its stridulation, seeming to observe you. Below its crown of reeds, little pinprick eyes detect motion, glittering. The world stands still around you. No, stop. Be afraid. Unieść drugą. As you do, the invertebrate comes to life, its limbs moving independent of each other, as if each has a mind of its own. They are white, like stalks of porcelain, knitting above you, praying to you. Modl się do mnie? What the fuck? Nie módl się do mnie. The reed creature does not stop its stridulations. It towers above you, parting the reeds it emerged from. Tuft-like structures still rustle on its joints. Perhaps it is preparing to eat its god. Kim, rób zdjęcie.
There is no change in the insect's motion while it's being aimed by the camera. In 3. If it moves, you jump back. I'll shoot. Here we go. 3, 2, 1. The shrill flash of the camera Oh, wow. cuts the air like the blade of a sword. The phasmid freezes in its bright light. Head turned toward the lieutenant. Hypnotized by the flash, it stands frozen before you. To jest dobry obraz na tapetę. I got it. The limb before you is incredibly light, like eggshell. It's much lighter than a reed. You feel a soft push could tip the creature over. Its hollow exoskeleton collapsing. A small shudder passes the creature's arm. High above you, its black pearl eyes still glisten, mesmerized by the light passing its nervous system. There is some kind of countdown happening as it slowly processes the overwhelming brightness of the signal. The invertebrate is regaining control. The antennae hang from a great height. With your hand shaking, you barely touch the tip of the left whisker. On contact, the chitin curls into a spiral, like the tip of a poison ivy. Its touch on your fingertip feels cold, ticklish. Be careful, detective. It's moving. Another shudder pulses through the creature's limbs. It jolts back to life, like a record continuing where it left off, in a swaying, praying motion. No reply. A total ancient silence comes from its mouth, along with what appears to be some kind of foam. The raczej by stridulations mnie of nie its zjadł. limbs continue all around Ciebie you. mnie miał połknąć w ogóle. Co on miały takie coś by mi coś miało zrobić? You were right. Ledwo Little stoi. bubbles form on the mouth parts of the creature, on its segmented lower lip. It looks to be foaming slowly. The foam is white, then yellowish. Careful. It may be poisonous. The foam slowly turns a darker shade, like burnt caramel, as the insect moves its mouth parts, masticating. The little bubbles begin to burst, one by one. I exist. Tell me what it's like for you. Jest wunderbar. Yes, holy is the Lord of hosts, and all the earth is filled with his glory. Now, I will tell you what it's like for me. For me, it is a series of half-lit images, a kind of darkness, being intruded upon, transient, dim, moist. Shapes of plants and animals, and internal sensations. A swarm of sounds, tiny vibrations on the inside of my forearms. All speak of complexities totally beyond my understanding. I am at the end of a narrow funnel, weightless, so light, it only feels like something to be me. In truth, perhaps I'm nothing. I certainly do not have a soul, and if I did, it would never ache. Kurwa, co się dzieje z nią? No, dajmy coś normalnego. Are you sure? Czemu pytasz? Sometimes, when molting, I regrow a lost limb. One time something went wrong, and a small leg replaced a missing antenna. Shadow. No, the leg tried to move around independently, making it hard to walk. Yes, thankfully someone ate it. The next time I molded, I grew an antenna again. So am I. I was born to detect sucrose rewards and semiochemicals.
What were you born to detect? He's in a bad state, deteriorating fast now. He thinks I am beneficial to him, but I am not. Very slowly, and only because he won't go away. It is meant to keep them from noticing me, to interfere with the pictures in their heads. But he has looked at me for too long, and I am destroying him. No, you are awake. I am real. Light is forming me. Not even the birds know that. Not even the water lily. You can also eat it. If it's a leaf, you can put it in your mouth. Yum yum. Or read. Yum yum. I am an unknown species of the order Phantasmodia, endemic to the Insulandia Isoma. For the last 350 years, I have hidden in plain Jest bardzo sight, samoświadomy jak na masquerading as the reeds, molting, calming myself, Fantasmodia. unfolding at night to play with trash cans and boys. It may have unknown, dangerous biochemical characteristics that help it maintain its Się camouflage. bardzo dużo wie o charakterystyce gatunkowej ludzkiej. No one unnoticed by the first settlers and the land surveyors of the suzerain. Also, by the soldiers of the revolution and the officials of the occupation. Even the Seminese islanders who came here first, but did not stay, have not seen me. I have stayed hidden through 4 forms of government and 2 scientific revolutions, until I was accidentally discovered by a detective of the citizen militia in Revelshore, district of Martinez, March 51. Coś go załaskotało, że go zauważyłem? Czy... O co chodzi? Yes, I do not have a starter display, so I use a neurodegenerative element to aid in camouflage. Do not worry, it is only destructive over long periods of time. The deserter. He's been here for a long time. No, taksonomia, o właśnie, to jest to mądre słowo, którego im brakowało. No to co, ruski dazeń? No Boże, przypomniało mi się, no. To był dobry mem. Mój kot ostatnio upolował pająka, musiałem kraść zwłoki zanim iskierka by je wyżarła. No to nie jest pająk. No, taka słoma. Fajna. Sobie właśnie wczoraj zrobiłem personalizowaną przeglądarkę z artami z disco. Ładnie, ładnie. Ja na pewno sobie właśnie ten też ustawię na tapecie tamto. Poczułem to po prostu całym sobą, że ten obraz do mnie mówi. Muszę go ustawić na tapetę. A że mam 2 monitory, to jeszcze się znajdzie miejsce na coś innego. No, you are. The moral of our encounter is, I am a relatively median life form, while it is you who are a total extreme madness. A volatile senior nerve system ominously new to the planet. The Pale too came with you. No one remembers it before you. The Nidarians do not. The radially symmetrics do not. There is an almost unanimous agreement between the birds and the plants that you are going to destroy us all. Ciekawe, czy kim to słyszy. Skoro widzi. It is a nervous shadow cast into the world by you, eating away at reality. A great, unnatural territory. Its advent coincides with the arrival of the human mind. You're a violent and irrepressible miracle. The vacuum of cosmos and the stars burning in it are afraid of you. Give me enough time, you will wipe us all out and replace us with nothing. Just by accident. We suspect it will be something like the oxygen holocaust,
that wiped out anaerobic life 2.6 billion years ago, when organisms first started breathing. Only much worse. Instead of air, you exhale thoughts. There are no trees that eat thoughts. Everything your eyes touch goes back there, behind the nose mirror. What if you blink? Are we still here? Please don't blink. What if he misplays us all one day, or just forget? Proszę nie mrugaj, mrugnij szybko. Ale ja chcę mrugnąć, zaprzepaścić 12 miliardów lat ekspansji materii. Dobrze, będę bardzo uważał, żeby nie mrugać, patyczaku. Please be. Or one day, one of you will close your eyes and sigh, and open them to see that none of this ever existed. Nie zostawajcie solipsystami, bo już nigdy nie będziecie mogli mrugnąć. Albo każde mrugnięcie będzie wywoływało u was przerażenie, że wszystko przestanie istnieć. Albo pragnienie, żeby wszystko przestało istnieć, wtedy będziecie obsesyjnie mrugać i umrzecie z przemrugawienia. Kim, czy ja właśnie mam potężny atak padaczki? It doesn't look like that, no. Dobrze, jak to You're just wygląda? staring at it. Okay. Is it somehow related to the case? Hihi, całkowicie wykroczyłem poza ramy śledztwa. I think you should back away from the unstudied species now. Muszę się pożegnać, nie mam już więcej myśli. Skończyło się. There is one more. Wszystkich istot, jakie spotkałem, ty jesteś najbardziej... Wiem, że jest najpiękniejszą istotą. Thank you. I also have one more thing to say to you. That woman. Turn from the ruin. Turn and go forward. Do it for the working class. Śmiesznie to brzmi jakby w kontekście jakichś takich przemyśleń natury istnienia wszechświata i nagle no zapomnij o tej kobiecie dla ludu pracującego. Dobrze, postaram się. She was middle class. It doesn't take a 3-meter stick princess to tell you that. Dzięki, straszyku. Trzeba zapomnieć o tym lipku. As you're turning away, the phasmid mirrors your movements, stepping on the water, the long limbs carrying its feather weight without breaking its surface. Papa. And just like that, it's gone, skating away across the sea's calm mirror like a skipping stone, leaving nothing but circles on the water. Jezu, jak dobrze, że Kim miał ten aparat. And Nigdy nie something uwierzył. moved. In the place it stood, Jeszcze by pomyśleli, że Kimowi odbiło od przebywania tak dużo ze mną. A tego bym sobie nie wybaczył. Chciałbym być takim patyczakiem, obudzić się patyczakiem czy tam konikiem polnym. Może już byłaś, tylko nie pamiętasz. Obawiam się, że takich rzeczy się nie pamięta. It's gone. I nawet jak to się spełni, to nie będziesz mogła się cieszyć tym, że się spełniło, bo nie będziesz na tyle samoświadoma.
Apparently, yes. Like a water strider. Only I've never seen anything like that in my life. Actually, czy to jest związane ze śledztwem? Looks like a nest of some sort. We should have a look. No. Jakby to powiedzieć, Kim zostaje bardzo przyziemny nawet w tak niezwykłych okolicznościach. What now? In some kind of strange, semi-catatonic state. Our suspect is not looking so good. We need to check on him. To chodzi o odpoczynek od samoświadomości. Tylko jak odpocząć od samoświadomości, jeżeli nie jesteś świadoma, że odpoczywasz od samoświadomości? I nigdy się już nie dowiesz, że odpoczywasz od samoświadomości. Jak z tego czerpać satysfakcję? Sprawca zostawił patyczek. O, coś zostawił. Na chwilę. A, faktycznie. Hełm. I luneta. Brother, you've managed to collect all the armor pieces. Too bad it's too No late tak, for the trochę big za późno. showdown. It would have looked very impressive. Still, you found it all. Now your mortal coil is completely protected. Dobra, trzeba to zrobić, trzeba to ubrać w całości. Nie może być inaczej. W ogóle wszystko, co jest z tym związane. Co to jest za... Co jest? Wygląda jak jakaś jak postać z Dark Souls. To może niekoniecznie w tej kiecce. Nie było spodni z pancerza? Czekajcie. Jakieś spodnie trzeba ubrać do tego. Niezbyt. Żółte. Mało mam coś tych spodni w ogóle. Jeszcze ten krawat, Jezus Maria. Pancerz miał 4 części, no dobrze. Jakaś kurteczka. Czy bez kurteczki? Kurde, bez kurteczki wygląda ciekawie. Ale trzeba przymierzyć kilka. Co też w ogóle jest bardzo ciekawe. Nasz morderca chyba umiera. Poczekaj, Kim, mam teraz ważną sprawę do załatwienia. Przebiera się przez następne 10 minut. Dawaj jak prawdziwy mor. Kurde, nie wiem, chyba tak zostawię, jest coś takiego. Tylko te spodnie mnie denerwują, no. Ale jest coś takiego fajnego w tych zarysach tego pancerza, żeby były takie widoczne. Do dupy są te wszystkie spodnie. Szkoda, że żadnych białych nie mam.
Jeszcze ma okulary w ogóle pod tą maską. Mogę do ręki wziąć coś? Mogę to połączyć? No nie mogę. No co mogę jeszcze do ręki wziąć? Fajki? Co będzie najlepiej wyglądało? Łom? Latarka? Magnetofon. O, to jest to. To jest ten brakujący element. Jeszcze ta muzyka teraz będzie cały czas grać. Nie mogę. Słuchaj, What is it? What do you want from me? I can't jak go. pan mógł nie widzieć straszyka. Mr. Doras? The man does not respond. He keeps staring, black eyes glazed over and bulging from their sockets, his gap-toothed mouth shaking. A light shiver passes him, followed by nothing. He's going into some kind of psychomotor immobility. The good news is, this solves our transportation problem, doesn't it, Mr. Doras? The trembling mouth appears to sigh. Between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here, while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. He stares into the reeds. Your words don't stir anything in him. Perhaps you should. Nothing. Just dull staring. The last embers have gone out. The war is over. If Kuno kicked it into the sea, as he said he did, the ebb would put it back here. This makes sense. Mr. Dross could have picked it up. Or the Phasmid even. If it did, this is incredible. I lost. He turns his eyes to the reeds again, as he's done so many times. Beige and white stripes. He lost the scope. Then it somehow made its way over there. With the help of a magpie Phasmid. This sight is a T9, Mr. Dross. Was it attached to the rifle when you made... Silence. Not even a sigh. You've gotten all you will out of this poor being. The plastic cape flaps around his face in a gust of wind. His back is slouched. Coś mi się nie wydaje, że on będzie dalej żył, jak go zostawimy. The strength has all gone out of him. Just frail old bones in a sack of tracksuit trousers and Old age and shock. Yes, the arrest and the appearance of the Phasmid, the combined stress. But you think it's something more than that, don't you? there's much more. Remember what it said when it spoke. That could be part of the shock. But you're right, something is off here. Mr. No response. Jakieś You hormony. mean pheromonal? The scope, knowing of her bruises, his disposition toward Miss Oranje? I see what you mean. You should be more careful, detective. Are you sure it wasn't having an effect on you? A valid hunch. Long-term exposure to something like that could be neurodegenerative. Also, please be careful when approaching unknown species in the future, detective. He did seem distressed when it finally came to arresting him, like he didn't want to leave this place, and the insect maybe. I have absolutely forgotten to take notes. I hope I remember all of this. This will be one hell of a report. Thank God we have the photo. No właśnie, dzięki No Bogu. one would believe you without No, it. dokładnie to co powiedziałem. We should think about getting back to the mainland. To get help. He'll be safe here. If we don't take too long.
Mogę powiedzieć o tym pancerzu? Nie. Szkoda, że nie skomentuję tego. Tak wygląda zwycięstwo. Kim zapełniał notatek jak? No właśnie. Pierwszy raz był aż tak poruszony całą sytuacją, że zapomniał notatek. On był w stanie nawet notatki robić jak tamta baba nas bordowała falami elektromagnetycznymi. Ale fakt, no, kim był najbardziej sceptyczny wobec moich poszukiwań straszyka. A ja się wożę, co? ICM? This feels familiar somehow. Mój? Insulindian Citizens Militia. It's the official name of the Communal Army. Sounds an awful lot like. It does. The RCM may descend from the ICM. It's impossible to say. It was chaos after the war. The name was good for getting people to join us. Revachol West was mostly workers and criminals. Nice political thoughts rush through your neocortex. Nie ma czegoś takiego jak miłe myśli polityczne. One zawsze są niemiłe. Athlete would pant from dragging around his body on a busted crutch. But not you. You're thinking about politics with blood dripping down your thigh. Oj, brzmi trochę jak mob. There were all sorts of groups and groupuscules back then. It doesn't really matter. Biała gwiazda. No. Gdzie? An upside-down star. With its horns in the sky. The symbol of the commune. No, that's the uninhabited archipelago. A DeLorean-era symbol of Insulinda, known as the face in the sea. After 44 years? That's not nearly enough to hide what happened here, Lieutenant Gefreiter. One of these barrels was still leaking fuel, as you saw. The city is full of things like this. Old bullets, guns, fuel. Miłą myślą polityczną jest niepowodzenie tych, co stołek chcieli wywracać. Stolik. Ale gdzie jest muzyka? The skiff is swaying on the waves by the dock. Wracamy. We're done here. The skiff rocks gently under your weight as you get in. The ride back is uneventful and quiet. Two men and a woman stand on the concrete square of a nameless village, looking at a small yellow boat as it draws closer. You reach the jetty and climb out of the skiff. Gdzie oni są? Ja myślałem, że to Esprit de Corps to są jakieś takie moje przypuszczenia, co się może dziać tam w związku z no tam w milicji i tak dalej. Look what the tide brought him. A to wszystko pasuje. I want to call you a teapot, but I'm honestly kind of impressed. No idea where you got all that gear, but there's no doubt in my mind that some bad people are looking for it. Also, you look like a fucking idiot. Wyglądam zajebiście. Whatever this is, it is completely unimportant compared to what you've just Ale seen. ktoś zauważył mój pancerz. This is the man with sunglasses from the whirling in rags. But where are his sunglasses? Trzeciego pancerza Oh, mojego. really? They don't seem bothered by it. That's because you're a cop in an exoskeleton. Yes, I'm goddamn cop in a Actually, fucking are you still a cop? exoskeleton. There's so much disco going on, Czyli it's jak to hard się to tell. egzoskeleton.
Tu chodzi takie grube disco, że trudno stwierdzić. Chodzi o ten boombox mój. Vic, calm down. That's right. And you're some kind of murder machine. We're not forgetting about anything. Look at you. Ale się doczepił do tego pancerza. I believe we've met on several occasions. I'm your goddamn partner, Jean-Vic Comar, and this is your special task force. Or what's left of it. Special Consultant Trond Heidelstam, Battle Officer Judith Minot. Hi. We've come to scrape what's left of you off the pavement. Lieutenant Kim Kitsuragi, Prison 57. We've just come from the island, where our investigation led us. The scene is making even him feel as though he has to justify your actions. We might need your help with something later. As if he recalled that he's in fact a decorated police lieutenant and not a naughty boy. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. Dobra, sam ich rozjadę. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Jestem innym człowiekiem. Ari, we want to help you. Trond, I believe this is where you come in? I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. I'm at best an enthusiast in cognitive science. My background is in something else entirely. I engage in neurology on a merely theoretical level. In fact, I should probably get going. No, Trump, it's too late. You're part of this shit now. What have you got to say for yourself, shit kid? What does he have to say for himself? He left Chłopie, you co to ty żeś catch robił the przez ten cały bullets. czas? Do mnie się dowalasz. What an interesting Monica. Zasraniec, co za ciekawy przydomek. No właśnie, gdzie byliście? God damn it, Harry. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Fuck everything. All we burn. Detect or die. Aha. No okej. Chyba, że tak. No ale to co? Ja tak powiedziałem i siedzieli na dupie, a teraz nagle przyszli i takie cwaniaki, tak? Gdzie ja już wszystko ogarnąłem. It wasn't like that. Fuck you, Harry. We didn't know there was gonna be a tribunal, did we? Oh, you think it was cool you saying that? Aesthetic somehow? You were crying when we got here, breaking things. You said we were going into the abyss. None of us wanted to see the abyss, so we fucked off. Like you told us to. You, shit kid, that's you. Shit kid? Maybe you've deserved it. The cafeteria manager you fucked over told us where you went. Niech ci diabli. Speaking of which, the giant hierogafito in front of the building. The one that's burning. Did you do that? Tak, ja podpaliłem, a I co? knew it. Didn't I tell you, Trond? I told you it was our shit, kid. The line is from Lu Jiatun's Mirova 82, isn't it? About girl-child communism, the titular returning character to ghost the apparition of... Good choice, Harry. Don't encourage him, Trond. Okay. Widzisz? Przykro mi żona, ale ludzie dostrzegają, jaki jestem czadowy. Guilty as charged. I heard you'd lost your mind and your memory. I wanted to see if it was true. And it was. Good work, Harry. You're insane now. There's one less person for me and everyone else to rely on. He was too sarcastic for you to realize who he was.
clinically depressed, Harry. Sorry if I wasn't in the mood to butter you up after you told us to fuck off. No, to mało masz w sobie empatii jak na człowieka w depresji. Powinieneś mieć trochę wyrozumiałości. Did you? Or did you literally not recognize my face? We've been partners for how long, Harry? Don't answer that. You don't remember. Lieutenant, my name is not Oz-faced woman. It's Judith Minot. I was assigned to your unit 2 months ago. I thought we were friends. Dobrze, poznamy się na Końca. nowo. Yes, I'm Khan Heilerstam. I never said I wasn't Khan Heilerstam. What indeed? I was asked to share my take on some of the more obscure theories developed in Königstein in the 30s, like partial psychotraumatic amnesia, group personality theory. He's here to see if you're insane. He is smart. Let's move on. No na razie jest po mojej stronie. Duped? Hey, here's a brilliant idea. Don't be a morbid drunk and you won't be duped so easily. Yes, I'm still Kinki Solagi, still a lieutenant from Precinct 57. Still caught up in this crossfire, too. Yeah, Major Crimes Unit, under Lieutenant Dubois and Vicomar. Ring any bells? He doesn't remember. See? He really doesn't remember. It wasn't a sick joke. At least that's good. Yeah, that's very good. The bells aren't ringing because you have brain damage. Trant, this is where you come in. How bad is it? Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. All good signs, but complete retrograde amnesia, episodic and semantic. Wiadomo, jak się doświadczyło amnezji, to już najlepiej po prostu do wora, wór do jeziora. To już jest człowiek, którego trzeba się pozbyć, bo już nic nie przyniesie społeczeństwu. And the definitions of money, e-solar, pal, and so on. As displayed in the station call, our interactions with him, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when Harry did not seem to know who I was. It's all very interesting. Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically, psychologically, and... Jestem tak ubogi, że straciłem pamięć. No, mogło tak być. Nie wiem, strasznie wczoraj zachlałem, no. He is. He's getting better. And I can confirm that he drank a lot of alcohol prior to it happening. I believe he drank. People do that, especially this one. What they don't do is forget their whole life because of drinking. But Detective Vigmer, he has blanked out before. Yes, a couple of times. After some of the more serious benders. One was after the 2 drunks case, the other when we looked into that mural. So you don't remember not remembering. Beautiful. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea, yes. Practice. And then he used alcohol to get there, so to speak. What do you mean? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something to be explained, approached as a defect? Look at the sensory input here. Spójrzcie, jaki tyrant jest współczesny. Może plaga zaburzeń w naszym społeczeństwie nie wynika z tego, że to świat jest chory, a to nie my jesteśmy chorzy. Look at the ruins, the neon. Listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader on the world team, to borrow a known metaphor.
Harry's been pushed flat against it. Total import. Hardwired to the free market. He just needed for it to end. Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Will he or will he not be able to work in the major crimes unit? Is he a crétin now? I want to know that. Próbuję sobie... Kogoś mi ten rząd przypomina z portretu, ale nie wiem kurde kogo. He's not a cretin, and he is able to do work. If not in his previous leadership role, then as a line detective. Leadership now. Jestem gotów No one dowodzić. even mentioned that. I misphrased my question. It should have been, is he able to put his clothes on and use the party? Or do we need to get him on a disability pension? Now nothing. Now we're just going to stand here. Dobrze, no to stoimy. Yeah. Just stand there. It's cool. No. Now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there, Harry? A, no teraz się muszę wszystko wyjaśnić, okej. To już nie będzie takie fajne. Harry'ego piraci drogą. Trzeci czas tequila sunset. No wjechałem do oceanu, a co? So refreshing. He just admits it. Thank you for your honesty. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out of everyone's payslip. Spokojnie, już zarobiłem 100. Głównie z łapówek, co prawda. I z tego, że jestem taki mądry. Ale zawsze It coś. doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. A nie, będzie pytać o moją broń, nie. In a rush to demonstrate your badge, your eager fingers can't sustain a grip on the smooth plastic, and the badge slips out of your hand. Mogę dać jeszcze koordynację? Dajemy. No i po co ja to robiłem, ludzie? You juggle the badge for a second, unsuccessfully, and it lands on the ground, some 2 meters away. Co za pech. Ouch! You strained your elbow trying to catch that stupid thing. Damn it. He found it. He found it, Jean. It's his badge. And your gun? As if having your badge and gun are natural states, not achievements. No właśnie. Gun. Yeah, you don't have that. Maybe you can philosophize your way out of it. Here we go again. Lost gun. Trying to terrorize you. Zamieniłem broń na karabin. Nie brzmi dobrze. No, ja myślę, że będę po prostu... Jak to się mówi po polsku? Nie umiem tego nawet dobrze mówić po angielsku. Czekajcie, jestem blisko. Bez przeprosin. Co? Unapologetically. Będę unapologetically szczery. Bez przeprosin szczery. Sprzedałem. Yeah, I checked the local pawn shop. You saw the pawnbroker Villiers 9mm pistol. Czyli You tak paid by się for wydało. those. It worked too, didn't it? You're drunk right now, aren't you? You fucking bomb. I can smell it all the way over here. Nie piję już. So you forgot to drink? I don't buy it. Why Tak, do you smell cały like tydzień a zapominam się napić. No taką mam amnezję, że już zapominam się napić. He's wounded. It's been a long week and he's handled an actual corpse. What you've discovered? You let the suspect escape. A certain Ruby.
because you were too drunk to take her in. You. We've read the report, Sari. Lieutenant Kitsuhagi's. We know. Bez znaczenia. Mamy do czynienia z tylenowym holokaustem do kwadrylionowej potęgi. Poznałem ostateczny los człowieka i wszechświata. Pozwolimy jej odejść. Well, if you let her go, I'm not even gonna get into the 80 other suspects you haven't brought in, because it's hard. Jasne. I kim by za taksówkarza robił, żeby wozić wszystkich non-stop na komendę? Czy ty się dobrze czujesz? Or the fact that you very likely sold your gun for booze. That's peanuts. That's nothing. That's a humorous anecdote. Może bezpardonowy. No, to chyba mogłoby Compared pasować. to the 7 people who were gunned down, the streets are literally red No with dobrze, że coś z tym zrobiłeś He sam. did everything he could. We did everything we could. The company hired and vetted mercenaries. Lieutenant Dubois got between them and the locals. Here comes the cavalry. He did so at considerable risk to his own life. He was shot, not once, but twice. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to what it could have been. Don't make this harder for yourself. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation. He thinks of apologizing, but decides against it. You've spent the week with him on this case. What is your take? Dawaj, kim? The case? Bon lieutenant Geoffrey Dubois. Well, the drinking, the gun losing, also losing the badge. That's all true. Although he has not been drinking on the job this week. See? Widzisz i co? 1 week. No to jest dużo. Then there's the self-flagellation issue. He likes to apologize profusely, making it sound like he's guilty of at least first-degree murder. It's not a good Nie, no na communication początku taki strategy byłem, for an później już officer. mniej. It's worrying, especially considering his political views. Detective Dubois is, as you may know, a Mazovian socio-economist. He wants to liquidate the ruling class, which, again, for a police officer, is a little odd. Unapologetically, nieskruszenie. No, też jest dobre słowo. You should yell something. Jestem policjantem kryju, który jeszcze nie powstał. Powinienem? No nie wydaje mi się. No dobra. Nie, albo może nie. Yes, let's let the big boys talk. And then there's the motor carriage in the sea, something I was not present for. But despite all this, he is a great detective, one of the best I have seen, in fact. He can talk human beings into telling him anything, and he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped working on the case. He is tireless, madly driven. Well, except that one time when he stopped to sing karaoke, which by the way was a valiant effort. He really sang his heart out. Yeah, it was what it was. Other than that one time, he has tirelessly worked on the case, and he solved it. We have a confession, a murder weapon, and the perpetrator, locked on the island right now, awaiting transportation. He apprehended a revolutionary brigade who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution, who's probably committed other murders over those years. Oh, and he also discovered a new species. No, żona, ty co zrobiłeś w tym czasie? Ile ci się udało osiągnąć przez tydzień? A new species? A colossal stick insect. It was on the island, camouflaged as a reed. It unfolded from the reed. I think we may be dealing with the Insulindian phasmid. He takes out the photo of the phasmid and shows it to the officers across the yard. The wind blows, flapping the glossy rectangle in his hand. As you can see, it's about 3 meters tall. In fact, we Sam think na it may be dłuższa the kalaka largest z land kurwysynku. invertebrate ever discovered.
Jestem całkiem w porządku detektywem, absolutnie zajadłym komunistą. Bum szakałaka? Szakalaka się mówi, ale niech będzie. Fucking hell is that? Is this somehow connected to the case? Detective? Bum bum bum. The old man was not aware of the phasmid's presence. Exhibiting a strange, atypical dementia, he fell into a stupor after its appearance. He became near catatonic. So it is connected. I must say, this is absolutely extraordinary. I don't even have words for it. Yes, it really does make it hard to fire the drunk. This is a very, very sad man who has just seen something that's made him forget his sadness. Now you make your case. Now is the time. Now or never. Powiem narkotyki ojcu Kuna, tak, to jest bardzo ważne. Idziemy po kolei. What makes you think so? You had to see it. It had the subdued colors of a female, and the nesting behavior too, I think. Incredible. Were there eggs in the nest? Not as far as I could see. There were other things there, though. Actually, you know, this would indicate it was a male. This is far from anything in my field, but I think such nests are called bowers. They are for attracting mates. Of course, as I said, I'm only guessing. I didn't see it. It must be robust if it can move a whole helmet with its limbs. Yes. That would be Rozumiem, że to jest takie chiral podsumowanie i już i pheromone będzie that's koniec seemingly pewnie. beneficial to the host. It usually stimulates the affected nervous system. Not a human's, of course, but perhaps a predator's. Nothing is off the table. But I want to stress this. The find does not have to be connected to the case. The case is 100% prosecutable, without any chiromons. Of course, Lieutenant. Of course. We should treat the case and the phasmid as completely separate from each other. People are not going to... They're not going to go for this speculation in the constabulary. Yes, but also reed-colored, beige and brown, a little green on the outside. After unfolding from a single stalk, it still retained parts that looked like reed tufts on its limbs. Incredible. The PR value of this is exceptional. Carp discovers new species. Maybe even discovers the Insulindian phasmid. No, that's too much. This would really help with some of the problems we've been having. Absolutely, this is great. This does not say vigilante murderers to me at all. This says science, news, human Coś interest. czuję, że z tym zdjęciem coś się stanie zaraz. Saying you have that photo. Odleci. Without it, You're doing good here. Perhaps only for a moment, but still. Quit while you're ahead, or no. To jakby dźwigania i pod koniec gadają o jakiejś rzeczy, co się wydarzyła godzinę temu. No trochę tak. Ale jest jakaś satysfakcja w tym, żeby im teraz wszystko wygarnąć. Jakie zajebiste rzeczy przed chwilą zrobiłem. Lilianovich, a revolutionary matronym. The custom started in Grad, where they have patronyms: Krasovich, Lasovich, etc. The revolutionaries saw this as a chauvinist atavism, so they used matronyms, derived from the mother's name instead. This man's mother was Lilian, his Lilian's son, Lilianovich. The custom was overturned after the revolution failed. So, it is what a soldier of the ICM would be called. thank you, Trant. Thank you for that piece of cultural theory. Of course, excuse me, I just thought it was noteworthy. He wasn't quite sure about the straggler before he heard this detail. It must have convinced him.
Szczerze nie do końca ogarniałem, jak tam gadał o tym związku. Nic nie wiem, czy to dawać. To brzmi poważniej niż jakiś tam akt zazdrości jakiegoś dziadka samotnego. Ale nie wiem, czy to ma sens. Ma to sens? Mogę to powiedzieć, myślicie? Ciekawe, co jest po trzecim. No. Ale oni chcą motywu. Zazdrość. Mówisz? Chociaż. Dobra, chuj, dajemy trzecie. No, detective. We have a motive. Take the advice. No, czyli jednak trzeba. Dobra, dajmy And it drugie. worked? You got a war going? Yes, until we stopped it. He saw the mercenary as an enemy combatant. There's plenty for prosecution to pick from, as far as motive is concerned. Also, we have ballistics from the gun, matching the bullet found in the dead mercenary's head, and 2 officers on the scene that Mr. Dross confessed to. No, bez Kima bylibyśmy zgubieni. Dla nich jesteśmy po prostu odklejeńcem i nie ma znaczenia, co byśmy mówili, nawet jakbyśmy mówili samą prawdę. Oh, it's way more than that. Way more. Moje akcje będę tego uczyć w szkole dla gliniarzy. Nie wiem, o co chodzi, dajmy pierwszy. Perfect vaulting mechanism. Get over yourself, Harry. I can still smell the booze on the No, wind. nie spodobało mi się. This is a conversation for when we are no longer out in the open. In Martinez, where Evrard and Edgar Clare have ears everywhere. Understood, of course. But a case against Everard would be big. I would prefer not to partake in anything union-related, for political neutrality. This has to be good stuff for him to backpedal out of it at first mention. Yes. Fallen through a gap in a boardwalk. The body was transported to Precinct 41, our morgue. Nie wysłałem tych zwłok. Te zwłoki są dalej przecież w tej lodówce niedźwiedziem. You're not the only cop in the world, Harry. This all comes back to us. Ciekawe, czy to wyjdzie w ogóle. Still, O nie, good co ja work with the missing zrobiłem? person, detective. Mogę to zwalić na swoją amnezję? It's still a point for you. No denying it. I don't know what the term commercial area is. Why? That's not what you were supposed to do here. There was a fridge we needed and a possible witness. He was just chasing a lead and ended up advising a local shopkeeper. It was okay. Czyli da się przejść grę bez wykonania pierwszego main Of objective. course. Call it community outreach, right? Who's Kuno? You don't want to know. You're right, Lieutenant. I don't. You snorted the drugs, I know you did. It's alright. Mam je przy sobie. At this point, anything is but the drink.
I don't want to, but you discovered a new species and solved the murder. So I have to. Jude, Anything that ends the trial is okay with me. Agreed. The public relations potential of this is too valuable to let go. Jedno z osiągnięć na Steam jest przejście gry bez oglądania zwłok. Dobra. okay. We have vehicles in the square, and the perpetrator needs to be taken into custody. Let's go. Now you will finally get to know who you are. The man looks westward, impatiently. Who are you? You're a gym teacher, Harry. Well, obviously you're not a gym teacher anymore, but Jak to nie mam? Typową budowę ciała nauczyciela WF-u. Before you were a cop, you were a gym teacher in Coron. Ja serio It's byłem, getting no. really cold outside. Should we maybe... Możliwe byłem mnichem pątnikiem. Harry, it explains everything. The running around, the jumping, the bicep girth, your inexplicable facial hair. Some of your more old-school wording choices. Your posture even. The constant stretches. Also, this guy. Just everything about this guy. God, even this javelin throwing freak hair. in your 20s or late 20s, you've really let yourself go since then. Yes, you taught gym in Cool. I believe that's the term. Taught gym at a high school. You were a high school gym teacher. The smell of sweat and glue. The worn floorboards. Dobrze, że trochę przypakowałem jednak. Kudo is just east of Jammer. It was a short walk every... High school. Harry, your goings on with Kuno, Andre, Acel, the whole thing on the ice. That's why Dlatego jestem taki czadowy. His smirk suggests barely contained laughter. The regular. You found some chick. She inspired you to fight the big fight. Be more than you are. All that. You, every morning, walking from Voyager Road to teach gym. She, leaving for the academy with her spring coat on. The air filled with the smell of smoke and raspberries, and incredible hope. An Co ocean ma zaraz do full tego? of hope. Zaraz jest ważną częścią typowego nauczyciela WF-u. Nie wiem, może w innym kraju ma to jakiś większy związek. Jest takim trochę stereotypem. Nie wiem skąd są twórcy. I knew it. I knew no normal human being can run like that. He's an honest-to-God gym teacher. It's not a mystery. Some chick fucked you over. Estonii. Also, you're a drunk. You really went with it too. Really maximized the damage. Dora something. Dora England. Yeah, you mentioned the name. Not Dora Dubois. No one is married anymore. This is Revachol. God, I don't know. 6 years ago, she was... 6 years and you haven't gotten over it. What the hell is wrong with you? No to już 6 za sobą, to jeszcze 14. Mówiła, że 20 lat potrwa. Yeah, or 7. You're not doing too good there. It's an old man thing. 2 old years equals 1 normal year. That and Dora England really tore you a new one. A big one. Incredibly bangable. He is very passionate about this. Okay, you're right. She was extremely fuckable, Harry. Gorgeous. A gorgeous bourgeois woman. Wayfish. Like a Welkin, basically. Snow Welkin. Blonde Welkin. Heartbreak Welkin. Pain Welkin. I've only seen a picture, but it's obvious. Co you to jest felt a real Welkinka? spiritual connection Bo with mnie how ominęło pretty she was. One you 4 never określenia recuperated from. z rzędu. Look,
The sun is about to go down. It's time to go. I think she taught in the Academy des Arts, east of the river, way east. No, Hard to laska say zaraz which came wiadomo first, wszystko, the nie? middle class chick or the drink, egg and the chicken kind of thing. My point is, you need to see a psychiatrist about this shit, not a psychologist. Several degrees harder. Is there something harder than a psychiatrist? A forensic psychiatrist? Go talk to that. Ten, do kogo dzwoniliśmy przez telefon, to był psycholog czy psychiatra? Bo on no, nie bardzo chciał mi pomóc, jakkolwiek. In other words, he's heard enough about this. No. Talks concluded. Us? We're the bloody murder station, haven't you heard? We're the bad guys. No one likes us. That's not true. Jamrock is too big for one precinct. You're just understaffed, and everyone respects the 41st. You have Captain Price. Thank you, Lieutenant. You're being kind. It is an understaffed station and the district is too big, which is why we need to... Patrzę związane z holistyką, lekarz. Get back to Okay. it. We left Torsen and McLean to run the Sea Wing. It's not good. Mac the Torso Torsen and Chester McLean. They're not fit to run a wing. Believe me. Things are shaky as it is. They are damn iconic though, Torsen and McLean. Yeah, not like us. Two clinically depressed old men. Where's the contrast here? We are No, mów garbage. za siebie. God. There are four wings, Harry. A, B, C, and D. We're in C. It's made of losers and clock punchers. You and I reconceptualized it as a task force. It was a mistake. There's also a lot of outside help involved, not only me. Other losers too. Grupa specjalnych przegrywów. Ptolemy Price? He's the son of the I old sądząc Price, po gadce one of the żona founders też of the inceli RCM. przy okazji. He's one of the most highly regarded men in the force. You're lucky. Somewhere under the curved roof of a former silk factory, shaped like a ladybird with two chimneys, Police Captain Ptolemy Price sits behind a heavy wooden desk. They speak of change, the city, the tension on the streets. They speak of the events of April and the... So he remembers that. Yes, there may have been a raid on some churches. It wasn't good press. Shooting up churches never is. I was out of town, to be clear. Our enemies were hiding in a church, to the best of our information. That's it. I'm not talking about this anymore. Your security clearance is shit tier right now. You have to wait for it to go up. Shit tier. He means it. The RCM and its enemies will not be discussed on this coast. Okay, it's not the bloody murder station. It's an old converted silk mill with green desk lamps and a coffee corner. A lot of good people work there, hard, every day. Jamrock is the largest ghetto in Rivershoal. Faubourg, technically, but it's divided into 11 districts. The press will blow over. Jamrock is lucky to have you, and it's often considered to be the greatest of the districts. You're lucky to have it. Thank you again, Lieutenant. Who is Lena? Well, good luck finding her once we get back. She and her husband were conducting the search for the Phasmid. It's their discovery. Koniecznie im trzeba They powiedzieć. should know as soon as possible. It would do you good to deliver some positive news. Watch out or she'll faint. Well, first I will go back to my station and write the most detailed report anyone has ever seen. It Kim will tam have od to razu be good książkę to cover napisze. all this. Then I will have a serious talk with my captain. Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening to Revachol. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. We need to get ready, infiltrate, investigate. Talk to Captain Price? I'd rather not ruffle the feathers of two captains with my doom-mongering. Dawaj do nas. Work with Price? I'm flattered, but I don't know if I... Would fit in. And crazy enough. Can take the stress.
He doesn't know how to finish the sentence. Kim jesteś na przeciwnym biegunie bycia szurniętym, ale właśnie do tego tam pasujesz. This truly came as a surprise to him. Not a bad one. Flattered? Your Lieutenant Kitsuragi. We would be flattered if you even considered. I would have to tie things up in GRIH first. But, I mean, whatever is coming, Jamrock will be more central to it than the harbor. And we also have a huge caseload, Lieutenant. Piles that we need to get back to. Mountains, even. I do like the sound of that. Rekrut detektyw Kim Katsuragi, najlepszy z 57 komisariatu. He's Achievement. really considering it. No i zajebiście. Good. Fuck it, let's go. Trump brought his motor carriage. It's a 20-minute drive to Jamrock. Under the afternoon sky, the great district hums. A chessboard of wooden houses, 80,000 living souls, and chimney stacks. Fire traps as far as the eye can see. You close your eyes and hear the dogs bark. A lone woman sits by a factory window, dreaming of meteorite strikes. On Rue de Saint-Jérôme, a square bullet slides into a square-shaped chamber. In Old South, a man without eyelids smiles. Spring Dawson? Yes. McLean? Yes. Heidelstein? No. Vicmere? Yes. Dubois? Of course. Really? Nick Gottlieb looks up from the list. I hear he's unstable. You say that like it's a bad thing. Captain Potomny Price gestures with a ballpoint pen. It's dim in his office, and the curtains are drawn. Harry's our man. He'll pull through. When he does, he'll side with the people. Understood. Gottlieb returns to the list. Minnow? Of course. Wonderful. Then can we please just go back to Jamrock now? Ja teraz zacząłem kuleć dopiero. Jeszcze nie umarłem, przecież cały czas krwawiłem podobno. Trochę na zielsko wygląda, trzeba przyznać. W tym swoim mundurku. We did it! Brawo! Kurde, normalnie nie wierzę w siebie. Czuję, jakby zrzucono ze mnie jakiś ogromny ciężar w tym momencie. Disco is over. Nie, disco is just beginning. Bardzo długie napisy to są to gadaj. Jak wrażenia. Maciej Golec. Wiktor Lotman. Polacy. Proszę bardzo. O! Muszę chwilę... Musi do mnie dotrzeć, że to już koniec właśnie. Czy jest coś jeszcze po napisach? Czy nie będzie nic? Polska górą, tak jest. No Boże. Nie ma nic. No dobrze.
To było trochę dłużej niż, niż godzina do końca. Prawie 3. Więc troszkę niedoszacowane. Jeśli jesteś apokaliptycznym policjantem, po napisach nic już nie będzie. No tak, ma to sens. Z widełkami do 10, więc się zgadzam. O Boże. Dawno już w ogóle żadnej gry nie przeszedłem. Trochę to smutne. Jestem jak Harry, który przestał pić i trochę to jest niestandardowe dla niego. Tylko że ja zacząłem grać. Znowu. Szkoda, że cię nie wtajemniczyli w kolejną rewolucję komunistyczną. No na pewno jest w ogóle sporo minęło z faktu, że jest kim? Julien Champenois. Z racji tego, że nie zrobiłem po prostu wielu rzeczy, ale myślę, że nie czuję, żebym jakoś dużo stracił, nie? Z tego powodu. Więc to chyba dobrze. W sensie, że tak zaprojektowali to zakończenie, że właśnie nie ma takiego poczucia, że jeszcze trzeba było inne rzeczy zrobić, coś tam. W sensie, no wiadomo, zawsze troszkę jest, ale nie czuję jakiegoś zawodu w związku z tym. Szczególnie, że zawsze raczej należałem do tych ludzi, którzy maksymalizowali gry, po prostu wszystkie questy trzeba było odhaczyć, wszystkie znaczniki i było to strasznie już w pewnym momencie męczące, w sensie mówię już jakby wchodząc w taką powiedzmy nowszą erę gier, które napychały po prostu jakiegoś gówna, które miało tylko sztucznie wydłużyć rozgrywkę, nie? A w sumie nic za bardzo nie wnosiły. Więc to się jeszcze sprawdzało przy grach, które nie wiem, tak powiedzmy do 2000, nie wiem. No rzućmy powiedzmy 2013 mniej więcej. Jeszcze chyba nie było tak źle, ale później było już tylko coraz gorzej. Ostatecznie to mnie chyba straumatyzowały ten Far Cry i Assassin's Creed pod tym względem. Bieganie po tej mapie i odhaczanie wszystkiego było takie męczące, a jednak był jakiś taki wewnętrzny przymus, żeby to robić i przez to gdzieś tam trochę odpłynąłem od gier. Polecam po przejściu obejrzeć materiał mistycyzmu kulturowego o grze albo Adama Millarda po angielsku. Na pewno będę teraz już oglądał i jakieś materiały różne i poczytam sobie też więcej, bo jak Filip bez schematu przejdzie też disco, to będzie robił esej, możliwe, że jakoś tam będziemy to współtworzyć i też bardzo możliwe, że będzie jeszcze dyskusja w ogóle wokół gry i może się tam też pojawię, więc dobrze będzie się doedukować trochę. A jest tu sporo rzeczy, o których bym poczytał, ale nie chciałem tego robić, żeby sobie nie spoilerować. Albo o których lepiej się w ogóle dowiedzieć z drugiej ręki niż nie wiem, wszystko jakoś analizować samodzielnie.
Nie pamiętam tego strzelania do gołębi w GTA 4, no ale grałem w to na premierę praktycznie, więc no, bardzo dawno temu. Ale to no, chyba jedno z lepszych GTA, jakie wyszły. Wiadomo, do poprzedniej jakąś tam nostalgię miałem, ale no miało swój klimat. W piątkę pograłem trochę i nie kupiło mnie w ogóle. Mówi to definicja wypychania gier watą. No. Ciężko się w nie gra. Ewentualnie na multi, no to co można faktycznie tam pobiegać z kimś i sobie jakieś tam pierdoły porobić, to wtedy nie jest to aż takie nużące, ale samemu wejdziesz na level wyżej niż montaż ekstra i gratki. No w sensie Filip już mi od dawna ciśnie, żeby tak to wyglądało, ale ja nie mam tyle czasu i energii, żeby aż tak się angażować w to wszystko. Może gdybym więcej płacił, możemy pogadać. Się na tyle, żebym nie musiał pracować oprócz tego. Mark Fisher będzie czytany. Czy Mark Fisher jest bezpośrednio związany z Disco Elysium? Szczerze to sporo cię ominęło w grze bez tych sidequestów. No domyślam się, ale gdybym robił wszystkie sidequesty, to ja bym tej gry prawdopodobnie nie skończył. Jakby sam fakt, ja już po prostu byłem zmęczony tym, że questów przybywało szybciej niż je rozwiązywałem i no, jeszcze do tego dochodziło, że wtedy już w ogóle musiałem wszystkie opcje przeklikiwać, żeby przypadkiem tylko nic nie ominąć, nie? I no myślę, że jednak to była dobra decyzja, żeby sobie odpuścić. A zawsze gdzieś tam właśnie mogę trochę nadrobić tego uniwersum z drugiej ręki jeszcze. Przynajmniej Kim mógł szczerze powiedzieć, że nie odpływałem na boki za bardzo, robiąc jakieś pierdoły dookoła. Tylko że byłem zdeterminowany prosto do celu. W ogóle to jest książka powieść dziejąca się w uniwersum Disco, oryginalnie po estońsku, ale są jakieś amatorskie tłumaczenia. I co, i dobre oceny zbiera, czy jest takie trochę, że no uniwersum, no to wykorzystajmy to, jak już zostało całe stworzone. Telefon podłączyć. Teraz zauważyłem dzięki temu. Jest związany z hantologią i szarotą w grze. Ale są jakieś takie analizy? Disco Elysium przez Fischera? Znaczy czytanie Disco Elysium przez Fischera? Bo ja się sam tego nie mam zamiaru podejmować zdecydowanie. Niewiele ich jest, ale są bardzo pozytywne. Okej. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie parę minut przerwy. Ja się trochę otrzeźwię, orzeźwię. I jeszcze zrobimy sobie takie podsumowanie. Muszę sobie jeszcze tabletkę wziąć, bo czuję, że już mnie głowa zaczyna boleć. Nie wiem, to chyba napięcie schodzi ze mnie. Także... no dobra, powiedzmy 45 po. Ja sobie chwilę odetchnę. Odpiszę na jakieś tam pilne wiadomości i sobie jeszcze chwilę pogadamy. O, mikrofon wyłączy.
Dobra, jestem. W sumie nie wiem, po co mi te słuchawki teraz, ale w sumie już mi się po tych paru godzinach dziwnie mówi i bez ambientu w tle. Są tego typu interpretacje. No dobra, może coś uda się wyłuskać na tą dyskusję, o ile do niej dojdzie, bo najpierw musi Filip skończyć grę, a później stwierdzić, że jest warta dyskusji, a później jeszcze ja muszę stwierdzić, że w ogóle chcę na tą dyskusję przychodzić. No bo nie jestem jakimś wielkim fanem. Znaczy może inaczej. Nie czuję się zbyt dyskusyjną osobą. Michał, idziesz spać? Jesteś głodny? Jadłeś? No właśnie zjadłem garść orzechów. Na szybko. Nie idę spać jeszcze. Będę teraz podsumowywał swoje wrażenia z Disco Elysium, bo właśnie skończyłem. Jestem ciekawa tego świata z Disco, bo mnie jakoś to tak ominęło grając. Wiem, że ta szarota człowieka wyniszczała, ale bym zrobił analizę tego. No właśnie, ta szarota taka bardzo dla mnie jest niejasna. O co tam w ogóle z nią chodziło? Jakieś takie mgliste to dla mnie jest. Zanotowałem sobie kilka punkcików. O czym tu by można powiedzieć? Oczywiście nie będę tylko jakoś tam szczegółowo omawiał, tylko jakieś takie swoje wrażenia. Teraz było widać, jaki zajebisty outfit ma Michał. No dziękuję. Taki tematyczny trochę. Koszulę taką disco chciałem trochę założyć na dzisiaj. Czy warto było grać? Warto było jak najbardziej. Przy czym no bardzo łatwo się odbić na początku od tej gry i bardzo dobrze rozumiem dlaczego. Ale no właśnie nie wiadomo na ile tutaj jakieś mechanizmy kompensacyjne później wchodzą, że im dłużej w tym siedzisz, tym bardziej sobie po prostu wkręcasz, że warto i jakby obniżać się jakiś taki próg oczekiwań wobec gry i zaczynasz ją bardziej doceniać zwrotnie. Ja nie chcę jakoś tutaj dyskredytować, bo ma bardzo dużo walorów jakby takich produkcyjnych stricte i no myślę, że zasługuje jakby na swoje jakieś takie miejsce w popkulturze. Ale od takiej czysto psychologicznej strony myślę, że tutaj no, ma jakiś taki po prostu duży próg wejścia, trochę jak z, nie wiem, na przykład niektórymi książkami, których nie da się docenić do końca w trakcie czytania, a dopiero jak już się skończy, to człowiek stwierdza, że było warto, nie? Też jutro iść na lodowisko z nami? Nie, dzięki. Nie umiem jeździć nawet. Zresztą już najpierw muszę się wywiązać z innego zobowiązania w związku z pójściem na lodowisko. Jest gra ciężka na streamowanie. No. Zresztą widać po tym, ile zostało osób z pierwszego streama, gdzie tam pod 100 osób podchodziło, a dotrwało kilkanaście. Zresztą już na drugim streamie było po 20, więc no... Myślę, że to wszyscy po prostu przestrzeliliśmy. Ale z drugiej strony nie wiem, czy bym ją ograł ostatecznie samemu. Jakby streamy są pod tym względem motywujące, że jest jakiś taki dodatkowy po prostu motywator, żeby przebrnąć przez tą grę.
Nie wiem, czy nie ze szkodą dla samego kanału, no ale to już jest inna sprawa. Artstyle tej gry jest wręcz absurdalnie wybitny moim zdaniem. Jest też środek sesji. No właśnie. Dobra, no właśnie możemy sobie tak powoli trochę po kolei omówić jakby poszczególne elementy gry. No, możemy faktycznie od tej od grafiki zacząć, czy w zasadzie od jakiegoś takiego stylu artystycznego. No tutaj w sobie ciężko jakby cokolwiek w sensie, no zgadzam się, że jest wybitny, jeśli chodzi o... Przynajmniej jeśli chodzi o same medium gier. Nie wiem, czy bym to ekstrapolował poza nie, bo... No się nie znam po prostu. Co ja mogę powiedzieć? Nie jestem jakimś koneserem sztuki, czy coś w tym stylu. No ale na pewno trzeba docenić gdzieś tą... no, oryginalność po prostu i taką odwagę w jakimś takim nieszablonowym designie, nie? No ale z drugiej strony no trzeba też no to też daje jakby do zrozumienia, że to nie jest po prostu dla każdego, nie? Przez tą swoją wyjątkowość. Co jest trochę takie no jakby zrozumiałe samo przez się, nie? No i też no pod tym względem trochę na minus jest na pewno gdzieś taka czytelność, powiedzmy, ogólnie tego w ogóle na co patrzymy tak naprawdę, nie? Ja przez wiele pierwszych godzin gry często nie umiałem w ogóle rozpoznać co jest czym do końca, nie? Zlewały mi się te plamy ze sobą. Mózg nie był w ogóle na to gotowy. Ale... No na co się trzeba było zdecydować, nie? Na pewno by się dało jeszcze lepiej rozegrać pod względem takiej przystępności dla gracza, żeby nie odbywało się to kosztem jakby jakichś walorów artystycznych, no ale też nie oczekujmy nie wiadomo czego od małego studia, nie? A, cześć Paulina, cześć Miszka. Kurde, ale się towarzystwo zrobiło. Idziesz z nami na Bachatę w niedzielę w parach? Jezus Maria. Nie. Może innym razem. No ta niedziela na pewno odpada. Dominika, zdążyłaś na podsumowanie całej serii streamów. Więc będzie to trochę więcej niż 5 minut. No, więc nie wiem, czy tu można coś jeszcze dodać pod względem graficznym. No, mapa była bardzo nieczytelna moim zdaniem. To było kompletnie w ogóle kompletnie poronione, jak oni tą mapę stworzyli. Więc to na pewno ja bym kompletnie ją zmienił. Nie wiem, możecie też mówić, co wy o tym myślicie, czy się w ogóle z tym zgadzacie, czy nie, bo ja sobie tak gadam, ale mogę nie mieć racji, albo mogę nie widzieć tym czegoś. Jakie tam były filozoficzne wątki? Jest egzystencjalizm czy kantyzm? Na pewno dużo nihilizmu było. O, dziękuję kryptozoologowi. Na szarańcze dla jak to się mówi? Insulindiańskiego straszyka. Czemu takich trudnych słów muszę używać? Dzięki. Właśnie coś tak wyczułam i przylazłam. No. Dobre wyczucie masz. Jeśli chodzi o sam gameplay, no nie da się ukryć, że jest bardzo toporny. I no tutaj nie da się za bardzo twórców usprawiedliwić, nie?
Jakby okej, sama ta mechanika taka typowe D&D, rzucanie kostką, spoko. No oprócz tego, no prawie nic tam nie było, nie? Jakby bardzo... Gra jest bardzo uboga w mechaniki, co no, nie jest jakąś może... Nie jest może koniecznie wadą samą w sobie, no bo jakby no są po prostu różne typy gier, no jak mamy jakieś takie bardziej właśnie chociażby point and clicki, czy nowele graficzne, no to tam też prawie nic się innego nie robi oprócz tej jednej rzeczy. No ale mimo wszystko jakby gdzieś tutaj ta ubogość, no ona ewidentnie się dawała we znaki, nie? I myślę, że to jest główny powód też, dlaczego większość ludzi się odbijała od tej gry. Ja bym nawet nie wskazywał na tą ilość tekstu, jaka tam jest, czy dialogów, tylko właśnie przede wszystkim to, że było tak mało mechanik, nie? Mała różnorodność tego, co można w zasadzie robić. Że jakby trochę zostaliśmy tak podpuszczeni, że tu się może trochę więcej dziać. Pod tym względem. Przynajmniej ja to tak odebrałem. No ale weźcie sobie na przykład takie gry jak od Telltale, nie? Chociażby gry o Tron, gdzie tam jakby okej, no tam nie ma za dużo dialogu, tekstów, jakby dużo mniej wyborów jest i tak dalej, no ale gra opiera się jedynie na tym, żeby właśnie wybierać jedną opcję albo drugą, albo trzecią i tyle, i coś się dzieje na ekranie, nie? Więc jakby jest jedna mechanika przez całą grę, która nawet, no, to już jest taka pogranicze gier w zasadzie jakiejś tam interaktywnej rozrywki. No ale mimo wszystko tam nie ma ani chwili jakby takiej, w której by to nużyło, a tutaj no jest bardzo dużo takich momentów, a fakt, że takie coś jest na samym początku gry i przez pierwsze godziny, przez wiele pierwszych godzin, no to jest jakby no, grzech karygodny. Ma to gdzieś tam uzasadnienie oczywiście fabularne, ale no ale nie oczekujmy, że wszyscy będą takimi masochistami, żeby brnąć przez grę tylko dlatego, że nie wiem, że jest jakaś tam obietnica po iluś tam godzinach, nie? Tak jak nie wiem, tam o wielu grach jest, można powiedzieć, że nie wiem, tam już zaczyna po 30 godzinie na przykład zaczyna być dobra gra, albo nie wiem, tam na New Game Plus to jest dopiero gra prawdziwa, no i są bez sensu argumenty, nie? Myślę, że jak większość w ogóle no, mediów różnego rodzaju, no powinno raczej gdzieś tam już od pierwszych godzin nas wciągać. Michał jest zoomerem, brakował po prostu bodźców. To swoją drogą. No ale co zrobisz? No właśnie, no mało bodźców to też jest jakiś taki wyróżnik tej gry. Z pewnością. No i to, co już w sumie też wspominałem w trakcie, że taka grafika no, 2D w dużej mierze, gdzieś tam 2,5D. Ten rzut izometryczny. To wszystko też utrudniało mocno imersję, a no bez imersji w grze no to jakby to jest sama esencja, nie? Tego, o co w grach chodzi, żeby się w nie zanurzyć. Jeżeli ci gra utrudnia na wszelkie sposoby coś takiego, to sami sobie trochę gdzieś tam zaszkodzili, no ale też nie ma, no znowu nie ma co oczekiwać od małego studia. Nie wiem, czy oni jakieś gry w ogóle robili wcześniej, czy to jest ich pierwsza gra. Taka pełnoprawna, powiedzmy. No sterowanie było tragiczne przez większość czasu.
Jak się tam wymieszało te chodzenie na wsadzie i klikanie myszką, to dało się to jakoś opanować, ale znowu to wymagało jakiejś tam wprawy, nawet jak, no nie chcę powiedzieć, że jak na mnie, no ale jestem jakoś tam powiedzmy obyty z grami, więc nie wydaje mi się, żeby tak długo powinno mi zajmować jakieś przyzwyczajenie się do tego, że co chwilę gdzieś się zacinam, bo nie wiem, nie da się gdzieś przejść, albo da się, ale w jakiś inny dziwny sposób. No ale to też się łączy znowu z tym, że sam ten styl jakby, czy ten projekt taki graficzny powodował, że ja często nie wiedziałem, czy gdzieś można wejść, czy nie można tam wejść, czy z tej strony jest przejście, czy z innej, czy tu się mapa kończy. Nic nie było kompletnie wiadomo, nie? Jakby dowiadywałem się dopiero jak tam kliknąłem i widziałem, że postać się nie rusza. A to chyba znowu nie o to chodzi do końca. Za dużo grania, za mało wychodzenia z nami. No, nie słyszałem jakiejś propozycji wcześniej. Że wiecie. Pierwsza i jedyna. No to myślę, że jak na pierwszą i jedyną, no to jest wielkie osiągnięcie. I nie mam tutaj zamiaru jakoś ich orać z błotem, po prostu mówię na zasadzie, co można by zrobić zdecydowanie lepiej i co gdzieś tam odbierało też przyjemność z gry. No ale to w żaden sposób nie będzie podkopywać wartości tego, że no naprawdę zrobili coś wyjątkowego, nie? Myślę, że to jest w pewnym sensie też przywilej takich świeżaków, bo takie większe studia, które już to robią ileś którąś tam grę z rzędu, no to jednak no okej, jakby są takie przypadki, gdzie dzięki temu dopracowują gdzieś tam doszlifowują swoje jakieś pomysły, czy po prostu umiejętności, które no później owocują jakimś właśnie wybitnym tytułem. No ale to raczej dotyczy gier, które wyglądają jakby mogły mieć szansę na taki komercyjny sukces, a Disco Elysium kompletnie tak nie wygląda. Myślę, że dużo osób było w szoku, że to się tak wybiło. Ja lubię czytane gry, ale to tylko ja, poza tym trochę takie Simsy z fabułą. No, ja myślę, że to też kwestia tego, że streamowałem też na pewno zdecydowanie zmienia wrażenia z odbioru. Chociaż może w moim przypadku na plus, bo nie wiem właśnie, czy bym to skończył, czy bym nie zaczął gdzieś tam, nie wiem, zerkać na drugi ekran, bo bym się nudził. Czytając te dialogi, bym robił coś na zasadzie, wiecie, że niby słucham, ale później odwracam się i w sumie nic nie zrozumiałem z tego, co mówili. Kiwi czy melonek? Kiwi. Kiwi jest małe i można sobie kupić zawsze, a melony są duże i trzeba się zastanowić, czy je kupić, czy nie. A jeszcze co do tej mapy, co chciałem dodać, że ten teleport też był poroniony strasznie, jakby nie było wiadomo w ogóle jak to działa. Gdybyście mi nie powiedzieli, to bym nigdy nie dowiedział się, że tu jest jakiś teleport w grze. W jaki sposób to w ogóle działa. Ta mapa się też zresztą bugowała niejednokrotnie. Fakt, że trzeba było dojść, jakby stanąć w konkretnym miejscu, czy w jakimś konkretnym obszarze, o którym też nie było wiadomo jakby gdzie on się zaczyna, gdzie kończy. Jakby nie wiem, też bardzo dziwne rozwiązanie. Myślę, że lepsze by było coś na zasadzie, nie wiem, właśnie postawić jakieś takie zepsute telefony na przykład w każdym miejscu i byłoby jasne, że tutaj trzeba podejść i wtedy się teleport jakby pojawia jako opcja. Nie było żadnego takiego wizualnego clue, nie? Z tym związanego. No okej, było podpisane, no ale
co z tego? To były zbyt ogólne podpowiedzi, wydaje mi się. Ja też nie mówię tego, no, jakby... Nie mówię tego z perspektywy, nie wiem, jakiegoś gracza, którego trzeba po prostu nawigować strzałką w każde miejsce i znacznikiem, no bo nie jestem do końca z tego pokolenia. No, ale jakiś taki złoty środek, nie? Na szczęście mapa dość mała, więc można pobiegać. No właśnie, jakby to... No, tych teleportów tak naprawdę mogło w ogóle nie być nawet. Mapy też w sumie mogło nie być, bo... Skoro i tak tam nie było widać, gdzie jestem, ani gdzie co jest, na tej mapie nic się nie dało wyczytać kompletnie. Równie dobrze mogło jej nie być, ona miała taki bardziej symboliczny charakter. W dużej mierze. Szkoda, że nie będzie Disco Elysium 2. No, ale możliwe, że powstanie jakieś, nawet nie, że spin-off, ale wiecie, tam część ekipy się zbierze, dokoptują sobie kogoś innego i stworzą jakąś inną grę i będą mówić tam, że od twórców Disco Elysium się rozniesie, ale będzie jakiś całkowicie nowy świat, nie? Ja nigdy nie wiadomo. A nawet jeżeli, no to pewnie by to bardzo długo trwało znowu. Już będziemy innymi ludźmi do tego czasu. Ja teleportów nigdy nie używam, no bo rzadko patrzyłam mały świat, to da się zapamiętać. Znaczy, dla mnie to był po prostu taki nawyk, żeby otwierać mapę, nie? I mimo, że patrzyłem na tą mapę i nic z tego nie miałem, to jakoś tak automatycznie za każdym razem to robiłem. No, co do dialogów, od takiej strony funkcjonalnej stricte, no to właśnie były te mylące podświetlenia, że na przykład trzeba było wejść w jakiś dialog, który wyglądał już na odklikany i tam się okazywało, że tam są jeszcze dialogi, które były nieodklikane. I pół biedy, jeżeli to było jakby w tym samym momencie, kiedy zaczynałem tą rozmowę, a jeżeli te dodatkowe opcje pojawiały się po jakimś czasie, no to skąd ja miałem wiedzieć, żeby przesłuchiwać te same dialogi, które już słuchałem, żeby się okazało, że tam jest jakiś nowy dialog, który się odblokował po jakimś czasie. No, jest kompletnie spaprane pod tym względem. I jakby pół biedy, jak już sobie odpuściłem właśnie przesłuchiwanie wszystkich dialogów i próby wymaksowania tej gry. Ale jak ktoś chce ją wymaksować, no to jest tragedia. No, ale od strony takiej stricte treściowej, no to strasznie tam było dużo, zdecydowanie za dużo takich niepotrzebnych, śmieciowych dialogów, nie? Dla mnie takie najbardziej absurdalne przykłady to były właśnie tam, nie wiem, podchodzenie do tej dziewczynki i pytanie się, a co to jest książka? No jakby ja rozumiem, że nasz bohater ma amnezję i może nie pamiętać nawet co to jakichś podstawowych faktów na temat rzeczywistości. No ale to w ogóle nie służyło jakby moim zdaniem wczuciu się w te zagubienie, w tą amnezję, tylko właśnie jakiemuś takiemu znużeniu. Bo no nie da się odwzorować 1 do 1 tego uczucia, że się nic nie pamięta. Jakby my wiemy dalej, co to jest książka. Nie umiemy zapomnieć na czas gdzieś tam, nie wiem, grania w tą grę, co to jest książka. No, a mamy tego typu dialogi, nie? Jakby no ta amnezja, jakby ona była podkreślana w wielu innych sytuacjach, jak chociażby to, że nie pamiętaliśmy w ogóle swoich partnerów tych z pracy. No i to miało sens, nie? Jakby tutaj faktycznie można było poczuć to zagubienie osobiście, no bo faktycznie nie wiedzieliśmy, kim oni są, chociaż no gra gdzieś tam no, dało się jakby dość łatwo akurat w ich przypadku domyślić, no ale wiecie, o co chodzi. No i fakt, że nie było w żaden sposób wyróżnione jakby, które dialogi mogą być ważniejsze, a które nie. No jedni to uznają za wadę, inni nie, że jakby no jak w życiu, nie? Nigdy nie wiesz, co się okaże ważne, co nie. No ale znowu przy takiej ilości dialogów i no, wydaje mi się, że to nie służyło po prostu znowu jakiejś no samej rozgrywce. Nie wiem, jakie wy macie na ten temat zdanie. Dla mnie to było kompletnie jakby nietrafione.
żeby wymieszać jakby kompletnie, całkowicie nieistotne dialogi z dialogami, które mają gdzieś tam tylko poszerzyć nasze rozeznanie w świecie gry, z dialogami, które mają popychać wątki poboczne, z dialogami, które są po prostu kluczowe. No nie, jakby ja nie kupuję tej koncepcji kompletnie. Nie wiem, czy to jakby było bardzo celowe zagranie ze strony twórców, czy po prostu takim wyszło i w sumie nie pomyśleli, żeby zrobić inaczej. Albo stwierdzili, że za dużo roboty by było, żeby to robić inaczej. Ktoś spekulował, że gdyby ogłosili zbiórkę Disco Elysium 2, to by zebrali 24 godziny. No, bardzo możliwe. Czy Fukowo nie wiesz, gdzie się podziały tamte prywatki? No, chyba nie wie, bo jeśli wiedział, to zabrał ze sobą tajemnicę do grobu. Mi się dialogi podobały jako kwestia dodania dodatkowego absurdu do gry, która bardzo dawała taki disco absurdystyczny, egzystencjalno-nihilistyczny vibe. No niektóre tak, ale można by ten sam efekt osiągnąć, jakby wycinając, myślę, spokojnie przynajmniej 1/4 zawartości. Jakby kompletnie nic nie tracąc z tego, co chcą jakby w tych dialogach upchnąć, tylko lepiej by to wszystko wybrzmiało, nie? Takie jest moje zdanie, że jakby czasami mniej znaczy więcej po prostu. I wydaje mi się, nie wiem, po prostu mam wrażenie, że jakby upchnięcie tam tylko 1 000 000 słów, czyli to tam wyliczyli, że to był po prostu dla nich forma jakiegoś achievementu. Żeby później mocno podkreślać, że no tam jest po prostu tyle tego, albo to jest jakaś, nie wiem, już takie mogę tu powiedzieć, jakieś takie po prostu lewicowe przyzwyczajenie, jak w tych lewicowych memach, że po prostu musi być ściana tekstu, niekoniecznie, no to oni też tak po prostu nawalili tego tekstu, bo czytają, nie wiem, Kapitał Marksa w oryginale i nie wiem, po prostu teraz chcą sami jak najwięcej upchnąć treści, którą by można skondensować z powodzeniem. Bo to sprawia, że gra jest mniej przejrzysta, a to dobrze ze względu na większy realizm. No właśnie, ale czy jakby... No nie wiem, jeżeli mamy grać nabuzowanym detektywem, który jest zagubiony w rzeczywistości, którym targają właśnie różne jakieś emocje, myśli i tak dalej, czy wprowadzanie takich elementów mocno jakby odrywających od tego, takich mocno nużących dla graczy i odpychających często. No bo właśnie ten fakt, że tak dużo ludzi się od tego odbija, jest jakiś znaczący. No to czy faktycznie to służy temu realizmowi koniec końców, nie? I druga sprawa, czy realizm, jakby są granice realizmu w grach, nie? Jakby tutaj w każdej grze można by wyliczyć dużo mało czy nierealistycznych rzeczy, ale na które się jako gracze godzimy, bo jakby zwiększenie tego poziomu realizmu tylko zmniejsza przyjemność z odbioru. Jakby dla mnie tam dużo rzeczy było takich w tych dialogach jakby no właśnie niezbyt realistycznych, moim zdaniem. Ja się już nawet nie mówię o takich typowo odjechanych rzeczach, ale że ludzie często nie reagowali kompletnie na jakieś takie totalne odklejki na przykład.
nie wiem, czasami wydawało mi się to niespójne pod tym względem. Jak to możesz sam próbować rozwiązać rzeczy, a jesteś detektywem, więc pasuje całkiem, świat jest też bardziej tajemniczy. Nie wiem, nie wiem. Na mnie to tak kompletnie nie działało, no tyle mogę powiedzieć. Że jakby wszystkie te zabiegi, które mają właśnie dodać realizmu, czy właśnie jakiś zwiększyć poziom absurdu, jakby jest taki pewien poziom, powyżej którego jakby stosowanie pewnych środków przynosi odwrotny skutek często, nie? I ja się często tak czułem podczas gry, że pewne rzeczy można by po prostu ograniczyć. Może coś pozytywnego powiem. Na początku mojej rozgrywki miałam problem, aby się postawić po jakiejś stronie, co gra na tobie bardzo naciska. Potem przeczytałem, że miało być tak jak u nas, gdzie się opowiadałem za jakąś opcją, nie zawsze z rozumieniem jej. Co wydaje mi się spoko. No. Okej, ja gdzieś tam to kupuję, no ale mimo wszystko jest to takie stanowisko też, że no ja się tam nie stawiam po żadnym... Jakby to jest centrystyczne no, one było, nie? Które tak sugerowało, że nie, że jest trzecia droga jakaś. Czasami to właśnie schodziło na takie poziomy status quo, a czasami wchodziło w takie, że nie, jest jakaś... Musi być jakaś inna droga, nie wiadomo jaka, ale musi być. I nie chce się dawać pakować w szufladki. Przynajmniej ja to tak widziałem. Gra polega chyba tylko na powierzchownym zapoznaniu się z wionącymi kilkoma myślami XX wieku na zasadzie memu czy stereotypu. No tak, i pod tym względem jakby czasami to fajnie działało, ale czasami właśnie to było takie, że ktoś nadaje wykłady z jakichś tam stereotypowo powierzchownie rozumianej ideologii. No i to się ciągnie i się tego nie chce słuchać za bardzo, bo wiecie, gdyby to miało jakieś przełożenie na naszą rzeczywistość, zrozumienie tych ideologii w grze, to żeby się tego chętniej słuchało, nie? Na zasadzie coś wyciągnę z tego dla siebie, nie? Ale no nie wiem, ja tak tego nie odbierałem za bardzo. Nie dawało mi to za dużo do myślenia, tylko właśnie bardziej dla mnie to było takie memiczne tylko. Nie wiem, czy takie było założenie twórców, czy nie. Ale myślę, że ta jakaś tam... To, z czym się często stykałem, zanim zacząłem to grać, że faszyzm, komunizm, tam filozofia, polityka, że to wszystko jest i że to jest takie głębokie... No nie wiem. Dla mnie taka głębia, która gdzieś tam się pojawiała w tej grze, no to chociażby najświeższy przykład, no to ten wątek z tą Dolores w tym śnie, nie? Jakby to były takie momenty, które myślę, że miały największą głębię i najwięcej sobą przekazywały. Czy ogólnie wszystkie te stany, jakieś załamania Harego. Czy jakiejś takiej wewnętrznej walki, jakichś takich psychicznych tortur. Znaczy chociażby sama relacja z Kimem, albo nie wiem, gdzieś tam nawet z Kuno. Ja myślę, że w tych relacjach z samym sobą i z innymi postaciami tak naprawdę było najwięcej wartości, a nie w tym, że jak gra nam próbowała dawać jakieś pseudowykłady.
Wiecie, że to było takie trochę coś pomiędzy umemianiem gry, a próbą, nie wiem, sprzedania nam jakiejś powierzchownej wiedzy. Nie wiem, też no... Może inaczej odbierają to ludzie, którzy nie mieli w ogóle styczności za bardzo z jakimiś teoriami politycznymi czy filozoficznymi. Może na takie osoby to lepiej działa, z drugiej strony nie wiem, czy faktycznie takie osoby mogłyby to jakkolwiek zachęcić do czegokolwiek, do jakichś przemyśleń. Albo do jakiegoś, nie wiem, dalszego zgłębiania. Nie no, centryzm jest mocno krytykowany w tej grze i nie, ja nie mówię, że nie. Jakby no... Najbardziej mu się obrywało, ale no to trochę jak w rzeczywistości, nie? Często bywa, szczególnie w internecie. Może poza internetem niekoniecznie, ale w internecie na pewno. Centryzm to jest po prostu ta pozycja, w której obrywa się od każdego. No i mimo wszystko jest w tym jakieś... No właśnie, ja czasami odbieram takie wrażenie, że to gdzieś operuje pomiędzy centryzmem, a pomiędzy jakąś chęcią wyjścia w ogóle poza kompas polityczny. Co zresztą no, też w samym centryzmie wydaje mi się dość często jest. Tylko że to jest nieudolne bardzo. Że jakby ludziom się wydaje, że oni wychodzą poza schemat, a są najmocniej uwikłani. Ale sam fakt, że właśnie gdzieś tam ta gra wydaje mi się pokazywała właśnie tą taką trochę wewnętrzną sprzeczność, że opowiadając się po takiej bardziej centrystycznej stronie, która była próbą wyjścia w ogóle poza podział, jakby trochę odwzorowywało to, że się jest cały czas jechanym i że nie ma wyjścia poza to wszystko. Myślę, że chyba takim najlepszym przykładem wyjścia poza ten centryzm, czy w ogóle poza taki kompas polityczny, no to jest właśnie te metafizyczne wątki, które gdzieś tam jakby w ogóle porzucają znaczenie tego, co się dzieje na świecie, między ludźmi i tak dalej. Mi się podobała cała alegoria do naszego świata. Dolores Day to Jezus w spódnicy, nawet umieścili w grze samych siebie jako zespół, który próbuje zautomatyzować papierowe RPG. No, czyli to twórcy po prostu byli, tak? Wrzucili się jako easter egga. Czy Jezus w spódnicy? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Musiałbym jakoś trochę więcej może poczytać o tym i się zastanowić, czy to faktycznie ma sens. Jakby takie zestawienie. Nie jestem w stanie sobie teraz jakoś tego zwizualizować konkretnie. A też fakt, że jakby gdzieś tam trochę powierzchownie przeleciałem po tym wątku. Co mi się nie podobało, to jest to, jaką prostą kalką były te ideologie, na przykład Mazow, że Marks i też Brodacz. No i ja mam taki ambiwalentny w sumie stosunek do tego. W sensie czasami jakby te nawiązania do rzeczywistości, jakby jakichś postaci i tak dalej. Jakby z jednej strony to jest jakby taki bardzo prosty zabieg, nie? Jakby wręcz prymitywny.
No ale wielu osobom się to podoba. I czasami jakby to operuje na takim prostym mechanizmie, że no to zresztą też no właśnie ogólnie popkultura taka nie za dobrze rozumiana, wiecie, jakieś tam Marvele i tak dalej, że to jest takie cały czas puszczanie oczka do widza czy do gracza, że to gdzieś tam łatwo przekracza granicę dobrego smaku, nie? Że o, tutaj patrz, ty rozpoznajesz to teraz, nie? Patrz, to jest Marx, nie? A. Jakby jako ludzie lubimy rozpoznawać, nie? Takie rzeczy. Jakieś takie nawiązania. Ale jeżeli one się stają zbyt oczywiste, to... No czasami, no niektórzy się już mogą tak poczuć właśnie, że to już jest takie... No wręcz chamskie trochę, nie? Granie na jakichś prostych instynktach. Ja dlatego też na przykład bardzo szybko odbiłem się od Kronik Myrtany. Od tego moda do Gotika. Bo tam jest po prostu tak nawalone easter eggami i one tak po prostu walą w ryj człowieka. Wiecie, dla mnie to była gruba przesada, nie? Strasznie mi się to nie spodobało, a ludzie się na tym spuszczają po prostu, że tam jest tyle nawiązań po prostu, tyle fajnych rzeczy, robią kompilacje, tam wyłapują kolejne jakieś, jarają się tym. Dla mnie to jest kompletnie poronione. Może tutaj się narażę niektórym ludziom, ale nie wiem, dla mnie to jest no, tanie po prostu, nie? Wsadzanie jakichś easter eggów do gry czy nawiązań, no też trzeba umieć robić ze smakiem. Nie? Właśnie w naszym świecie jest masa ludzi, faszystów, komunistów i tak dalej, którzy rozumieją swoje ideologie dokładnie w taki powierzchowny sposób. No, ja się zgadzam z tym. Ja nie mówię, że nie, ale znowu tu wchodzimy w te kwestie jakiegoś realizmu. Jakby na ile... Mi się po prostu wydaje, że przynajmniej jeśli chodzi o medium gier komputerowych, czasami odrobina mniej realizmu sprawia, że w odbiorze staje się to coraz bardziej realistyczne. Nie wiem, czy to jakby ma sens bez dalszego rozwinięcia, bo w sumie nie wiem, jak tą myśl dalej rozwinąć. Ale no, realizm w grach nie jest celem w samym w sobie, nie? To jest tylko jakieś narzędzie i tym się też jakby operuje do pewnego poziomu. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, no ale jakby... Powiedzmy gdzieś tam... już nie pamiętam gdzie dokładnie, ale też tak powiedzmy zasłyszane bardziej. No, z którym się gdzieś tam zgadzam jednak. Ciężko domagać się od gry przekazywania bezpośrednio głębokiej wiedzy na temat filozofii, bo to medium nie jest zwyczajnie kompatybilne. Najwięcej wyciągniesz z interpretacji gry i dyskusji. Tak, ja się zgadzam, jak najbardziej. Dlatego... Dlatego no właśnie nie wiem do końca co o tym myśleć, nie? Bo wiadomo, że gdzieś trzeba się zatrzymać, no ale jak już się zdecydowało, żeby takie rzeczy dawać do gry, no to jak to zrobić, żeby to było... Żeby to dobrze grało, nie? Ale wydaje mi się, że mimo wszystko najlepiej takie rzeczy pokazuje się w akcji, a nie poprzez no właśnie takie, jak to się mówi, przez ekspozycję, ale ekspozycję właśnie w jakichś dialogach, czy że po prostu
Idziesz i ktoś ci tłumaczy słowami, no i już później odpływasz. No i właśnie o tyle lepiej to robią później jakieś interpretacje, dyskusje, eseje. Wydaje mi się, że to jest jakby takie rzeczy, które idealnie uzupełniają tego typu gry, które są jakimiś ambitniejszymi projektami. Więc co mi się podobało, użycie kilku języków. A propos rozpoznawania, miałem wielką satysfakcję rozumienia jakichś słów. No tak, no to jest jakby też jakiś taki element satysfakcjonujący na pewno. No ale może być też frustrujący, jak nie ma przypisu, nie? To jest trochę jak, nie wiem, czasami się można z tym styknąć w różnych książkach filozoficznych, że niektórzy autorzy po prostu stwierdzają, że nie będę w ogóle tłumaczył jakby całych fraz po łacinie, albo no w Grece może rzadziej, ale też się zdarzało. Czy w jakichś innych językach, no ale w łacinie to najczęściej mi się chyba, wydaje mi się, zdarzało. Po prostu wrzucają całe zdanie po łacinie i tak i idą dalej, nie ma żadnego przypisu, nie? Nara, jakby jak jesteś filozofem, to łacina to powinien być twój drugi język. Gorący kubek na zawsze w serduszku. Pamiętam, jak miałam w książce Nietzsche normalne słowa i zdania w Grece, cały blok tekstu w łacinie. No właśnie. Właśnie, dokładnie o to chodzi. I to później przechodzi przez jakichś redaktorów i tak dalej i tłumaczy i oni nie widzą potrzeby, żeby to wytłumaczyć, nie? Żeby ten głupi przypis dać. Insuindiański nie jest trudnym słowem, tylko tak wygląda. Słowo indyjski każdy zna, wystarczy dodać insul. Wiele nazw, które wydają się w grze skomplikowane, takie proste przekręcenia. No, pewnie tak, pewnie masz rację. Dobra, o czym sobie jeszcze możemy powiedzieć? Postaci. No... O postaciach myślę, że można by dużo mówić, ale nie jestem w stanie wszystkich spamiętać nawet. Na pewno to, co już w sumie też trochę zaznaczyłem, no, nie zrobię wam tier listy głosów w głowie, które są najlepsze, bo one mi się trochę jednak zlewały ze sobą, nie? No tylko pamiętam pod koniec już praktycznie to przekonywanie, one było takie po prostu wpuszczało w maliny i później trzeba mnie było w ogóle nie słuchać, ja gadam głupoty. Z innych głosów były takie jak, nie wiem, tam Władczość czy Siła Woli, które były takie też dość charakterystyczne, taką butę mocną miały w sobie i to też było na pewno fajne. Czy Ciało jako narzędzie, po prostu chciało wjeżdżać jak w czołg we wszystko. Dobra, możemy sobie spróbować zrobić taką tier listę postaci. Spróbuję znaleźć jakiś szablon. Tier list maker. Jak to zrobić? Disco, o jest, long disco
Disco Elysium charakter tier list. O! Nawet jest coś takiego, zajebiście. I to mogę sobie przeciągać? Mogę. No i pięknie. Czekajcie, już to odpalam. O Boże, czekajcie, jak to zrobić. Musiałbym się przełączyć. Tu. I... Wyglądarka. Okej. O. I gitara. Można robić tier listę. Siła woli jest super, bo jest bardzo supportive dla nas, gdy się wewnętrznie męczymy. O, no to prawda. Prawda. Empatia też była bardzo fajna. W sensie, o tyle były fajne, oddane te głosy, że one faktycznie... No jak tak o nich pomyśleć, to faktycznie robiły to, co miały robić. Że człowiek sam chciałby czasami mieć takie głosy w głowie, właśnie taką siłę woli, która no nie jest tylko takim, że zaciskacie poślady i idziecie, tylko faktycznie ktoś was wspiera w waszej głowie. Let's go. Opuścić Jacek można, ale Jacek z człowieka nie wychodzi. Grałem buildem na empatię za pierwszym razem. I co, jakby było, tak porównując do mojej rozgrywki, jakby była znacząco inna z tego powodu. Trzeba kiedyś Bartka namówić na Disco Elysium, idealne na dziadowanie. Będzie jeszcze coś z filozofii na tym kanale, czy tylko gierki już? Nie, no będzie oczywiście, tylko no... Musi mi wrócić... musi mi wrócić wola życia. Najpierw, żeby w ogóle coś z filozofią robić, bo... No, przez ten cały miesiąc praktycznie nic kompletnie nie ruszyłem, niestety. W sensie mam już tam zaczętą jedną rzecz, ale to zacząłem jeszcze w zeszłym roku. Nie wiem, może po prostu muszę znowu zrobić jakieś pomniejsze rzeczy, a nie takie na pół godziny na 10 stron A4 w Wordzie. Tylko coś na coś mniejszego po prostu, to może mi się będzie łatwiej znowu rozkręcić. Ale będzie. No mam nadzieję, że... Idealnie by było, jakby się udało coś jeszcze w lutym zrobić z filozofii. Ale no nie ukrywam, że to byłby optymistyczny scenariusz, więc raczej zakładałbym marzec z moim tempem pracy. Ktoś zwrócił uwagę, że mało jest RPG-ów, gdzie wszystkie dialogi są czytane i to robi dużo. To znaczy w jakim sensie, bo nie wiem, czy rozumiem to. No coś mi na gardle stanęło. Ogólnie grałem 2 razy, oglądałem u ciebie, niby dzieje się to samo co do wydarzeń, ale inaczej dzieją się rzeczy w twojej głowie, to daje super odczucia. No właśnie o to chyba chodzi, nie? Że te głosy jednak, to co się dzieje w głowie może wpływać na to, jak odbieramy to, co się dzieje, mimo że dzieje się teoretycznie to samo. Mi już smutno, że nie będę w następną sobotę oglądać 90% powodzenia i oblanym testem. No. Tak, będzie tego trochę brakować. Nie myślałeś nad shortami? No, nie lubię strasznie tej formy.
Ja nawet nie potrafię się zmotywować, żeby sobie powycinać po prostu ze swoich już gotowych materiałów jakieś shorty, czy żeby na TikToka coś powrzucać, bo no sprawdzało się to tam jakoś w miarę. Ciało jako narzędzie, nie myśl o filozofii. Dobra. Robimy sobie po kolei, tak jak są tutaj ci goście. Mogliby być jeszcze podpisani, bo ja nie pamiętam imion. No, jest tylko obrazek. No to jest ten menel apokaliptyczny czy katastroficzny jakiś. Nie był jakiś zły w sumie. No ale też nie zrobił na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. W sensie, no, był jakiś taki... Jakby jak się trochę zagłębiło w jego lore, to w sumie zaczynało się rozumieć, czemu mu w życiu nie wychodzi nic. Czemu wszystko po prostu zgubił i tak dalej. Wspaniały człowiek. Nie wiem, mnie jakoś tam do końca nie kupił, szczerze powiedziawszy. Ja bym go gdzieś w tym miejscu dał, przynajmniej na razie. Da się jeszcze jedną kategorię zrobić. Above. Oj, czekajcie. Można to edytować? Tutaj damy sobie tier SS. Nie widać tego za bardzo, no ale dobra. No dobra, może na B. Na D damy takie postacie, które są w ogóle beznadziejne całkiem. No tak, no im wyżej, tym lepszy, nie? Na C będą gdzieś takie postaci, które... No da się jakoś tam znieść, ale... B to jest taki neutral, A to są dobre postaci, S to są zajebiste, a SS no to... SS to już jest po prostu czyste złoto. SS to trafi miaro głowy. To by pasowało. Żon. No ciężko tego chujka lubić, jakkolwiek. Mówił, że ma depresję. Ciężko mi było trochę uwierzyć w tę jego depresję. A gdzie był jakiś taki... kurwiony na życie trochę. Nie wiem, czy ta depresja była dobrze oddana. Jeśli w nim było dużo takiej frustracji, która... Nie wiem, czy ją kupuję. Wylewa się frustracja. Ma depresję kliniczną najgowyżej, bo zrobił mu się przykro. No, ja myślę, że możemy go na razie na B dać. Przed. Jakby zakładamy, że te postaci, które są na początku, na tym samym poziomie, są wyżej, mimo wszystko. No nie miał też tyle czasu antenowego, żeby go jakoś poznać. No ale powiedzmy, że no B to jest takie okej, nie? To partner Harego, więc jak może być ciężko uwierzyć, że ma depresję. Ciekawe, jak długo oni ze sobą pracowali. No bo Kim był dość odporny, no ale to trwało tylko tydzień, więc nie ma co się też dziwić. Ten gość, kto to był w ogóle? To był ten z tego balkonu? Ten gość? Ten, od którego wzięliśmy sobie sukienkę? Z kościoła ziomek. Już mi się w ogóle pomieszali. No.
Mamy go tutaj, jakoś tam, bez szału. Ta babka to ona też była tam od tych z namiotu, nie? Ona tam na zewnątrz. To jest ta, której daliśmy czapkę i ona jej nie założyła, nie? To jest ta babka. Za to, że jej nie założyła, to na C ląduje. Jeden z 3 ćpunów nie rozwijałeś, to nie ma co gadać. No fakt, no ja nie mówię, że to są sprawiedliwe jakieś obiektywne sądy, bo wielu nie zgłębiłem tak jak mogłem, no ale jakby ograniczając się do swojego doświadczenia, no to trzeba coś zrobić, nie? To jest co? To jest kolejny ćpun? Nie wiem w ogóle, tylko też w ogóle nie. Nie będzie C. To jest ta chyba dziewczynka z zapałkami. Z książkami w sensie. No było okej w sumie. Też nie była jakąś wybitną postacią, ale powiedzmy, że gdzieś tutaj. Kto to jest? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Ja nie zawsze na te portrety też jakoś bardzo patrzyłem. No, nie wiem, kto to jest. Z komisariatu Harego, ziom. Śmiał się z ciebie przez jadę, jak mówisz, że nie masz badża. I mean... W sumie on może być chyba na tym B gdzieś na końcu. W sumie to było takie dość przekonujące, tak jak się ze mnie nabijali w tym komisariacie. I wiecie, koledzy z pracy typowi. To jest ta od tych graffiti. Była okej. No, mnie ją gdzieś dał. Mniej więcej za tą dziewczynką. Jakoś mnie też mega nie urzekło, ale... No niech będzie. Czy to jest też ktoś z komisariatu? To w ogóle już mam wrażenie, jak patrzę na te portrety, niektórych pierwszy raz widzę, serio. Nie mam pojęcia, kto to jest. Kryptofaszysta, pomocnik zoologa, aha. No pamiętam, on był taki trochę zagubiony jakby w tych swoich zeznaniach. I mean... No, może gdzieś... Może gdzieś tutaj. Odsuń się. No tak w miarę przekonujący był w tej swojej roli, ale nie była ona za specjalna. Kunoesse. Nie wiem jak się imię wymawia. Strasznie irytująca postać. No ale... No to nie znaczy, że była źle stworzoną postacią. Aczkolwiek czegoś mi w niej brakowało cały czas. Ona była tylko cały czas takie, no nie, wszystko, idź sobie, coś tam. Zabiła człowieka. Tak. Taka niby psycholka miała być, ale w sumie też nie do końca to wychodziło. Nie wiem. Ja bym gdzieś tutaj może dał. Tutaj. Dobra, niech tak będzie. Kuno to jest zajebista, wybitna postać, tu nie ma w ogóle o czym dyskutować. No on od razu na S leci.
Jedna z lepszych w ogóle postaci w grach. Nie mówię tylko w tej. A i tak jakby wydaje mi się, że było tam jeszcze lore, które by pogłębiło tą postać na pewno i pewnie bym jeszcze więcej swego rodzaju respektu nabrał do niego. Jest też smutną postacią, no. Jest i wydaje mi się, że byłaby jeszcze smutniejsza, gdybym tam pewnie jeszcze coś było do podrążenia. Kuno na S albo łapka w dół. No dałem go zanim napisałeś, więc to nie zrobiłem tego po szantażu. Kurwiający dzieciak, znakomita postać, oszałamiająca prędkość rzutu, a poza tym Kuno ma wyjebane Sigma 10/10. Kuno doesn't give a shit. A, doesn't fucking care, no właśnie. Ale shit chyba też mówił. Ale to w trakcie dialogów, a nie na koniec. Kuno doesn't fucking care? Tu mamy naszego smutnego dezertera, który nie wiadomo w sumie czy przeżył w ogóle do tego czasu, zanim go odebrali stamtąd. Nie była to zła postać takiego już zgorzkniałego do cna człowieka. Aczkolwiek czasami mi coś jakby nie grało w nim. Nie wiem do końca co jeszcze. Jest opcja, że Kuno jest twoim pomocnikiem, jeśli Kim dostaje kulkę i trafia do szpitala. Co? Serio? Jezus Maria, przecież to musi być czyste złoto, to... Na gameplay faszysty to jest po prostu idealne dopełnienie. Deserter super napisany był. Nie wiem, czy aż taki super był napisany. Myślę, że był spoko. Ja mógł gdzieś tutaj może dał. Kurde, nie wiem, w sumie, że on też był dobrze napisany. Gdzieś tutaj. Zobaczymy, może jeszcze na koniec zrobimy jakiś mały miszmasz, jak już będę mieć ogląd na całość. To jest ta od kości babka, nie? No była okej. Jakby siedziała sobie w tej swojej dziupli, robiła kostki. Nie wiem co więcej. No taka okej postać, no. Gdzieś tu. Może tu. Coś takiego. Dolores. O. Może jako postać, jako całość mnie do końca nie kupiła, ale jakby rzuciła kilka takich po prostu bangerów mocnych, emocjonalnych, że no fakt, że też nie poznałem jej lore za bardzo, ale ja myślę, że gdzieś bym ją dał na poziomie A nawet. Jednak wydaje mi się to, jak ona ograła te emocje Harego. No mnie to jednak kupiło, nie? Miało taki impact. Więc myślę, że to jest kto? To jest ten pająk? Znaczy ten krab? Czy to nie on? Z tego kościoła. To jest hardcore. To jest jajogłowiec. Jezus Maria. No nie, no musi wylądować na C, bo w ogóle go
jego lore jakby nie zgłębiłem. Daj go na H. Dobra, może niech sobie będą razem koło siebie po prostu. Maria, zapomniałem imienia jego. No, nasz szef związków. To była dobra postać. Myślę, że jego można by też na A wrzucić, tak jakim był manipulantem, sprytnym. Myślę, że zasługuje na wyróżnienie. Evrard, tak. Właśnie Evrard. No dobra postać po prostu, nie? Tu mamy naszą prawniczkę. / ogrodniczkę. Była ok, gdzieś za poziomem dezertera. Jak bym powiedział. Jakby spełniała swoją rolę i tyle. Nie zrobiła nic wyjątkowego. Gard, dobrze pamiętam? Tak miał na imię? Gard. Bynajmniej nie barman, tylko kierownik baru. Nawet 3 barów. Miłośnik wypchanych ptaków. Myślę, że też spełniał swoją rolę. Można by ją dać przed prawniczkę, co najmniej. Nie wiem, czy wyżej bym go dał, chyba nie. No taki biznesmenik lokalny. Mamy naszego dziadka, który nie podzielił się kanapką. Można było gdzieś dać za Cindy, myślę. Też był dość smutną postacią w gruncie rzeczy. Jakby dał kanapkę do S, tak to no właśnie. No był dość smutną postacią, ale też nie jakąś wybitną. Mi dał. No, nie wiem, może złych argumentów użyłem. No i też miałem wrócić po tą kanapkę, ale już nie wróciłem, bo była okazja pójść z fabułą dalej, to poszedłem bez zastanowienia. To nie wiem, kto to jest. To jest ktoś ze związku? Do końca gry jej nie zjadł. To się chyba już zdążyła zepsuć. Obawiam się. Co jest największym marnotrawstwem? Pierwszy postrzelony. No, nie mam w ogóle kompletnie zdania na temat tego człowieka. Więc no, niech se tu będzie. Może nawet nikt nie wyląduje na D, zobaczymy. Powieszony człowiek. Nasza ofiara. Imienia nie pamiętam. Był... ciekawy na swój sposób. To był super, jak to do Herego. No, był, ale czy zasłużył, żeby być obok Evrarda i Dolores? No nie wydaje mi się. Myślę, że gdzieś na poziomie tych panów. Joyce. Margaret Thatcher. Znowu dobrze odegrana rola. Wewnątrz swojej roli. Ale czy wyróżniająco się dobra? No nie powiedziałbym. Ja bym ją gdzieś dał za dezerterem może nawet. Albo przed.
Nie no, myślę. W ogóle nie ma o czym mówić. Kim to jest najlepsza postać w ogóle w tej grze. I to jest kropka, to jest kategoria w ogóle dla niego chyba tylko nie, czekajcie. No i coś popsułem. To miało być u góry. To miało być SE. Stop. Stop. To miało być SS. Kim? Kim idzie tutaj? Też teraz się czuję trochę głupio, że Kuno jest 2 rangi niżej od Kima, bo powiedziałbym, że 1. A nie wiem, czy mu aż SS dawać. Dobra, zostawmy na razie, później się zastanowimy jeszcze. Chyba tego nie odkryłeś, ale ona była właścicielką całego Wild Pines, tylko udawała konsultantkę. Wow. No to zmienia postać rzeczy. No to by mogło ją wyżej popchnąć na pewno, ale tego nie odkryłem faktycznie. Jest jedna postać lepsza od Kima. Słucham? Niby jaka? Teraz sobie żartujesz w tym momencie, że jest lepsza postać od Kima, no ale słucham, jestem ciekaw. Tylko uważaj, bo to już wiesz, na granicy bana jest w tym momencie. Oczywiście, że Straszyk. No nie powiedziałbym, że Straszyk jest lepszy od Kima. Zdecydowanie nie. Misoranie. Myślę, że można by ją gdzieś za Everartem dać. Miała swój impact. Dość wyraźny. Taki emocjonalny. Bardzo dużo ściemniała, podobnie jak Everard. Mają dużo wspólnego wbrew pozorom. Straszyk jest najpiękniejszą postacią, Kim najbardziej dobrą. Świetną manipulantką, rozmowy z nią były super. No właśnie, dlatego myślę, że taka kategoria to jest dobra dla niej. Tu mamy tego pojeba w pancerzu. On był też tym szefem jakby tych protestujących, nie? Podszywał się jakby. Przywódca strajku, no. Jako przywódca strajku był taki sobie, ale jako najemnik już myślę, że dużo zyskał. Myślę, że gdzieś na poziomie The Joyce może? Przywódca strajków? Łami strajków w sensie. To przywódca też ciekawe to było, jak była chwila taka, jak się złamał, stracił maskę. Już nie pamiętam tego za bardzo, szczerze powiedziawszy. No ale to jakby w tej kluczowej zasadzie scenie myślę, że jakby faktycznie wzbudzał strach, nie? I myślę, że to było kluczowe w tym wszystkim. To jest... Kto to jest? Nie poznaję tej pani.
I coś tu nie gra. Co nie gra? Kogoś nie ma? Gdzie jest gorący kubek? Nie wiem, nie ma chyba. To jest Lena, ta na wózku. No Lena była fajną postacią. Myślę, że gdzieś ja bym ją dał za tym przywódcą łami strajków. Tu mamy tego bujającego w chmurach lewaczka. Był taki okej, bym powiedział. Maniana się nazywał? Tak. No, myślę, że gdzieś... No tutaj powiedzmy. No, taki okej. Miarogłowy. No, miarogłowy to... Myślę, żeby SS go dać, bo to brzmi jak kategoria stworzona dla niego. Nawet wtedy Kuno by trzeba, on nie zasługuje, żeby być wyżej niż Kuno. Że umówmy się, że nie ma kategorii SS. Nie ma kategorii S, tylko jest od razu SS. I wtedy wszystko gra. Co wy na to? A tu będzie SSS. Daj SS niżej po prostu. Nie, bo dzisiaj raczej utarło, że im więcej S, tym wyższa ranga jest. Więc to by nie miało sensu. Nie, miarogłowy... Bardzo ciekawa postać. Jakby... I przez sam fakt, jak bardzo długo się z nim męczyłem, żeby go pokonać, kiedy mogłem to zrobić, no to spieprzyłem. I robiłem, po prostu wydawałem wszystkie punkty, robiłem wszystko, co się dało, żeby go pokonać i mi się nie udało i koniec końców on nam pomógł ściągnąć ciało. To jakby to już w ogóle zasługuje na wyróżnienie. No i po prostu te teksty, jakie on rzucał, to było czyste złoto, nie? Także myślę, że to jest miejsce takie akurat. To jest ta z naszego komisariatu też. No, taka niech sobie będzie, no. Gdzieś na poziomie może za tą z kościami. To nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Pierwszy raz na oczy widzę tą postać. Kto to jest? To jest kryptozoolog? W ogóle nie przyjrzałem się ani razu jego portretowi. No nie, no jest gorszy od swojej żony, to na pewno. Gdzieś za... Przed Manianą bym go dał, może... Może nawet za... Może nawet na końcu. Nic mi w ogóle nie świta za bardzo w związku z nim, jakiegoś takiego fajnego. To jest ta z mieczem, z którą nie poszliśmy na randkę. No tu też wątek nierozwinięty za bardzo. No ale była w porządku, no. No gdzieś tutaj. A te puste. No bo to jest dla takich, których po prostu uważam, że są beznadziejnie napisaną postacią, a na razie taka się nie trafiła. Straszyk. Straszyk.
To jest dobre pytanie. Na pewno nie dałbym go na poziomie Kuno i Mierogłowego. Czy dałbym go przed Everarta? Przed Dolores? No może z samego faktu jakiegoś takiego waloru szokowego, że jakby co tu się nagle pojawiło. Ale to jeszcze do przemyślenia. Pani z super kolczykami. W sensie... gdzie ona była? A, ta, no. Fajne. Też od razu na to zwróciłem uwagę. Po prostu jak pierwszy raz zobaczyłem jej portret, że fajne kolczyki. Księgarka. Strasznie irytująca baba. No ale to znaczy, że była jakaś. Więc to już coś. Może tutaj bym ją dał. Mogłoby jej nie być w tej grze, ale jak już jest, to coś tam zrobiła przynajmniej. Została jakoś zapamiętana. Mało jej było. No, znaczy dobrze zagrana, taka bardzo irytująca baba, nie? Po prostu. Ale to był taki poziom irytacji, nie taki, że podziwiasz jakby to jak była irytująca, tylko taka irytująca. Mamy kolejnego naszego paszola. No, on był ciekawy, powiem wam. Taki przygłupi, ale z drugiej strony coś tam próbował, nie? Nie wiem, czy bym go nawet na A nie dał. Co myślicie? Wcielenie stereotypu Ezegraży. No właśnie, ona była taką mezograżyną. Zaskoczyłeś. W ogóle podobała mi się też interakcja między Kimem a nim. Jakby to jak się Kim przy nim odpalił też, to było też fajne. Nie podoba mi się to. Nie wiem. No taki kierowca ciężarówki, taki coś tam zasłyszał, coś tam trochę wierzył ci jakimiś mądrymi słówkami, które w połowie rozumie, w połowie nie. Michał lubi faszyzm, to potwierdzone i rasizm. Ja myślę, że on po prostu fajne interakcje wprowadzał. I za to gdzieś tam też zasługuje na jakąś pozycję. To mamy naszego ciemnego Korwina. Korwin w negatywie tak zwany. Royalista, co by się zgadzało. Nienawidzi wszystkiego i wszystkich. Zastanawiam się, gdzieś koło jego kumpla myślę, że by go można dać. Nudny był, mówisz? Był nudny, ale... Ale był jakiś znowu, nie? Był takim symbolem. Ale nic nie wnosił. No też trochę prawda. Chciałbym usłyszeć jego dyskusję z dezerterem. Oj, tak, to by było mocne. To by było mocne. Przynajmniej tam by oboje zawału dostali.
Dobra, możemy ją dać. Może jego dać gdzieś. Dobra, niech będzie sobie tutaj. Facet z Lombardu. Facet z Lombardu był niezłą postacią. Też dość tragiczną. No, jak większość postaci tutaj, no to nie, trzeba sobie jasno powiedzieć. Wygląda jak Snoop Dogg w ogóle. Za to już idzie troszkę wyżej zawsze. Ja myślę, że można by go tutaj dać. To jest nasza baba od radia. Szczerze nie bardzo ją kupiłem. Jako taką jakąś przywódczynię czy coś. Jakby... No, czy jakąś taką, nie wiem. Nie wiem w sumie co o niej myśleć. Ciężko mi na jej temat w ogóle coś powiedzieć tak naprawdę. Co jak na postać, która zdawało się, że będzie jakąś antagonistką główną. Trochę słabo, nie? Mistyczne ruby, co się pojawiło raz. No. Nie wiem. Nie wiem, czy to nie jest nawet zbyt szczodre. Ale zobaczymy. Była ważna dla fabuły, w sumie nic specjalnego nie dawała w grze. No to prawda. Nie, to jest za dobre nawet dla niej. Było skoncentrowane na zadaniu, nic się mnie interesowało. No i przez to sama nie była zbyt interesująca. W sumie nawet nie wiem, czy bym na cenie dał. Nawet tutaj. Nawet dalej. Może nawet jeszcze dalej. Ciebie bym w sumie na D wyrzucił, bo mnie denerwujesz. Ale już mamy postać na D, proszę bardzo. Ja jego zostawiam na C tylko dlatego, że nic o nim nie wiem kompletnie. Ale ona mnie aktywnie zniechęciła. Też może znaczyć, że była dobrze napisana taka postać też musi być. No to prawda, to prawda. Jakby no nie mogą być wszystkie... Nie mogą się wszystkie wyróżniać, bo gdyby się wszystkie wyróżniały, to by się żadna nie wyróżniała, nie? Jakby ja rozumiem to też, no ale jakby... No to jest taki trochę ranking też, jakie wrażenie kto zrobił po prostu, nie? Więc no... Nie jest jakby zarzut wobec tego, że została źle napisana jako postać. Bo mogła spełnić swoją rolę. Ale ta rola była niespecjalna. No, nasz pan z chińszczyzną. Mi się ta postać podobała osobiście. Nie bym go dał, myślę... Nie bym go nawet tutaj dał, na... Cool guy. Myślę, że fajnie się wpasował w ogóle w ten świat. Mimo, że był taki... bardzo odstający w pewien sposób od niego, nie? Może by nawet wyżej poszedł. Tu mamy naszego balkonowego palacza, który mnie nie zachwycił za bardzo swoją postacią, ale dał mi fajną sukienkę, w której popylałem.
Więc można by go dać gdzieś tutaj, myślę. Kto to jest? Powiedzcie mi. Znowu. Ale ten portret jest dość charakterystyczny, to powinienem był go zapamiętać chyba, nie? Gdybym go widział. Czy w ogóle ja w ogóle natrafiłem na... Nie wiem, jakiej to jest płci. Nie rozwija się jego wątku chyba. No właśnie. Więc chyba no tutaj musi wylądować. W kościele była. No właśnie to była ta druga osoba, o której nic nie wiadomo. O której nic nie rozwijałem. Sukienkę teraz wszyscy Japończycy wyszli ze streama. No... Ja wiem, że to ma swoją nazwę, ale nie... Jezu, nie pamiętam jak się nazywa. Hello, Gendarm, Eurokrata D. Co? Nie wiem o czym do mnie mówisz teraz w ogóle. A, że ten następny, dobra. Faktycznie. Nie, jebać go. Ale mniej niż ją. Nadal. Titus. Myślę, że Titus zasługuje na SS kategorię. To jest świetna postać też. Nieoczywista wbrew pozorom, w sensie podoba mi się jaką on przemianę też w trakcie gry przechodzi wraz z tym jak no nie wiem czy można powiedzieć, że tak mocno, że nabiera do nas zaufania, ale albo że mięknie, ale jakiś taki no, sam rozwój tej postaci jest po prostu świetny, nie? Aż żałuję po prostu, że musiał umrzeć. Jakby autentycznie mi się go szkoda zrobiło, może na początku był no dość wpieniającą postacią. Swoją drogą kubrak to rodzaj sukni męskiej. Dawniej suknie były bardziej neutralne płciowo. No i trzeba to przywrócić, nie? Jakby uważam, że to jest wielka strata dla społeczeństwa. Otóż nie musiał. No wiem, że nie musiał, no ale tak się potoczyły losy w tym uniwersum. Ale zdecydowanie jedna z najlepszych postaci. To jest nasz kolejny kierowca palacz. I mean, był ok. Może gdzieś na poziomie naszej rybaczki. Kierowca literalnie wygląda jak zwłoki. Tak. No clue, kto to jest. Coś mi świta ten portret, ale nie umiem sobie go do nikogo przypisać. Postać z komisariatu. Też się z ciebie śmiał. No nie wiem, tego rudego przynajmniej jakoś tam kojarzyłem, a tego tak... Nie wiem, niech tu se będzie. Mamy naszego teoretyka kognitywistyki. No był ok. Bez szału. No myślę, że to jest ok miejsce. No i Harry, no co można powiedzieć o Harrym, nie? Druga najlepsza postać. Jeżeli wliczyć w niego wszystkie głosy jego. No bo to jest dalej on. No z Kimem nie wygra. Aha, bo to jest kategoria Kim, no to nie, no to musi być tutaj. Nie może być kategorii Kim, bo nie jest Kimem. No ale jest zaraz za Kimem.
Dobra. Czyli to już wszyscy w zasadzie. A jeszcze był gorący kubek, tak? Mówicie? Elysium. To czekajcie chwilę. Nie wiem, jakieś schizy, że... nie wiem. Pojawi się coś na tym streamie, co nie powinno. Nawet nie wiem co, ale to już mam po prostu taki... jakieś... zakodowane, że... nie wiem, że mogę coś mieć, co nie powinno ujrzeć światła dziennego z jakiegoś powodu. Gorący kubek. To był ten kucharz, tak? Mówił po polsku? Jak po polsku? Polak, rodak? No wygląda jak typowy Polak, no faktycznie. Nie ma to tamto. Dobrze, no niech będzie sobie... niech będzie sobie tutaj. Może być. Co myślicie o tym rankingu? Są jakieś postaci, które byście dali na poziom SSS albo SS? Albo przenieśli z niższych na A na przykład. Kuno byś dał obok Harego. No nie wiem, czy aż tak, nie wiem. Joyce wyżej. Nawet w Estonii wiedzą, że na zmywaku to musi być Polak. Tak. Ale żeby nie było zbyt oczywiste, to nie będzie wyglądał jak Polak. Rząd z Joyce bym dała na A. Maniana za nisko. Deserterimu wyżej. Nie się wiecie, jakby tu jest jeszcze wewnętrzny ranking wewnątrz tych tierów, nie? Więc... jakby to, że taki... że on jest na przykład tutaj, no to... to jest nieźle, biorąc pod uwagę, ile postaci jest na tierze B. Za wysoko partner Harego? Że Kim? Czy że... on? Za mało, nie starcza. Nie wiem, mi się podoba taki ranking. Chyba nic bym nie zmieniał w nim. A może dlatego, że mi się już nie chce myśleć nad tym. Ale mimo nie stała się tutaj chyba nikomu jakaś wielka krzywda. No też weźcie pod uwagę, że wy jak przechodziliście tę grę, to mieliście inne doświadczenia z daną postacią i to też mogło gdzieś tam zaważyć. Joyce nisko. Nie wiem. Na mnie była taka spoko, no ale... nie poznaliśmy jej do końca, no to też... no też właśnie, jakby nie poznałem tego ultimate przykrywki jej.
Myślę, że to by mogło dużo zmienić, gdybym miał jakiś scenariusz w grze. Joyce to Libek, to niech tam siedzi. Nie wiem, jak mi Joyce da trochę pieniędzy, to może pójdzie na wyższy tier. Ale już chyba odpłynęło, już chyba nie chce nic dać pieniędzy. No ale tak się załatwiało generalnie rzeczy. Pozycję sobie można wykupić. Pozycja premium. Tier liście. Znaczy to są w ogóle wszystkie... A tu nie ma wszystkich w ogóle chłopaków Hardiego, nie? Niech tam było więcej. No ale oni by się gdzieś mniej więcej plasowali, myślę... No jakieś... Gdzieś tam pod koniec B, myślę może. Koniec B, początek C, coś takiego. Najemników też nie ma. Najemnicy to gdzieś tam z tyłu. Najemnicy by byli gdzieś tutaj, myślę. Same hopu góry byś jakąś babę przesunął. Ale żadna nie zasługuje na tier, na którym jest Kuno, Miarogłowy i Titus. A tutaj mamy na tierze A mamy 3. Eugena nie ma, co mnie dziwi, bo trochę mówią, no. To były postacie, z którymi w zasadzie się nie interaktowało, no trochę tak. One tak same się wtrącały. Nie ma tego pijaka, co sprzedawał spirytus. Nie ma tej babki też obok tych tirów. Tej takiej starej. Ten sławny szklany sufit. No nie, ale tak z ręką na sercu, czy dalibyście jakąkolwiek żeńską postać na tier SS? Ja nie. I mówię to raczej z pełnym przekonaniem. Nie ma tu tego ziomka z kontenera. No też nie ma. No a to są już faktycznie takie postaci, że jakich nie ma, no to trudno nie ma. Nie czuję się jakiejś potrzeby. Kasję bym dał. Nie wiem. No może można by ją przesunąć wyżej niż Ewrarta. Ale też do końca nie jestem pewien. No oni są moim zdaniem na podobnym poziomie gdzieś. Fakt, że ona była po prostu smutniejszą postacią też może wpływać na to, że się chce jakoś ją dowartościować. Ziomek z kontenera jest, tylko go nie widzicie, bo zakrzywił światło. Mówicie teraz o tym ziomku, co siedział na kontenerze, czy w tym kontenerze zamkniętym był jakiś ziomek? Co było w tym kontenerze zamkniętym w ogóle? W tym, co go nie otworzyłeś. Kurde, no. To mogło być ciekawe. On nie wie. No nie wiem. Obejrzę sobie później. W zamkniętym kontenerze jest mega bogacz, co zakrzywia światło. Co jest? Co to za w ogóle lore?
A on dawał jakieś pieniądze? Czy to był taki Sknerus, jak mi się nazywał, Sknerus McQuatch? I bogaty, że zakrzywiła się. Niestety nie. Dostałem od niego 250 gram. Nie no, żartujesz sobie chyba teraz. Na samym początku gry? Czyli da się kupić tą latarnię. Jeżeli jesteś w stanie tyle dostać od niego, no to da się spokojnie kupić tą latarnię, bo ona 400 kosztowała, tak? Czy ja nazbierałem 100, a miałem spokojnie jeszcze pełno rzeczy do sprzedania. I do zdobycia w sumie też. Gram od nowa. Tak, tylko po to, żeby latarnię zdobyć. Się tak zastanawiam. W sumie nie. Trzeba było najpierw dokończyć tą analizę, a sobie zostawić tier listę na koniec, bo jeszcze... No, co to jeszcze było do powiedzenia, no? Dubbing był świetny w większości postaci. Muzyka, tutaj się trochę wstrzymam, bo fakt, że tam odsłuchiwałem też tak po prostu sobie muzyki, to no to też przez to, że jakby na tym streamie i ten tryb jakby miałem dla streamerów włączony, tam niektóre piosenki się nie pojawiały, to jest jedno. Drugie, że no też raczej dość cicho miałem tą grę na słuchawkach, w sensie szczególnie tą muzykę. Więc też nie wczuwałem się jakoś mocno, bo nie był w stanie własnych myśli usłyszeć inaczej, nie? Więc musiałem jakoś to wypośrodkować. Nie byłem w stanie po prostu jakoś mocno zwrócić uwagi na muzykę, poza tam paroma wyjątkami. Więc na pewno nie da się jej nic zarzucić, jest dobra. Na minus jest to, że po streamie Filipa już po prostu mam ten główny motyw zakrzywiony. Jeźdź tarararara, jeszcze po prostu randomowo, nie wiem, idę sobie po mieszkaniu i zaczynam się drzeć. Zrył mi banie już, niestety zepsuł tą piosenkę. Ale tak to nie zwracałem w sumie, znaczy fakt, że jest trochę męczący ten motyw, jak on się odtwarza już któryś raz po prostu. Ale aż tak na to nie zwracałem uwagi wcześniej, dopóki nie zaczął się drzeć na streamie, że nie znosi tego motywu muzycznego. Mi się kojarzy ze zbieraniem butelek długimi godzinami. Co gramy tym razem może pod narko. Tak narkofaszystą najlepiej w ogóle jakimś. Jak ci siadł humor gry. No. Siadł, mogę powiedzieć, że siadł. Chociaż bawiły mnie głównie sytuacje jakieś takie bardziej niespodziewane niż to, że coś miało być humorystycznego po prostu, nie? Nie wiem, zabawniejsze było na przykład jak przegrałem, bo się załamałem nerwowo, bo nie otworzyłem drzwi. Tego typu rzeczy były dla mnie jakby faktycznie rzeczy, z których się śmiałem. A humor był taki, że fajny humor, ale nie taki, że się z niego jakoś mocno śmiało. Moim ulubionym jest właśnie utwór z końca gry, jak gadamy z żoną, no i tych ćpunów z disco. No nie potańczyliśmy sobie na rejwie z nimi. Jeśli chodzi o samą historię, no jak już się rozkręciła, no to była wciągająca zdecydowanie, ale znowu
znowu to, co już w sumie było mówione, że się strasznie źle rozkręca ta gra na początku. I to, że się te questy nawarstwiają, te dialogi, no to już w sumie w dużej mierze powiedziałem. Ale jako całość jest no świetną historią po prostu. Nie mega lubię ten motyw z Trybunału i to, co na napisach końcowych leci. No jeszcze będę musiał sobie na pewno posłuchać tej muzyki. Ale większość z niej jest takich, że to jest na wieczorny spacer po ciemku niż właśnie, nie wiem, droga do pracy. Kiedy mam chwilę. No, wątki filozoficzne, polityczne. No, polityce już powiedzieliśmy, filozofia. My też trochę powiedziałem a propos tych postaci już. Ale tak, żeby jakoś to zgłębiało, jakiś taki właśnie nihilizm. Czy jakiś egzystencjalizm, czy coś. No okej, jakby spoko. Ale też nie wiem, czy zrobiło to. Czy może ten nihilizm faktycznie był była to gra, gdzie zostało faktycznie najlepiej chyba sportretowane z takich, które kojarzę. Ale takie wątki już bardziej wchodzące w jakiś egzystencjalizm, to wydaje mi się, że znalazłbym lepsze tytuły. No tak to w sobie nie wiem, co tam jest takiego filozoficznego tak naprawdę, waszym zdaniem. Ja tak to coś tam się próbuję doszukać, ale nie wiem. Pewnie jakbym pooglądał jakieś analizy tego, to bym miał więcej do powiedzenia, ale tak z głowy to już nie bardzo, szczerze powiedziawszy. A właśnie, Donny. Nic tylko gapi się w ten monitor. Za moich czasów się nie siedziało tyle przy komputerze. Your mom. No. Poprawka, nie gapi się w monitor, tylko gapi się w monitory. To jest bardzo ważne. Za moich czasów też się nie siedziało tyle przy komputerze, ale teraz są inne moje czasy. Ale dziękuję bardzo za donate, dziękuję. Zrobiliśmy znaczący postęp na drodze do celu. 2,2% to już brzmi tak dobrze. Jak na początek. Co pogadanka że za tydzień po obejrzeniu paru analiz? Nie, myślę, że to już sobie zostawię faktycznie na ewentualną dyskusję na bez schematu, jeżeli do tego dojdzie. Jeżeli ja do tego dotrwam też. I nie zapomnę wszystkiego do tego czasu. Przy mojej pamięci to może być ciężko. Wszystko mi wyparuje, wszystkie przemyślenia do tego czasu może. 2,2 to dużo lepiej niż wdrażanie komunizmu. No właśnie. Nie, żeby to było jakieś osiągnięcie, żeby zrobić coś lepiej niż wdrażanie komunizmu. Ale fajnie. Nie wpłacił, bo to koment. Już nie wiem czytać. Ja bym chętnie wpłacił, bo top content biednym studenciakiem ciągle jestem. No. Chciałem powiedzieć, że tak jak ja, no, studenciakiem już dawno nie jestem. No ale cały czas się tak czuję jak biedny studenciak. Mam wrażenie, że jakoś utkwiłem w tym uniwersum w jakiś sposób. No jakoś gdzieś tam duchowo jestem zżyty na pewno z uniwersytetem. Ja bym też chętnie wpłaciła, ale nie dość, że biedna, to jeszcze bez systemu płatniczego, co działa razem z polskim.
sensie... Że jakiś zagraniczny byś musiała zrobić przelew, czy o co chodzi? Nie wiem, no tam są jakieś chyba takie opcje też. Czekaj, co tu było? Ustawienia płatności. Aha, jeszcze PayPal jest, tylko PayPal mam niewłączony. Nie wiem, czy to coś zmienia. Musiałbym konto połączyć. No ale nie, jak jesteś biedna, to nie ma co naciągać. Aczkolwiek nawet takie jakieś 3 gocha 3 złote to jest takie fajne. Dopamina leci po prostu jak jest powiadomienie z donate'a, nie? Nawet jeżeli są bardzo małe. Komunizmu bylibyśmy w stanie wdrożyć sami 0,00002 komunizmu z obecnego poziomu 0,0001. O kurde, jak już późno się zrobiło. Dobra, chyba trzeba będzie kończyć zaraz. Chwilę, zaraz zobaczę. Nie, to już nie patrz, olej to. Ja spróbuję tego PayPala jeszcze ogarnąć na następny raz, żeby była jakaś dodatkowa opcja. Jeżeli komuś to pomoże. Ewentualnie jeszcze zobaczę. Wiem, że na YouTubie bezpośrednio też, jak tam się wpłaca, tam często ludzie w ogóle w innych walutach wpłacają. Nie ma z tym problemu. Fakt, że YouTube potrąca 30%, co jest sporo. No ale not good, not terrible. No i minus jest taki, że nie ma powiadomienia wielkiego i mruczącego kotka, tylko się na czacie pojawia. Nie, chwila, no dobra, no to siedzimy i czekamy w takim razie. Ja już nie, skończyłem się już myśli na temat disku, w ogóle mi się już myśli skończyły, no już jest 1:00 w nocy prawie. Miała być godzina fabuły i pół godzinki omówienia i nara, a jest kurde, nie wiem, 5 godzin, czy ile tam, czy 6, już nie umiem liczyć. Czekajcie, 19, 20, 20. No 6, no. Tam przemus płacił 5 zł. Hardcore! To the mega. Dzięki. Nie, chwila, nie działa. Dobrze, możesz kończyć. Dobrze, może następnym razem się uda. No tak, zrobiłem tego streama w piątek z założeniem, że może szybciej wystartuję z nową serią, ale nie wiem, czy mi się chce szczerze od razu odpalać. Możliwe, że zrobimy sobie już w poniedziałek znowu jakiś krótszy stream na rozgrzewkę z... Jezu, jak to się nazywało? No wiecie z czego. Jezu. No jak to się nazywało, no? Z czego robimy streama? Powiedzcie mi, bo już zapomniałem. Znaczy wiem, o co chodzi, ale zapomniałem. Mam na końcu języka. Słyszałeś kiedyś o World of Horror? Fajna gierka, polecam obczaić. Nie słyszałem, ale jak coś jest horror, to ja już jestem na nie, bo nie lubię horroru. No i widzę, że to nie jest raczej coś, co estetyka horroru. To nie jest raczej coś, co... A to wygląda jak ten. To mi się w ogóle skojarzyło z... Teraz wam pokażę. Czekajcie.
Która to była? Nie. O. Szukam jakiegoś dobrego panelu. Dobra, w sumie tu może tak nie jest 1:1 pokazane. Wiemy, Junji to vibe. Tak. Skończyłem ostatnio. No, jest mocny Junji i to vibe. Spirala. Ogarnę do następnego streama coś wypadałoby, jak tu siedzę na każdym streamie. No, nie ma takiego obowiązku, ale... Ale no... Ale fajnie. Fajnie jak są donaty. Co mogę powiedzieć? Czuję, że moje siedzenie tutaj jest trochę bardziej produktywne, jeżeli coś z tego mam. Jakkolwiek. A to już jest klątwa youtubera, że jakby cokolwiek zaczynasz robić, to chcesz mieć z tego jakieś jeszcze korzyści przy okazji. Bo inaczej to już później się jakby wchodzi na ten poziom, że marnuje czas, coś tam. Detroit, tak, z Minecraft. Kartą ci wyślę do paczkomatu. Też tak można. To było ciekawe. Jezus Maria, muszę do paczkomatu iść, bo mi paczkę zabiorą. Dobrze, że powiedziałaś, bo kompletnie o tym zapomniałem. Jezus Maria. No dobrze, przejdę się. Przejdę się teraz, przewietrzę się trochę, bo czuję się taki nieprzewietrzony z tego siedzenia, z tym praniem tutaj. Idealna gra dla ciebie. No nie, no bo... Manga jest statyczna, a jak coś się rusza, to już jest bardziej niepokojące. Jakby z książki mi nic nie wyskoczy nagle przed twarz. Muszę trzecie oko, tak. Dobra, już nie umiem już mówić, nie umiem myśleć. Trzeba to po prostu skończyć godnie, a nie przeciągać jak nie wiadomo po co. Fajnie się siedzi, ale już nie mam siły kompletnie. Wyplułem się ze wszystkiego, no ale 6 godzin to jest jednak długo, nie? To jest długo. Ja też podziwiam, że wy siedzieliście tyle jeszcze w piątek. Nie macie lepszych rzeczy do roboty? Bo ja nie. Znaczy coś by się znalazło, ale postreamować też fajnie. Jezu, jak już to ty no i tak mówisz, czuję się zobowiązana. Nie, no przestań. Ja sam nie pamiętam, żebym coś płacał innym. No ale fakt, nigdy nie miałem jakichś zbędnych pieniędzy. Nie no, staram się jakoś trochę wyjść z tej mentalności, bo w sumie no to parę złotych to tak naprawdę nie robi mi za bardzo różnicy, a dla kogoś, kto coś robi, to jest jakoś tam miłe zawsze. Chora jest. No już. To sporo wyjaśnia. Niby jest egzamin w przyszłym, ale to w przyszłym dopiero. To jeszcze jest dużo czasu, prawda? No, dobra, kończymy, nie? Za tydzień, nie wiem czy w poniedziałek, raczej na razie mój entuzjazm
opadł chwilowo po dzisiejszym streamie, ale to dlatego, że był bardzo długi. I jestem zmęczony. Może mi przejdzie, jak się wyśpię w końcu. Może się jeszcze uda zrobić jakiś krótszy stream w poniedziałek, a jak nie, no to zaczniemy normalnie od przyszłego weekendu. I zobaczymy, jak będą streamy wyglądały z czegoś, gdzie coś się dzieje. Tak dla odmiany. 200 zagadnień, także no... No, współczuję, co mogę powiedzieć. A chociaż z drugiej strony chciałbym mieć jeszcze taką głowę, która potrafiłaby to w jakiś sposób ogarnąć. Teraz to jest dla mnie już całkowicie nieosiągalne. Więc no, możemy się zamienić. Ja ci dam głowę, która nie jest w stanie tego ogarnąć, ale nie będziesz musiał się tego uczyć. Co ty na to? Dobra, spacerek, spanie następnego weekendu. No jeszcze coś se tam przekąszę, bo na tych paru orzeszkach to nie pociągnę za długo. Może dlatego też później nie mogę spać. Mezoski czy jakoś tam. Dobra, dzięki, że oglądaliście, że wytrwaliście do samego końca tej żmudnej momentami serii i mojego też eksperymentu streamerskiego, pierwszy raz doprowadzonego do jakiejś spójnej całości. I no nabrałem trochę jakiegoś takiego optymizmu, że fajnie, ktoś mnie chce oglądać jednak dłużej. Fajne uczucie. Także dobranoc, trzymajcie się. Jak mam wysłać głowę? Nie wysyłaj, zostaw sobie jednak. Przydać się jeszcze. Trzymajcie się. Pa. Do następnego.